sanctions that affect the regime, not the people. Russian forces in Belarus amount to 30,000 combat troops and include elite units, fighter jets and missile defense systems. Russian forces are stationed close to the Ukrainian border and within striking distance of Kiev. According to Svetlana Tikhanovskaya, whatever the next step of Lukashenko against Belarusian sovereignty might be, it would entail the serious consequences from ensuing sanctions. Russia has accused Ukraine of increasing number of provocations and of making aggressive moves against the breakaway self-proclaimed republics of Luhansk and Donetsk. The accusations went as far as to claim that a number of infiltrators sent by Ukraine, as Putin has called them, have been killed on Russian territory. Russian armed forces claim that they have intercepted and shot several Ukrainian saboteurs that attempted to cross the Russian border in the Rostov region. The Russian side claims that the saboteurs were sent to extract another group of Ukrainian saboteurs sent earlier, and that in the process, 2 Ukrainian armored vehicles were destroyed. We know for certain that this situation did not take place. They are staged, they never really happened. During a meeting of the Security Council of Russia, the Russian Minister of Defense accused Ukraine of preparing further provocations. We have information that Ukraine is preparing to initiate provocation in the Donbas. Members of the OSCE Special Monitoring Mission are there on the spot in Donbas, and they can see what's going on. They can see who provokes the exchange of fire, who is using heavy weapons that have been banned under the Minsk Protocol. Mr. Shoigu also stated that Ukraine is sending an increased number of troops to the Donbas region, purportedly to invade the self-proclaimed so-called People's Republics of Luhansk and Donetsk, and even invade Russia itself. Ukrainians are sending military specialists and equipment and are now ready to attack our cities. But as tensions mount, the rebel republic's authorities, in collaboration with Russia, have been evacuating large numbers of locals to the Russian Federation, many of whom have been granted Russian citizenship. The reasoning is the concern for their safety, which is supposed to be threatened by what Russia and the rebels call a Ukrainian invasion. However, internationally, the breakaway republics are considered to be a part of Ukraine's territory. The reality of the crisis in Ukraine is brutal. While the world's leaders are discussing diplomacy on the international stage, the situation is becoming increasingly dire for ordinary Ukrainians. Tomasz Grzybaczewski is on the ground in Ukraine and describes the struggles of ordinary people there. Let's have a look. I've just come to the town of Konstantinivka in Donbas, just less than 20 kilometers from the front line with Russian-backed separatists. Here, this railway goes directly to Kiev. But in the another direction, there is a last station, because further there is only a war zone, and this road is closed since the year 2013, when Russia started an aggression against Ukraine. Last night, Paris announced that President Biden and President Putin agreed to make a special summit to discuss situation over Ukraine. However, today Kremlin announced that it is premature to talk about such a summit due to the intensifying of clashes in eastern Ukraine. But from here, from Konstantinivka, this perspective of great politicians talking, of this great negotiation is so far very more important is to think how to survive next day and from which directions bombs of pro-Russian separatists can come and hit these people's houses. From the city of Konstantinivka, for TVP World, Tomasz Grzybaczewski. As the Russian army is making moves and increasing its forces around Ukraine, U.S. Secretary of State Antony Blinken spoke on the phone with Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba. One of the many topics of the conversation was the possibility of Ukrainian accession to NATO. In face of the ongoing crisis on Ukraine's borders, Dmytro Kuleba, alongside other Ukrainian diplomats, engaged in another series of talks and discussions. In an interview for the CBS 60 Minutes, Ukraine's foreign minister reinstated his position on diplomatic efforts in the Russo-Ukrainian conflict. We still see a room for diplomacy to, let's put it this way, demotivate President Putin from resorting to a large military. Kuleba was asked if there is
states straying towards the Russian demands of blocking any future Ukrainian entrance. There are some countries who send us messages, and all I can say is that, again, Ukraine is seeking membership in NATO. Constant and increasing threats posed by the Russian Federation caused the US Secretary of State to hold a call with Kuleba. Despite the troops and military material amassed by Russia near Ukrainian borders, the West is united in its response. Secretary Blinken assured me that, as it has been the case until now, no decisions about Ukraine will be taken behind Ukraine's back. As world leaders appealed for peace in Eastern Europe, both British and US intelligence issued warnings of an incoming Russian invasion. The United States authorities went so far as to say the order to attack has already been sent. Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba took part in the summit of EU foreign ministers. While EU leaders agreed on a sanctions package to be placed on Russia, they rejected Ukraine's call to impose them now instead of waiting for a possible Russian invasion. The European Union has agreed on a sanction package to be imposed on Russia in the event the country invades Ukraine during the meeting of EU foreign ministers taking place in Brussels on Monday. The meeting was attempted also by Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba. Imposing some of the sanctions, this is the message that I will convey to my colleagues today, that we believe that there are good reasons, good and legitimate reasons to impose at least some of the sanctions now to demonstrate that the European Union is not only talking the talk about sanctions, but also is walking the walk. Has, however, rejected Ukraine's call, assuring the sanction will be imposed if an invasion takes place. When the moment comes, I will call for an extraordinary meeting. We are ready to do that when the moment comes. To my colleagues today that we believe... I hope, and we are working for the moment will not come. The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, disclosed some of the details regarding the sanctions speaking to German media on Sunday evening. Russia will be cut off from international financial markets and denied access to major export goods. The sanction would also target the Nord Stream 2 pipeline. Austria has always said that Nord Stream 2 alone is not enough. It is one of many gas pipelines, and if a fierce sanction regime comes into force, if the Russian Federation links it with violent politics, then Nord Stream 2 will be affected by that just as much. It is being certified right now, and the certification would be then stopped. Meanwhile, the entire Union is closely watching the escalating situation in eastern Ukraine. I urgently call on the Russian government, the Russian president, don't play with human lives. What we have witnessed in the last 72 hours in terms of the attacks, in terms of violence, in terms of the local conflicts is really worrying. Lithuania's foreign minister has called the EU to place sanctions also on Belarus. We have to be very specific about the cost for current buildup for Belarus. We're seeing that those loopholes are in some specific sectors, namely oil and then potash. We believe that they could be as part of a sixth package. According to the latest reports, Russian forces stationed in Belarus are as close as 15 kilometers from Ukraine's border. And now, as to the most recent news, Ukrainian President Volodymyr Zeleński has announced that he has talked with Joe Biden about Vladimir Putin's appeal to the nation. Zeleński convened an emergency session of the National Security and Defense Council of Ukraine. Moreover, a call with Boris Johnson has been planned for tomorrow. And now back to the news. Russian stocks plunged to their lowest in over a year, and the ruble lost well over 2%. This followed Moscow discussing today the fate of two breakaway regions in Donetsk and Luhansk, sparking increased fear of a potential military conflict. After an extraordinary meeting of his Security Council, President Vladimir Putin said he was considering a request by two regions of eastern Ukraine held by Russian-backed separatists to be recognized as independent, a move that could give Moscow a reason to openly send troops. As a result, fears of a military conflict that would almost certainly trigger sweeping new Western sanctions against Moscow took force. Russian assets dropped their lowest since November 2020, and bond yields, which move inversely to prices, soaring to their highest since January 2016. Analysts believe that geopolitical risks in the Ukraine-Russia standoff
we're starting to have a meaningful impact on global assets. Let's be realistic. Should there be a military escalation, the West, the European Union, will impose massive sanctions against Russia, and that will hurt the Russians but also us. We will receive less gas from Russia for a while, or none at all. Economic growth rates will go down, and the stock market will definitely temporarily dive. Washington has prepared an initial package of sanctions against Russia that include barring US financial institutions from processing transactions for major Russian banks. And that's it for now, but stay tuned because there is more news and commentaries to come here on TVP World. Although NATO is a defensive alliance, its eastward enlargement dashes the hopes of the Kremlin rebuilding the Russian Empire in the lifetime of Vladimir Putin. The Russian leadership decided to seek to return NATO to its 1997 position, that is, before its expansion into Eastern and Central Europe. In December 2021, Russia advanced 2 draft treaties that contained requests for what it referred to as security guarantees, including a legally binding promise that Ukraine would not join the North Atlantic Treaty Organization, as well as a reduction in NATO troops and military hardware stationed in Eastern Europe, and threatened an unspecified military response if those demands were not met in full. NATO has rejected these requests, and the United States has warned Russia of swift and severe economic sanctions should it further invade Ukraine. In the last week of January, major Russian forces were relocated and deployed to Belarus under the guise of planned joint military exercises. Ukrainian and American officials believe that Russia's aim was to use Belarus for an attack on Ukraine from the north because of the close proximity of the Belarusian-Ukrainian border to the city of Kiev, Ukraine's capital. On the 11th of February, United States National Security Advisor Jake Sullivan, referring to unspecified intelligence in the possession of the United States government, said that while a decision to invade might not yet have been made, the attack could begin at any moment prior to the end of the Winter Olympics in Beijing, scheduled for the 20th of February. Separately, media published reports based on the information from the officials of several countries, saying that the US intelligence briefing that was provided to its allies included a specific reference to the 16th of February as a potential start date for the ground invasion that could be carried out across the border from Belarus, accompanied by cyber attacks and missile strikes. Following these announcements, the United States ordered the evacuation of most of its diplomatic staff and all military instructors in Ukraine. The United States, the United Kingdom, Japan, a number of European and other countries also urged their citizens to leave Ukraine immediately. Next day, Dutch airline KLM suspended its flights to Ukraine, while other airlines reduced their exposure to the country. In the show, we spoke numerous times about NATO unity, where member states agree to mutual defense in response to an attack by an external party. The last few months have proven this unity in the face of Russian aggression. Since its founding, the admission of new member states has increased the alliance from the original 12 countries to 30. The most recent member state to be added to NATO was North Macedonia on the 27th of March, 2020. NATO currently recognizes Bosnia and Herzegovina, Georgia, and Ukraine as aspiring members. An additional 20 countries participate in NATO's Partnership for Peace program, with 15 other countries involved in institutionalized dialogue programs. The decisive military display of the Russian armed forces failed to intimidate NATO and its leaders. This Tuesday, the President of the United States, Joe Biden, in an historic speech, confirmed that the alliance is now more united than ever. Today, I'd like to provide an update on the crisis involving Russia and Ukraine. From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy, and we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. If Russia attacks Ukraine,
It'll be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. The West is united and galvanized. Today, our NATO allies and the alliance is as unified and determined as it has ever been. And the source of our unbreakable strength continues to be the power, resilience, and universal appeal of our shared democratic values. Because this is about more than just Russia and Ukraine. It's about standing for what we believe in, for the future we want for our world, for liberty, the right of countless countries to choose their own destiny, and the right of people to determine their own futures, for the principle that a country can't change its neighbors' borders by force. That's our vision. And toward that end, I'm confident that vision, that freedom will prevail. Russia indicated that it might pursue a diplomatic solution to the crisis it has caused. On Wednesday, February 16th, NATO's ministers of defense met in Brussels with U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin. There is nothing inevitable about this looming conflict. It can still be averted. The path of diplomacy may be difficult, but it is still worth the trek. And NATO, as I said, remains sure-footed. U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin began his visit to Poland with a meeting with Minister of National Defense Mariusz Błaszczak, during which Poland had confirmed the purchase of 250 Abrams tanks. Poland will also help to ensure a more equitable sharing of responsibilities within the alliance for our common defense. And our joint exercises in Poland and the Baltic states will continue to demonstrate our readiness to defend our easternmost allies. Wsparcie amerykańskie w tych trudnych czasach jest dowodem odpowiedzialności i niezłomnego zaangażowania w bezpieczeństwo Polski i Europy. The U.S. Secretary of Defense also met with President Andrzej Duda. The conversation was classified. Then Lloyd Austin went to Powicz in Greater Poland, where he visited American soldiers. I want to thank you for your sacrifices, for your commitment, for your professionalism. I am proud of all of you, and it's great to see you. In January 2022, NATO member nations began to provide military aid to Ukraine. On the 22nd of January, the first United States shipment of some 90 tons of lethal weapons arrived to Ukraine with Javelin anti-tank missiles, anti-armor artillery, heavy machine guns, small arms and ammunition, secure radio systems, medical equipment and spare parts. The Biden administration also allowed Lithuania, Latvia and Estonia to transfer American-made equipment to Ukraine, such as anti-tank missiles and Stinger air defense systems. Poland supplied significant quantities of light ammunition, artillery shells, light mortar systems, reconnaissance drones, and the brand new latest generation Piorun surface-to-air missiles. The Dutch and Spanish governments also deployed forces to the region in support of NATO. On the 20th of January, Spanish Defense Minister Margarita Robles announced that the Spanish Navy was being deployed to the Black Sea. Meteoro's ship, acting as a minesweeper, was already en route, and the frigate Blas de Lezo departed on the 22nd of January. She also announced that the Spanish government was considering deploying the Spanish Air Force to Bulgaria. 4 Eurofighters were deployed on the 12th of February.
The Netherlands said it would send 2 F-35s to Bulgaria as part of NATO's expanded air surveillance mission. On the 5th of February, the first of 2,000 newly deployed United States soldiers to Europe arrived in Germany and Poland as part of the United States' attempt to bolster NATO's eastern flank as Russia deployed more forces along Ukraine's border. On the 7th of February, Prime Minister Boris Johnson said the United Kingdom would not flinch as he prepared to deploy Royal Marines, RAF aircraft and the Royal Navy warships to Eastern Europe. On the 11th of February, the United States announced an additional deployment of 3,000 troops to Poland and sent F-35 jets to Romania. We've just entered the headquarters of the 18th Mechanized Division here in Tiraspol, and the first thing that strikes you are these marvellous pictures. Captain Novak, where did these pictures come from? These local people sent to us to support us and our job. Excellent. Well, maybe we can talk more about your job. Yes, of course. Let's go. Thank you very much. We're at the Task Force headquarters of the 18th Mechanized Division, and I'm joined by Captain Pavel Novak. Captain Novak, thank you very much for making your time available. And could you just say a few words about what is the 18th Mechanized Division in a general sense? The main task of the 18th Division is to protect the eastern border of Poland, and that's what we're preparing for. Last year, the division passed the certification process and is ready for action. How many soldiers do you have committed to your section of the border? We have 2,500 soldiers who secure the border. We have all the functionality from logistics to reconnaissance and unmanned aerial vehicles. Altogether, we form a group that secures the border. And what sort of equipment have you brought with you from your headquarters? We have unmanned aerial vehicles, we have reconnaissance soldiers, but I can't say what equipment they use. We also have the 25th Air Cavalry Brigade and the Air Force. This is a very large-scale operation, and I feel like we're getting the job done. Mamy również siły powietrzne, dlatego to jest operacja na dużą skalę i jestem przekonany, że realizujemy jak najlepiej te zadania. And the operation here at the border has been going on since the autumn. Would you say that the threat with which you're dealing has changed in that time? Największym zagrożeniem stało się, kiedy The biggest threat came when temperatures dropped below freezing and the river froze. This made it easier for migrants to cross the border. We lost a natural barrier and then we secured that with engineered dams. We put up certain elements and now the whole border is secure. elementy i cała granica jest na chwilę obecną zabezpieczona. Of course, you're trained as combat soldiers. How has it affected your soldiers to be dealing with essentially a sort of hybrid, or we might even say civilian type threat? Przechodzimy specjalne szkolenia również. We undergo special training also to fight in such situations. As the Army, we support the border guard here, with whom we cooperate very closely. Our soldiers are prepared for this service. We were on the border anyway. Jak Państwo byli na granicy, był Pan na granicy. Yes, we were at the border earlier today, and we saw some of your soldiers in action. How much time do soldiers spend at the border, and how much time do they spend back at their unit, for example? Żołnierze spędzają na granicy. Soldiers spend 2 weeks on the border, after which there's a rotation. Depending on various factors, new arrivals to the units are there a maximum of 2 weeks, and then have a month or 2 months off. Tygodnie mają miesiąc, 2 tygodnie wolnego, w zależności w jednostce, w zależności od danej sytuacji. We were at the border earlier, and we saw the new fence and the new razor wire. Was that something that the 18th Mechanized Division were responsible for? Tak, to nasze pododdziały. Yes, the fence and security was developed by our engineering subdivisions in cooperation with the Estonian Army. Oczywiście współpracowały też z nami te wojska estońskie.
here we have it, a land border patrolled by the 18th Mechanized Division. You can see behind me the little border post, the lights, very important for enhancing patrol capability in darkness. To my left, the new razor wire fence. And of course, this is the fence, which is going to be replaced by a more permanent structure with state-of-the-art electronic surveillance capability. That's what's required these days. And at the moment, before they have that, we're reliant on the brave men and women of the security forces who are patrolling this border night and day to protect not only the Polish border, but let's remember, this is the eastern border of NATO and the European Union. So they're doing a work not just for Poland, very important, but work for the whole of Europe, keeping the country secure. In all weathers, you can see now we've got a bit of rain, we've got some wind. But that's it, it's a 24-hour operation, and it's being very well done, and we should be very grateful. A grand display of fireworks over the Bird's Nest Stadium in Beijing marked the closing ceremony of the 2022 Winter Olympics. Some 2,900 athletes competed in 109 events, but most viewers will only remember Kamila Valieva and Nadja for her performance. The 15-year-old Russian figure skater was only informed about testing positive for trimethazidine after participating in team competition and 2 months after taking the test. In the ensuing media storm, teen athlete became the scapegoat in a broader discussion of anti-doping regulations. When I afterwards saw how she was received by her closest entourage, with such a, what appeared to be a tremendous coldness, it was chilling. Russia has been excluded from participating in international sporting events due to doping scandals in the past. Because of that, Russian athletes were competing in this year's games as the Russian Olympic Committee. Despite these complications, they managed to come with 32 medals. This year's Winter Olympics, however, were absolutely dominated by Norway, with 16 gold and 37 medals in total. In face of the recent joint drills of Belarusian and Russian army, Baltic states worry whether Russian expansion ambitions will end on Ukraine. Lithuanian foreign minister acknowledged what he perceived were mistakes in dealing with the Belarusian regime. We have to be very specific about the cost for current buildup for Belarus. The very low-hanging fruit is the loopholes that were left after the 4th and 5th sanction packages imposed by European Union. Despite NATO bolstering its eastern flank, Lithuania, Latvia and Estonia appealed to the Western leaders for an increased presence of NATO troops in these countries. I have to say this, that we believe, all 3 Baltic states, that a reinforcement of eastern flank is crucially needed, and we expect that to be noted by our NATO allies. The Baltic states have justifiable reasons to be wary of the number of Russian troops on Belarusian territory. Since there are notable Russian-speaking minorities in all 3 countries, authorities believe Russia could use it as a pretext to attack, as they did in Crimea and Donbas regions. Amidst rising tensions surrounding Ukraine, Russian President held a special meeting with his ministers. Despite massive number of Russian troops stationing on Ukraine's borders, Vladimir Putin still views the NATO states as a security threat to his country. If Russia faces the danger of Ukraine joining NATO, a threat for our country will increase substantially. President Putin also added that Ukraine's accession to NATO would be just the beginning of the alliance expanding. So what is the answer to my question? Why did you do it? Under US pressure. That is the answer. So if they made one step under US pressure, what are the guarantees that they will not do another? Despite major tensions between Washington and Moscow, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is set to meet the US Secretary of State Anthony Blinken. During a meeting of EU foreign ministers taking place in Brussels on Monday, EU ministers agreed on a sanctions package aimed at Russia. The meeting was attended by Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba. Imposing some of the sanctions, this is the message that I will convey to my colleagues today, that we believe that there are good and legitimate reasons to impose at least some of the sanctions now.
However, the Union has rejected Ukraine's call to impose the sanctions now. When the moment comes, I will call for an extraordinary meeting. We are ready to do that when the moment comes. And I hope, and we are working for the moment, will not come. The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, disclosed some details regarding the sanctions on Sunday evening. If Russia invades Ukraine, it would be cut off from international financial markets and denied access to major export goods. In face of the ethnic conflicts in Bosnia, the EU High Representative for Foreign Affairs appealed to the EU foreign ministers to stop the crisis, which he declared as critical. As part of its agenda, the autonomous Serb Republic voted to form a separate body, the aim of which is to choose and admit prosecutors and judges. This decision ultimately pulled the region from the Bosnian judicial system. Don't dismiss the importance of what is happening in Bosnia and Herzegovina. It's going to take an important part of our meeting today, because the nationalist and separatist rhetoric is increasing in Bosnia and Herzegovina and jeopardizing the stability and even the integrity of the country. And the ministers have to take decisions about how to stop these dynamics in Bosnia and Herzegovina and to avoid that the country can fall apart in pieces. This is a critical situation, and the ministers will have to take some decisions about it. Despite efforts undertaken by the authorities of Bosnia and Herzegovina, Bosnian Serbs have maintained their separatist rhetoric. Their supposed goal is to secede from Bosnia and join Serbia. Yes, the development we see is extremely worrisome. One thing is for us a clear red line. The integrity of Bosnia and Herzegovina is not at the disposal. And we have to be very careful that Bosnia and Herzegovina and the Balkans as such don't become a playground for actors outside the European Union, outside Europe. The Balkan region has been plagued by conflicts for many years. Ever since the tragic events of the civil war of the 1990s that resulted in a dissolution of Yugoslavia, ethnic clashes have been prevalent in the region. Russian armed forces claim that they have intercepted and shot several Ukrainian saboteurs that attempted to cross the Russian border in the Rostov region. The Russian side claims that the saboteurs were sent to extract another group of Ukrainian saboteurs sent earlier, and that in the process, 2 Ukrainian armored vehicles were destroyed. We know for certain that this situation did not take place. They are staged, they never really happened. During a meeting of the Security Council of Russia, the Russian Minister of Defense accused Ukraine of preparing further provocations. We have information that Ukraine is preparing to initiate provocation in the Donbass. Members of the OSCE Special Monitoring Mission are there on the spot in Donbass, and they can see what's going on. They can see who provokes the exchange of fire, who is using heavy weapons that have been banned under the Minsk Protocol. Mr. Shoigu also stated that Ukraine is sending an increased number of troops to the Donbass region, purportedly to invade the self-proclaimed so-called People's Republics of Luhansk and Donetsk, and even invade Russia itself. Ukrainians are sending military specialists and equipment and are now ready to attack our cities. But as tensions mount, the rebel republic's authorities, in collaboration with Russia, have been evacuating large numbers of locals to the Russian Federation, many of whom have been granted Russian citizenship. The reasoning is the concern for their safety, which is supposed to be threatened by what Russia and the rebels call a Ukrainian invasion. However, internationally, the breakaway republics are considered to be a part of Ukraine's territory. Hello, and a very warm welcome to Business Arena. My name is Ashim Kumar, and let's see what we have in store for you today. Severe financial sanctions against Russia. Trump returns to social media. A technological breakthrough by Rolls-Royce in Hungary. And a return to free market principles is called for by a new heritage report. Thanks for joining me. In the chat box, David Kennedy talks to Piotr Matis about the effects of the European crisis on Central European markets. To fresh comments from Russian officials.
Sanctions planned against Russia may include stopping US financial institutions from processing transactions by major Russian banks, according to Reuters. However, the details of sanctions on correspondent banking relationships, which enable international payments, are not finalized. Here's more. Other banking restrictions have been touted for a while, including exclusions from SWIFT, a communications system between banks which speeds up confirmation of transactions. However, plans to cut correspondent banking ties in the event of an invasion is something new in the US armory and not yet officially decided. Alluding to the sanctions on Sunday, Vice President Kamala Harris was forthright. These are some of the greatest sanctions, if not the strongest, that we've ever issued. As I articulated yesterday, it is directed at institutions, in particular financial institutions and individuals, and it will exact absolute harm for the Russian economy and their government. Another measure, which is at the disposal of the US authorities, according to Reuters, is placing oligarchs close to the Kremlin on the list of specially designated nationalists. This would make it impossible for those named to do anything via US banks, and if they had assets in the US, they could be frozen. Russian financial institutions which might be affected by sanctions include VTB Bank, Sberbank, VEB and Gazprom Bank. After a year of absence from social media, former US President Donald Trump signaled his return to internet discussion with the launch of the Truth social app on the Apple App Store on Sunday evening. Demand for downloads of the app was so great that some of those registering were placed on a waiting list. The former president's accounts on Twitter and other social media were closed down after the storming of the US Congress on the 6th of January last year. Follow the Truth. That's the byline of Donald Trump's much vaunted new social media site, which debuted on the Apple Store on Sunday. Platform promises to provide a free, open and honest global conversation without discriminating against political ideology. And who better to produce the first post than the former US president himself, giving a feeling of foreboding of what is to come. Of course, to create more of a PR echo out of the first post on Truth Social, a picture of it was tweeted on rival platform Twitter, not by Donald Trump, who is banned from the platform, but by his son Donald Trump Jr. The space that Truth is entering is a crowded one, with Twitter being the main player ahead of its closest rivals Gab Mastodon, Diaspora and GNU among others. It is not clear how the platform will deal with the issues which have dogged other social media platforms and garnered the ire of legislators in the US and Europe, such as the propagation of hate speech or terrorism. For many years they failed to react, and then in a knee-jerk reaction ended up banning Trump himself when he was still officially president, blaming him for inciting the crowds to storm the Congress on January 6th last year. Meanwhile, Trump supporters pointed out the same platforms failed to take action over terrorist groups. The Trump Media and Technology Group secured $1 billion of funding before going public by using an SPAC or Special Purpose Acquisition Company in December. They then plan to merge with blank check company Digital World Acquisitions Corp, set up by investor Patrick Orlando. At the time, Trump was quoted saying, "As our balance sheets expand, TMTG will be a stronger position to fight back against the tyranny of big tech." Hybrid cars are commonplace on our streets today. However, Tecnam Aircraft of Italy claim to have produced the first hybrid aircraft. The H3PS aircraft is a result of pan-European cooperation, also including Rolls-Royce Hungary and the Austrian engine manufacturer Rotax. Energy savings of up to 20% are possible using the H3PS hybrid electric propulsion system compared to a traditional internal combustion engine of the same size, according to airportal.hu. The plane has a parallel hybrid electric driveline which is useful in decreasing fuel consumption and increasing the range of the aircraft. Savings of that kind are essential in a sector under fire because of its carbon footprint. According to transportenvironment.org, a 1-hour flight on a private jet can emit some 2 tons of carbon dioxide. The Hungarian input to the plane is in the form of the Rolls-Royce engines.
Rolls-Royce Hungary developed a 30 kilowatt installation that works both as a motor and a generator at the same time. According to Daily News Hungary, when the plane has reached a certain height, the generator reloads the battery. The British company acquired the internal startup e-aircraft from technology group Siemens in 2019, which operates in Germany, the UK, Singapore and Hungary. The Rolls-Royce website says the company is committed to reaching carbon neutrality by 2050 by introducing new product lines. Countries that have higher levels of economic freedom outperform others in terms of prosperity. This is the main and perhaps unsurprising conclusion of the Heritage Foundation's annual analysis of economic freedoms. This year, they have also concluded that the fiscal health of economies around the world has been affected by higher government spending during the pandemic. They call for a return to free market principles to correct the world's economy. Here's some more on that story. The Heritage Foundation Freedom List measures economic governance across 177 countries for the past 25 years. The foundation most values limited government and countries which offer the greatest freedoms for free enterprise. The countries which top the ranking this year include Switzerland, Singapore, Ireland and Luxembourg, so countries which traditionally offer a low tax regime to foreign capital and make the registration of companies simple. The UK has dropped out of the top 10 this year, mostly because of new restrictions imposed by its new status outside the EU. Meanwhile, the United States ranks 24th in the category of mostly free. In Central Europe, the highest scoring country was Estonia, which ranked as 7th in the Heritage Freedom table. At the other end of the scale was Montenegro, which dropped down 103 places to the most not free ranking. Croatia made a good showing, rising 34 places this year to 45th. Poland has gained some ground in this year's ranking at number 39 in the world and is rated by Heritage as moderately free. Now it's time for our quickfire round where we look at diversity in the Israeli tech sector. Following CFO Ruth Porat's arrival in Israel, Google has announced they will be investing $25 million over the next 5 years in a skilling initiative for Israel's underrepresented groups, which include women, Arab citizens, ultra-Orthodox Jews and residents of the geographic periphery. This program aims to bring diversification into the Israeli tech sector and aims to raise the overall workforce in it by 5%. The program follows the entry of Google Pay into the Israeli market in December, with local analysis say provide major competition for Israeli banks, since 70% of the country's mobile users have Android phones. After 3.5 weeks of enforced online learning, primary and secondary school students from 11 Polish regions returned on Monday to full-time schooling. However, for many, the lockdown overlapped with the winter break. The lockdown has led to a 54% reduction in the number of COVID cases, down more than 26,000 since the peak. This year, the winter holidays in Poland have been divided into 3 two-week periods, unlike last year, where the whole country was held to one date. Compared to 2020, there was a 108% increase in inquiries for accommodation for holiday trips, according to Katarzyna Stępień from accommodation website nocowania.pl. Several suspicious customers were listed among Credit Suisse bank account holders whose details were leaked on Sunday and published by media outlets worldwide. Over 18,000 accounts, which were held in the bank from the 1940s up to 2010, are worth over $100 billion. The Swiss bank has been accused of having clients who are human rights abusers and businessmen who had been placed under sanctions. Credit Suisse has denied these accusations, explaining that they are based on outdated information, which was taken out of context or chosen selectively, and 90% of accounts are inactive today or in the process of closing. Now it's time for Chatbox with our very own David Kennedy. And in the chat box today, giving us some insight into how the markets are reacting to the crisis in Ukraine, I am joined by Piotr Matis of InTouch Capital Markets. Thanks for joining me. Hello, David, and it's great to be on the show. Now, Piotr, there's a lot of volatility at the moment. Looking, for example, at the zloty, you can see
one day it goes up against the dollar, the next day it goes down. Is there a kind of a flight to a certain extent from emerging markets at the moment? The Polish zloty and all other currencies are driven by headlines on Ukraine. This is what sets the tone. Currencies react to fresh comments from Russian officials, and we actually started today's session on firm footing. The zloty was trading higher against the euro and the dollar in the early hours of trading, and then optimism started to fade when the Kremlin said first that no concrete details on a potential meeting between President Biden and President Putin. And perhaps the most important news today is that President Putin chaired the meeting of Security Council. And during that meeting, the main topic was whether Russia should recognize Donetsk and Luhansk Republic as independent states. Right. So this is what caused markets to sell off in the afternoon. Now, looking forward at these markets, there's always a certain tendency also to price certain outcomes in. Do the markets simply not know what's going to happen at the moment as well? You're absolutely right. One of the most tricky things for markets is to assess and correctly priced in geopolitical risk. It's far more easier to assess what a central bank can do, what the NBP can do in terms of raising interest rates, the ECB, the Fed, and other major central banks. But when it comes to geopolitical risk, markets are struggling, and we are seeing that right now as markets are volatile, as I mentioned, reacting to new comments from Western officials, from Russian officials on Ukraine. Only a few weeks ago, the markets were they had relatively high conviction that Russia will not invade Ukraine. But I think that this conviction is significantly lower right now. Now, in terms of Poland, Hungary, Czech Republic, we tend to look at these markets more on this program. Why would Poland be affected? And I mean, we don't do that much business directly with Ukraine. That's correct. Our direct exposure to Russia may not be significant, but if there's further escalation of tensions in eastern Ukraine, and should the US and the EU decide to impose sanctions on Russia, the Kremlin may respond to that and, for example, reduce gas supplies to the EU. Thankfully, the seasonal factors are turning in our favor. Essentially, there's going to be less demand for gas as spring is almost around the corner. But over a short-term period, it's reasonable to assume that gas prices would spike potentially quite significantly, and oil would probably exceed psychological level of $100 per barrel. Yes, so and when you're talking about that, that seasonality in gas exports, around the corner as well is the prospect that that Poland will have direct access to the European market, particularly to gas fields in Norway when the Baltic Pipe comes online later on this year. So it's really a small window where gas prices are desperately affecting us there. In that respect, yes, but as I already mentioned, we will be impacted by rising oil prices if the West implements sanctions on Russia.
Okay. Now, we mentioned Poland, also Hungary, because Hungary has a slightly different kind of relationship with Russia. Will they be affected in the same way? You're probably alluding to the fact that Hungarian Prime Minister Orbán secured a very good deal for his country when he recently visited President Putin in Moscow, and President Putin emphasized that Hungary will be paying well below market price for Russian gas. And that puts Hungary in a difficult situation, because it's entirely possible that within the next few weeks, Prime Minister Orbán and his government will have to decide whether to join other European countries and impose severe sanctions on Russia should Russia invade Ukraine. But at the same time, Mr. Orbán wants to have good relationship with President Putin. So it's entirely possible that Hungary will block the most severe package of sanctions that the EU may want to implement against Russia. Now, there's been a lot of talk about sanctions. Obviously, we think about the energy market. We've also mentioned in the programme the possible effect on banks, correspondent banking. But there's also the issue of secondary trading of Russian bonds. At the moment, if you are, say, for example, a US pension fund, then you can buy Russian bonds on the secondary market. And is that going to be reined in? So foreign investors have reduced their exposure to Russian assets over the past few weeks as concerns about Ukraine escalated. And the biggest risk to US investors who still hold Russian bonds is that the US may decide that they have to sell. Those investors have to sell Russian bonds. So this is quite uncomfortable situation to many foreign investors who hold Russian bonds at this stage. On the other hand, you can make an argument that there is a wide divergence between oil moving higher and Russian assets losing in value. Okay. And usually they move in tandem, but geopolitical risks cause this massive divergence. And if you have a conviction that there won't be any sanctions imposed on Russia, then the sell-off in Russian assets could be seen by you as an opportunity. But you have to have that strong conviction, and I think it will be difficult to find investors who have that conviction at the moment. Right. Well, we tend to think. We tend to think of Putin with his crystal ball and his black cat on his lap. Would the Russian sovereign funds be buying up bonds? This is a final question. I think that you have to be very brave, and I think it's very risky at this stage. The next important what markets are waiting for is for President Putin to announce, as he pledged he will do today, whether Russia is going to officially recognize Donetsk and Luhansk. Now, Piotr, I need to finish it there. That's Piotr Matis. Thanks very much for joining me. Thank you for having me. And that is all from us today on Business Arena. There's a lot more coming up on TVP World, so don't go away. Goodbye.
Hello and welcome, I'm Ela Beszway and you're watching the news on TVP World, live from Warsaw. We start with the situation in Ukraine. According to the American media, US intelligence informs of evidence that Russian troops amassed close to the border with Ukraine have already received orders to proceed with an invasion. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin has convened an unscheduled meeting of Russia's Security Council today. Amidst rising tensions surrounding Ukraine, Russian President held a special meeting with his ministers. Despite massive number of Russian troops stationing on Ukraine's borders, Vladimir Putin still views the NATO states as a security threat to his country. If Russia faces the danger of Ukraine joining NATO, a threat for our country will increase substantially. President Putin also added that Ukraine's accession to NATO would be just the beginning of the alliance expanding. So what is the answer to my question? Why did you do it? Under US pressure. That is the answer. So if they made one step under US pressure, what are the guarantees that they will not do another? Despite major tensions between Washington and Moscow, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is set to meet the US Secretary of State Antony Blinken. Russian stocks slumped as European Union leaders agreed on a sanctions package to be placed on Russia. Sanctions are also to concern the Nord Stream 2 pipeline. However, EU has rejected Ukraine's call to impose the sanctions now. During a meeting of EU foreign ministers taking place in Brussels on Monday, EU ministers agreed on a sanctions package aimed at Russia. The meeting was attended by Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba. Imposing some of the sanctions, this is the message that I will convey to my colleagues today, that we believe that there are good reasons, good and legitimate reasons to impose at least some of the sanctions now. However, the Union has rejected Ukraine's call to impose the sanctions now. When the moment comes, I will call for an extraordinary meeting. We are ready to do that when the moment comes. And I hope, and we are working for the moment, will not come. The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, disclosed some details regarding the sanctions on Sunday evening. If Russia invades Ukraine, it would be cut off from international financial markets and denied access to major export goods. As more reports are coming in about increased violations of the ceasefire, the tensions in eastern Ukraine are running high. Our reporter Tomasz Grzywaczewski is on the ground. Please take a look at his report of the situation in Ukraine's eastern parts. OC has reported around 80 violations of ceasefire in eastern Ukraine with heavy artillery. The village of Stanica Luhanska was bombarded for almost 1 hour and one soldier was wounded. In Szczastie, people were forced to hide in underground shelters to avoid heavy bombardment. So, despite the incoming talks between the foreign ministers of France, the US and Russian Federation, there are no signs of de-escalation of conflict in eastern Ukraine. Contrary to that, tension is rising here. There are also information that leaders of so-called Luhansk and Donetsk People Republic were seen in the airport in the city of Rostov-on-Don in Russia, and they are presumably going to Moscow. And when Russian and Russian-backed separatist bombs are hitting towns here in Donbass, this ongoing crisis is also hitting Ukrainian economics. The monthly costs of the crisis might reach even $2 to $3 billion. Some airplanes are right now not coming to Ukraine. There is inflation rising. There are investors who are withdrawing their money from Ukraine. So Russia is trying to bleed out Ukrainian economics. However, Ukrainian people are united to survive and to protect their homeland. Also here in Donbass, right behind my back, you can see the inscription, "One, Only and United Ukraine." From the town of Konstantinivka, for TVP World, Tomasz Grzywaczewski.
The self-proclaimed Donetsk People's Republic has recently announced a general mobilization in response to what its authorities described as heavy Ukrainian shelling. According to officials in Kiev, men from 17 years of age are subjected to the draft. What's more, on Friday, local authorities in Donetsk and Luhansk started evacuating their civilians to Russia. Following recent exchanges of fire with the Ukrainian forces, Russian-backed rebels took measures to increase their military capabilities. I call on fellow countrymen who are in reserve to come to the military commissariats. Today I signed a decree on general mobilization. I appeal to all the men of the Republic who are able to hold weapons in their hands to stand up for their families, their children, wives, mothers. According to Ukrainian officials, 17-year-old men living in rebel-controlled territories are also subject to the draft. Ukrainian Ombudsman for Human Rights Lyudmila Denisova criticized this policy, calling it a child draft. I've been serving since 2014. My father was in the infantry and I was in artillery. People living in the territories held by Russian-backed rebels have been receiving text messages urging them to register for draft and threatening criminal charges if they fail to do so. According to the Lithuanian foreign minister, reinforcement of the Eastern Front is crucially needed. Despite NATO already bolstering its eastern flank, the Baltic states appealed to the Western leaders for an increased presence of NATO troops in their countries. What's more, Lithuania demanded additional EU sanctions on Belarus for hosting Russian troops for military exercises. In face of the recent joint drills of Belarusian and Russian army, Baltic states worry whether Russian expansion ambitions will end on Ukraine. Lithuanian foreign minister acknowledged what he perceived were mistakes in dealing with the Belarusian regime. We have to be very specific about the cost for current buildup for Belarus. The very low-hanging fruit is the loopholes that were left after the fourth and fifth sanction packages imposed by European Union. Despite NATO bolstering its eastern flank, Lithuania, Latvia and Estonia appealed to the Western leaders for an increased presence of NATO troops in these countries. I have to say this, that we believe, all three Baltic states, that a reinforcement of eastern flank is crucially needed, and we expect that to be noted by our NATO allies. The Baltic states have justifiable reasons to be wary of the number of Russian troops on Belarusian territory. Since there are notable Russian-speaking minorities in all three countries, authorities believe Russia could use it as a pretext to attack, as they did in Crimea and Donbas regions. Sanctions came up many times in the meetings between Western leaders in recent weeks, as, according to many, this is the most severe form of retaliation against a possible Russian aggression. Russian oligarchs, for example, have significant assets invested in London. But with Russian money so deeply embedded in a number of industries, some say that severing economic relations can be a double-edged sword. As Russia's movements around Ukraine become increasingly concerning, Western leaders keep reiterating what would be the consequences of an open aggression. We will target Russia's financial institutions and key industries, and we will target those who are complicit and those who aid and abet this unprovoked invasion. London appears to be a critical point where applying such pressure could be particularly felt. It has earned the nickname Londongrad because of how fond Russian oligarchs are of investing their money in the city. The most prominent example is Roman Abramovich, owner of Chelsea. Buying the Premier League club has given him access to the British elites. Another billionaire, Alexander Lebedev, has bought the Evening Standard newspaper in 2009 to the same effect. A 2018 report by the Foreign Affairs Select Committee on Russian oligarch money has revealed London's pivotal role in laundering Russian money. Real estate worth nearly $2 billion has been purchased with assets from dubious sources. While changes in legislation creating more transparency in real estate transactions could curb such practices, the government has remained passive in this area. Despite numerous reports on growing Russian influence over the European politicians, legislation to counteract it has been consistently blocked. While imposing sanctions would certainly hurt those implicit in Russian hostilities, there are stakeholders in Europe who would also suffer from such measures. This presents a potential crack in the monolith the West appears to be in its relations with Russia.
The controversial Russian pipeline Nord Stream 2 has been a big point of discussion among the Western politicians during the past years. Now, as Russian Federation gathered its troops on Ukraine borders, the matter of Nord Stream 2 and the threat it poses to the European energy security has entered the agendas of the meetings between top politicians as one of the priorities. The Nord Stream 2 project has been the cause of major controversies regarding European energy security. German officials were not keen on aborting the project in an event of Russian invasion of Ukraine. However, following a discussion with US President Joe Biden, Olaf Scholz was persuaded to include the Nord Stream 2 pipeline in the proposed sanctions package. Now, a German foundation, Stiftung Klimaschutz, bought shares in another legal entity, the aim of which is to further the Nord Stream 2 construction process. The local government-backed foundation, along with local authorities, have long been Nord Stream 2 proponents. The future of the project is not yet known, but both British and American intelligence agencies foresee the Russian invasions to commence in the nearest future. 4 years have passed since Slovakian investigative journalist Jan Kuciak was murdered. At the time of his death, he was investigating tax fraud allegations against businessmen with political ties. His murder sparked a political crisis, which led to the resignation of Slovakia's prime minister and snap elections in the country. On February 21, 2018, Jan Kuciak and Martina Kusnirova were shot dead by a gunman who entered their home located in western Slovakia. Kuciak worked as an investigative journalist and at the time of his death was conducting an inquiry into tax fraud allegations levied against businessmen with political connections. The murder of the journalist and his girlfriend sparked widespread protests in Slovakia. These led to the resignation of Prime Minister Robert Fico and the snap elections, which the ruling Social Democratic Party lost. The murder trial has been long and wrapped in political controversy. While the gunman who had committed the murders has been sentenced, the guilt of people accused of ordering the killings is yet to be determined. At the time of their deaths, Jan Kuciak and Martina Kusnirova were both 27 years old. And now let's move to the world of sports. The 2022 Winter Olympics in Beijing have ended. The event was burdened with many distractions, with sports seemingly overshadowed by controversies sparked by politics and the doping scandal. A grand display of fireworks over the Bird's Nest Stadium in Beijing marked the closing ceremony of the 2022 Winter Olympics. Some 2,900 athletes competed in 109 events, but most viewers will only remember Kamila Valieva and Nadja for her performance. The 15-year-old Russian figure skater was only informed about testing positive for trimethazidine after participating in team competition and 2 months after taking the test. In the ensuing media storm, teen athlete became the scapegoat in a broader discussion of anti-doping regulations. When I afterwards saw how she was received by her closest entourage with such a, what appeared to be a tremendous coldness, it was chilling. Russia has been excluded from participating in international sporting events due to doping scandals in the past. Because of that, Russian athletes were competing in this year's games as the Russian Olympic Committee. Despite these complications, they managed to come with 32 medals. This year's Winter Olympics, however, were absolutely dominated by Norway, with 16 gold and 37 medals in total. And that's it for now, but stay tuned. We'll be back with more news at the top of the hour. Hello, welcome to Poland in the News. My name is Anna Jabłońska and let's take a look at the latest headlines. More US soldiers in Poland. Government aid for windstorm victims. Polish magical voice in Eurovision Song Contest finals. Poland has convened an extraordinary meeting of the Permanent Council of the Organization for Security and Cooperation in Europe to discuss what steps should be taken in relation to the recent events in Ukraine. Among other meetings, also EU Foreign Ministers' Summit took place in Brussels on Monday, and Poland was represented by Zbigniew Rau, who is also OSCE chairman in office.
Poland, just like the rest of the Western world, does not cease to take necessary steps in order to find a diplomatic solution to the threat of the Russian invasion of Ukraine in the coming days. Events taking place in the east of Ukraine are just a prelude to a larger military operation. Talks are currently taking place on a multitude of different political fronts. On Monday, Poland has called for an extraordinary meeting of the Permanent Council of the OSCE to discuss the steps which should be taken in relation to the recent developments in Ukraine. For days, we have warned that the dialogue with Moscow did not bring any viable results. As the Polish Ministry of Foreign Affairs, we have voiced our concern that Russia is trying to camouflage the goals of their current political actions. According to Przydacz, Russia is returning to its old Soviet ways, reverting to provocations followed by victim blaming. The possible escalation is most probable, but what is even more possible is an attempt to provoke a reaction, an old Soviet method of blaming the victim, in this case, Ukraine. On Monday, a meeting of EU foreign ministers took place in Brussels. During the meeting, another decision was made, namely more sanctions in case of further violations of Ukrainian territorial integrity. 5 of the people who will be subject to those sanctions were involved in the preparations for the elections for the National Duma, the lower house of the Russian parliament in Crimea in 2021. As many diplomatic tools as one could imagine should be mobilized. Summits, meetings at the level of ministers, at the level of leaders, whatever format, whatever way of talking and sitting at the table and trying to avoid the war is badly needed, and we will support anything that can make diplomatic conversations the best way, the only way to look for a solution to the crisis. In Brussels, Polish Foreign Affairs Minister Zbigniew Rau represented Poland. The foreign ministers of EU member states also met with Ukrainian head of diplomacy Dmytro Kuleba. Ministers discussed the latest reports from Ukraine, where Russian-backed Donbas militants are firing at civil targets. The head of EU diplomacy, Josep Borrell, published a statement on behalf of the 27 member states over the weekend. The EU condemns the use of heavy weaponry and indiscriminate shelling of civilian areas. No grounds for allegation coming from the non-governmental control areas of Donetsk and Luhansk region of a possible Ukrainian attack. We urge Russia to de-escalate. Monday's ministerial meeting was also the final one of 5-week exercises issued in response to a cyber attack on the European Union. They were primarily initiated by recent actions of Russia. Little is known about the exercises themselves due to protective clauses which they are subject to. The head of Polish diplomacy will meet with NATO Secretary General Jens Stoltenberg on Tuesday. In the meantime, Polish President Andrzej Duda met at the Belvedere Presidential Palace with a delegation of U.S. senators. The main subject of their meeting was Ukrainian territorial integrity in face of a looming crisis. 4,700 additional American soldiers are already in Poland. They are stationed in the southeastern part of the country, and in the event of Russian aggression against Ukraine, they are to help evacuate U.S. citizens. Aside from providing military aid from allies, Poland is purchasing state-of-the-art equipment and increasing the financing of the army. Over the past 2 weeks, about 50 large transport planes have landed at the Jasionka airport near Rzeszów. Currently, almost 10,000 American soldiers are stationed in Poland. In addition to the 5,000 soldiers who are stationed in our country, we also have almost another 5,000 soldiers who were quickly transferred to Poland. They are stationed in the southeastern part of the country. They are to help their fellow citizens to evacuate from Ukraine, but also to effectively strengthen NATO's eastern flank. Hence the heavy equipment, including Humvee cars and Black Hawk and Chinook helicopters. The United States is taking over the leadership right in front of our eyes. And whether this leadership will persist or not, we need such a strong reaction and such strong support. 250 of the American tanks called Abrams in the most modern version will soon be used by the Polish army. Purchases are part of the modernization of Polish armed forces that has been taking place for several years now. This is important for security in Poland, but also on the entire eastern flank of the North Atlantic Alliance. The purchase of Abrams is just one of the points on the ever longer shopping list of the Polish army. It will soon have 300,000 soldiers with an arsenal of 5th-generation F-35 fighters, HIMARS rocket launchers, or the Patriot air defense system.
Looking at our needs and what is happening beyond our eastern borders, there is a danger from Russia. We must accelerate the modernization process and purchase more of this equipment, and we need to do it faster. According to the draft law on defense of the homeland prepared by the Polish Ministry of National Defense, military expenditure is to increase to 2.5% within the next 4 years. In the face of the crisis in the east, Poland constantly shows support for its eastern neighbor, Ukraine. More supplies of weapons are planned to help fend off a possible attack by Russia. Besides military help, there are other gestures of solidarity. Take a look. Such gestures of support are sent to Ukraine from all over Europe. The action of solidarity with Ukraine was organized, among others, in Krakow and Warsaw. Hundreds of people were protesting against Russian aggression. Many Ukrainians living in Poland were among the participants of the initiative. Does it make sense to go back to Ukraine? Are you thinking about coming back right now? Not right now. At the same time, my parents stayed there but told me not to come back, and I will not come back. Petro Kormilo also left his family in Ukraine. He has been living in Poland for years. He feels safe here. It is one of the EU countries that support us the most, and not only now. Poland has always supported us and is our ambassador in the EU. For years, Poland has also been the ambassador of Ukraine in NATO. For the safety of all of us today, this support of Ukraine is important, and we should do it even more intensively. Therefore, nearly 40 trucks with humanitarian aid, weapons, and military equipment have arrived in Kiev from Poland. The Polish government has announced the possibility of sending further supplies of weapons to Ukraine. The crisis has shown that Poland is a much-needed partner for the US because in this part of Europe we are an important link for both the EU and NATO. Poland has guaranteed itself the supply of modern weapons from the United States. The purchase was possible due to good relations between the two countries. And now more news from and about Poland. Unfortunately, since last week, Europe has been struggling with weather anomalies. The windstorms, which were unusual in Poland, appear more often and sweep away everything that they encounter on their way. That is why the Polish government announced a financial program for the victims of the windstorms. This is what the weekend with weather anomalies in Poland looked like. In the forest near the town of Chojna in the Zachodniopomorskie province, the wind broke a lot of thick trees. All over Poland, firefighters received a record high number of calls. Thousands of damaged roofs, broken tractions, households cut off from electricity. These are the effects of Storm Eunice. Great losses. It is a tragedy for us. Provincial governors will immediately pay funds from the reserves of the Ministry of the Interior and Administration as emergency aid. Compensation will also be provided. We do not look where the water flows and from which political party is the village mayor. We simply roll up our sleeves and help the injured. The wind was strong on Monday as well, and the Met Office issued further warnings, also about the high water levels in the Baltic Sea. Polish athletes have a chance for the 800th medal in history at the Paralympic Games. Przede wszystkim jesteście Państwo wspaniałym przykładem dla innych, że także z niepełnosprawnością. You are a great example for others. You show that also with disabilities, you can enjoy life, you can be successful, you can win both with yourself and with others by overcoming the difficulties that life brings. It's been 50 years since Poles first took part in the Paralympic Games. 8 doctors and 4 nurses have returned to Poland from Ethiopia. As part of the Giving Hands campaign, volunteers from the Wrocław hospital, at their own expense, went to Ethiopia to help victims of the domestic conflict. Doctors and nurses performed surgeries, treatments, and trained Ethiopian doctors and nurses. On Monday, a group of volunteers from the Provincial Specialist Hospital in Włocławek that flew to Ethiopia on February 11th returned to Poland. We are neither a big foundation nor a great association. Our relations are based on sympathy and trust towards people who have been involved in similar projects in Ethiopia for many years. 8 Polish doctors and 4 operating and anesthesiology nurses went to Ethiopia at their own expense as part of the Giving Hands campaign. It was initiated to help the victims of conflict free of charge.
Our colleagues who were there before told me that a smile on a patient's face and shaking their hand are the most important things that happened on a trip like this. And when such thing eventually happened, I feel good that I did it, and I am happy that I am part of this team. Ethiopia has been engulfed in a civil war for 2 years, which has already claimed many lives. In Poland, awareness of this conflict is low. It almost remains unnoticed, and yet there are people ready to help a faraway country in dire need of medical aid. Eurovision Song Contest finals will be well represented by Christian Ochman, who won the national pre-selections with the song River, and will now travel to the city of Turin to perform it during the Song Contest finals. We hope that Christian's magical voice will charm the jurors and the audience. It was the viewers who had decided. Although the jury was more inclined to pick Daria as the winner of the pre-selections, a huge number of text messages sent for the song River tipped the scales in favor of Christian Ochman, who won the highest number of points after they were added up. Overjoyed. I am so proud to be able to represent my country at the Eurovision. I want to thank all the viewers and listeners, those who believed in me. An amazing voice and fantastic live performance of the song were appreciated by many other participants taking part in the pre-selections. A really nice guy, and actually, there is something special about him and his way of being. Christian Ochman inherited his talent from his father and grandfather. This is the third generation of musicians. His grandfather was very well known. He performed at La Scala in Milan. To Turin, well, a bit off the road, but I think that the Italians will definitely take advantage of this fact and they will talk about it. His dad was also a musician of the band Roses of Europe. According to bookmakers, Poland has a chance to fight for victory. In their opinion, the Polish representative will end up on the Eurovision podium. I think that, after many years, we can finally enjoy a top place for a Polish representative in the Eurovision Song Contest, and this would improve our prestige on the international arena. It will be great. I know it will be great because this is Ochman. Ladies and gentlemen, this is one heck of a voice. Simply an outstanding voice. A voice to be known worldwide? Definitely. Watch Eurovision and keep your fingers crossed for me. Kisses. Eurovision is to begin in Turin, Italy on May the 10th. And that is all we have prepared for you today. Thank you for watching.
A grand display of fireworks over the Bird's Nest Stadium in Beijing marked the closing ceremony of the 2022 Winter Olympics. Some 2,900 athletes competed in 109 events, but most viewers will only remember Kamila Valieva and Nadja for her performance. The 15-year-old Russian figure skater was only informed about testing positive for trimethazidine after participating in team competition and 2 months after taking the test. In the ensuing media storm, teen athlete became the scapegoat in a broader discussion of anti-doping regulations. When I afterwards saw how she was received by her closest entourage with such a, what appeared to be a tremendous coldness, it was chilling. Russia has been excluded from participating in international sporting events due to doping scandals in the past. Because of that, Russian athletes were competing in this year's games as the Russian Olympic Committee. Despite these complications, they managed to come with 32 medals. This year's Winter Olympics, however, were absolutely dominated by Norway, with 16 gold and 37 medals in total. In face of the recent joint drills of Belarusian and Russian army, Baltic states worry whether Russian expansion ambitions will end on Ukraine. Lithuanian foreign minister acknowledged what he perceived were mistakes in dealing with the Belarusian regime. We have to be very specific about the cost for current buildup for Belarus. The very low-hanging fruit is the loopholes that were left after the 4th and 5th sanction packages imposed by European Union. Despite NATO bolstering its eastern flank, Lithuania, Latvia and Estonia appealed to the Western leaders for an increased presence of NATO troops in these countries. I have to say this, that we believe, all three Baltic states, that a reinforcement of eastern flank is crucially needed, and we expect that to be noted by our NATO allies. The Baltic states have justifiable reasons to be wary of the number of Russian troops on Belarusian territory. Since there are notable Russian-speaking minorities in all three countries, authorities believe Russia could use it as a pretext to attack, as they did in Crimea and Donbas regions. Denis Pushilin has requested that the Russian Federation officially recognize Donetsk as an independent state. Dear Vladimir Vladimirovich, on behalf of the Donetsk People's Republic as an independent, democratic, legal social state. He also asked for a declaration of friendship between his state and Russia. Vladimir Putin discussed these requests during the Russian Security Council meeting. The purpose of our meeting today is to listen to our colleagues and determine our further steps in this direction, bearing in mind both the appeals of the leaders of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. The Russian president informed that a decision on the matter would be made later today. The Australian government has decided to come out of the self-imposed isolation and reopen its borders to vaccinated foreign tourists. On Monday, 50 international flights will reach the land down under, more than half of them arriving in Sydney. It's been a party out here at Sydney Airport. Everyone's celebrating. It's so great to have the international tourists back from right around the world. The hosts have all the reasons to be happy and excited for an influx of visitors. Australian tourism sector is estimated to be worth $43 billion, employing around 5% of the national workforce. It took a heavy hit during the COVID-19 pandemic, mostly due to a long series of lockdowns. Australian borders have been shut since March 2020. The country began tentatively opening up in November, allowing vaccinated international students, backpackers and skilled migrants. Just this week, 14,000 travelers are expected to arrive in Australia on the resumed international flights. The French president's press office has announced that Emmanuel Macron managed to broker a meeting between the leaders of the United States and Russia. The purpose of the summit would be to attempt to find a peaceful solution to the ongoing tensions between Russia and Ukraine. European leaders, including the Finnish foreign minister, whose country itself also borders Russia, have expressed their satisfaction over the news. President Macron's last night telephone calls, of course, are very important, and let us hope that the diplomatic work will also continue. However, in what might be seen as a blow to President Macron's status as a world leader, the Kremlin spokesperson said that for now, the talks will be held only between diplomats rather than the leaders. There's an understanding that the contacts on the level of foreign ministers will take place. We assume that this week Lavrov will possibly meet with his American colleague.
We also don't rule out contacts with Russian and French ministers. But when asked about the planned meeting of the US and Russian presidents, Mr. Peskov denied that any such plans have been made. He said such a summit is a possibility, but indicating that the French president's role as a middleman is not required. Of course, we do not rule it out. If necessary, the presidents of Russia and the US can decide on contacts at any time, in a telephone format or in person. It will be their decision. In spite of this seeming setback, European leaders expressed that meetings on any level are needed. Whatever format, whatever way of talking and sitting at the table and trying to avoid the war is badly needed, and we will support anything that can make diplomatic conversations the best way, the only way to look for a solution to the crisis. On Monday, the foreign minister of Russia further elaborated on the topic of a prospective summit, saying that Russia is ready to talk, but before the meetings in such a heated environment, we need to know how those meetings can end and what the result will be. Apparently, Russia is only interested in accepting a diplomatic resolution to the conflict if it can get what it wants from Ukraine. Tensions between Russia and Ukraine are at a boiling point. Kremlin's aggressive posturing and deployment of further forces to the border with Russia's southwestern neighbor, often under the guise of military maneuvers, indicate that unless a resolution to the conflict is found quickly, an invasion is imminent. Russian forces, which were deployed to Belarus for drills recently, will remain in the country indefinitely. Belarusian Defense Minister Viktor Krenin said that the decision was taken due to the escalation of clashes in eastern Ukraine. The Russian forces have marched into Belarus, essentially overmastered it completely in the military sense. This is now in reality the territory controlled by Russia, and of course, out of this territory, actions also against Ukraine are being planned. While NATO member states fear Russian invasion of the Ukraine, Belarusian government assures that this will not happen. Our country isn't helping Russia to capture Ukraine, and Russia doesn't want to capture Ukraine. We don't need a war in Belarus or in Russia. We, Slavs, don't need war. We have had enough of war. We still remember World War II. Satellite images show that Russian forces in Belarus are now stationed as little as 15 kilometers from the border with Ukraine. Additionally, the troops and vehicles are now stationed on farms, in forests and industrial areas. Maxar, the company which took the photos, says this represents a change in the deployment patterns of these units. Ukraine responds to these developments by trying to strengthen its military capability with the help of EU and NATO countries. We reached an agreement with the EU in principle that the European Union will roll out advisory training military mission in Ukraine. These are not combat forces, this is a new element in the cooperation between Ukraine and the European Union. Facing the threat of Russian invasion, thousands of Ukrainians have joined second-line paramilitary formation in recent weeks. These units are inexperienced and in need of personal training. I want Ukraine to win this and to become independent from any other influence, and we have our own path. Both sides of the standoff are reinforcing their military in what might be the most dangerous. The autonomous Serb Republic voted to form a separate body, the aim of which is to choose and admit prosecutors and judges. This decision ultimately pulled the region from the Bosnian judicial system. Don't dismiss the importance of what is happening in Bosnia and Herzegovina. It's going to take an important part of our meeting today, because the nationalist and separatist rhetoric is increasing in Bosnia and Herzegovina and jeopardizing the stability and even the integrity of the country. And the ministers have to take decisions about how to stop these dynamics in Bosnia and Herzegovina and to avoid that the country can fall apart in pieces. This is a critical situation, and the ministers will have to take some decisions about it. Despite efforts undertaken by the authorities of Bosnia and Herzegovina, Bosnian Serbs have maintained their separatist rhetoric. Their supposed goal is to secede from Bosnia and join Serbia. Yes, the development we see is extremely worrisome.
One thing is for us a clear red line. The integrity of Bosnia-Herzegovina is not at the disposal. And we have to be very careful that Bosnia-Herzegovina and the Balkans as such don't become a playground for actors outside the European Union, outside Europe. The Balkan region has been plagued by conflicts for many years. Ever since the tragic events of the civil war of the 1990s that resulted in a dissolution of Yugoslavia, ethnic clashes have been prevalent in the region. Hello, I'm Maciej Mikos. Welcome on board the Eastern Express. In today's episode, we focus on the diplomatic standoff between the West and Russia regarding Ukraine. More in our report. Ukraine remains under attack by Russian and separatists from the Donbas region. Ukraine is being provoked to respond with military force. While evacuation from the Donbas to the Rostov region in Russia took thousands out of the country, all indicators point to an imminent invasion of Ukraine, at least according to U.S. Secretary of State Antony Blinken. As President Biden said the other night, everything we're seeing tells us that the decision we believe President Putin has made to invade is moving forward. The U.S. talks a big game about swift and decisive response to a full-scale invasion. But what if such a response is still delayed? Donetsk and Luhansk have been heavily shelled over the week, while the country's ministries and bank institutions are coming under cyber attacks almost daily. How long will Putin be allowed to boil the frog in Ukraine? First of all, it's not acceptable, and it's one of the things that we've talked about in some detail with allies and partners this weekend. That is a scenario by which Russia just keeps things at a low or medium boil, and there will be a response to that too. Mr. Blinken reflected the views of President Joe Biden and certain allies. Mr. Blinken also stated unequivocally that the sovereignty of Ukraine's contested territories, such as Crimea, was not up for debate. When asked if giving up such territories to Russia may be a way to break the diplomatic impasse, he replied with a firm no. President Vladimir Putin wants a guarantee that Ukraine will never join NATO. His saber-rattling, however, has resulted in the very thing he was attempting to avoid: additional NATO and US soldiers in Eastern Europe. In an interview for 60 Minutes, Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba was asked whether Kiev experienced any pressure to drop their Euro-Atlantic ambitions. There are some countries who send us messages, and all I can say is that, again, Ukraine is seeking membership in NATO. Last-minute diplomacy efforts continue as the world, hoping for peace, braces for the worst. Joining us to shed more light on the issue is Dr. Witold Rodkiewicz from the Center for Eastern Studies. Thank you for accepting our invitation. Thank you for having me. It's a pleasure. So after a flurry of diplomatic efforts over the weekend, the situation around Ukraine doesn't seem to calm down. Now, will Russians attack Ukraine, as we've been informed by the United States, despite the alleged willingness to continue negotiations with the West? I think now the situation is a bit clear, because just a moment ago the Russian TV presented the recording from the meeting of the Russian Security Council, National Security Council,
where the deliberations seems to point in direction of formal recognition of independence of the two so-called republics of Donetsk and Luhansk. That would mean that the Russian side would be willing to sacrifice, as it were, the Minsk agreements, which were the kind of presented the greatest danger for the Ukrainian independence. Without Minsk agreements, basically we are dealing with a situation which might be called a tough divorce. So the Russians are going to claim Donetsk, Luhansk and Crimea, and they will not have a formal mechanism and treaty that would allow it to pressure Ukraine to make fundamental changes in their constitutional structure, in their foreign policy, and in the end to create a situation in which Russia would have a permanent, legally based instrument for subordinating the Ukrainian state. This was the worst scenario that was implicit in the Minsk agreements. If the Russians recognize the independence of the republics, by definition the Minsk agreements should be seen as cancelled. So we'll have just a situation similar to the one that we have in Georgia since 2008, where we have Georgia on one hand and these two statelets, South Ossetia and Abkhazia, which are nominally independent, but that is not, the Russians are not trying to use them, and they don't have any way to, apart from the normal ways being economic pressure, things like that, but this very dangerous situation, legal situation, the Russians claimed, for example, that since this was accepted by the Security Council resolution, this has the status of international law, and so on and so on. So this was the most dangerous scenario. With this off the table, I think the situation is more likely to be settled in some way that is, in a way, it's a formula for the Russians to save their face. It's a face-saving formula for the Russians. They will take the republics, but they will. I don't think they will give up on pressure on Ukraine. But this idea that you can sort of directly subordinate it using this as a tool is probably off the table. Yes, but what would be the consequences in terms of Ukraine's accessing NATO? Because, well, I guess so that if Ukraine also agrees on accepting these two rebel republics as independent states and, well, give away Crimea, well, I know it's all a bit science fiction for the time being, but if it does, could it finally join NATO as a state which has safe borders with its neighbors? Well, speaking theoretically, I think you're right. In theory, again, I stress in theory, if Ukraine accepts the secession, as it were, and accepts the loss of Crimea, then at least, formally speaking, the path towards NATO membership should be easier. But this is not the only reason. Why European states like France and Germany did not want to accept Ukraine. At the moment when this was really put on the agenda in 2008, there was no conflict. There was no territorial conflict between Russia and Ukraine. Nevertheless, the countries that I mentioned were opposed because they thought that this would make Russia unhappy, to put it in a very sort of undiplomatic language. So in that sense, the situation will not change. So I think Ukraine will be in a better position to think clearly about its future, and will get rid of the worst possible scenario. But I think the Russians have other ways to pressure Ukraine without the Minsk agreements. They can still, use. This is actually
quite outrageous thing that we have witnessed during the last half a year, when a member of the Security Council have used military force to threaten with its use its neighbor. This is direct violation of the UN Charter, and the international community was completely helpless to do anything about it. So this can continue. The Russians might try to do what they failed to achieve with Minsk agreements. They might try to do it with other means as well. That cannot be excluded. I see. Now, well, for the time being, we have diplomacy efforts on one hand, and speeding up preparations for war on the other. Now, but could Russians still act accordingly to the plans that were unveiled by the U.S. intelligence? Well, I think this is not the most likely. I think this is one of the scenarios that were being discussed today at the Russian Security Council was still giving a last chance, or the last chance to the West to pressure Ukraine. So there was a scenario mentioned in which President Biden would meet with President Putin, and President Putin would say, you have 2 days to make Kiev to implement the Minsk agreement. This was not, Putin hinted that this is not his preferable way to do it, but he still did not tell us what his decision is going to be. So I think this is not unlikely, but this is not likely, but I think there are other things on the table which are not going to be solved by this recognition of the republics. The entire set of demands that were presented to us in December, the 2 treaty documents, the proposals, draft documents that Russia presented to the West, and then we have the Russian response to American response, which we got, I think, on the last week, I think, if I remember correctly. So the offer to talk about this is still on the table, but so far the Russian attitude was quite strange. In other words, the Russians were saying that they are not really willing to negotiate. They were presenting us with a set of demands. They were saying, there's nothing to talk about. You have to accept it. Take it or leave it, basically. Take it or leave it. We can talk about some secondary issues, but on these 3 fundamental issues that we placed at the center of our demands, this is basically, we can only talk about the way you implement our main demands, which is a not very fruitful way to do business. And I think actually that this is really a pretext to demonstrate to the Russian population and to the world at large that the West is not willing to negotiate with Russia, and therefore Russia is whatever it does, it is justified in doing this, because its offer of negotiation has been rejected by the West, which is of course not true. But the Russians make efforts to make it look like if it were true. So in order for Vladimir Putin not to lose face, Donbas and the official recognition of Crimea as Russian would be enough? At this stage, I think this would be in a very optimistic scenario. Yes, I think that might be optimistically interpreted in this way, that this actually means this is a way to sort of get out of a very difficult situation. The Russians don't want to start a big war. They don't want to incur heavy sanctions. The Ukrainians are not willing to capitulate. So we take the 2 republics, we take Crimea, and then we can try to negotiate a kind of the rest of our demands with the West, with the Ukrainian question not being at the center of this. But being still a part of this, please remember the issues of Ukrainian
permanent neutrality or its or guarantees that NATO will not take in Ukraine are still going to be on the table. Whatever happens to the republics, and the Russians can keep half of their army mobilized around Ukraine, and can still there are all kinds of things that can be brought up as a reason for armed incursion. We saw that during the last two or 3 days when the Russians were making claims that allegedly Ukrainian artillery shells fell on the Russian territory, which is, even geographically it was not possible, because before one of the places was 50 kilometers from the Ukrainian lines. The Ukrainians don't have artillery systems that would allow them to shoot 122 millimeter artillery shells at the distance of 50 kilometers. Unfortunately, many Russians do believe these lies. Dr. Witold Rotkiewicz, Center for Eastern Studies, thank you very much for joining us today. Thank you. Thank you for having me. It's been a pleasure. Thank you for watching, and stay with us for more, as Eastern Express will be back after a short break.
Hello again, I'm Ela Beshway and you're watching the news on TVP World, live from Warsaw. And again, we start with the situation in Ukraine. According to the American media, US intelligence informs of evidence that Russian troops amassed close to the border with Ukraine have already received orders to proceed with an invasion. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin has convened an unscheduled meeting of Russia's Security Council. Amidst rising tensions surrounding Ukraine, Russian President held a special meeting with his ministers. Despite massive number of Russian troops stationing on Ukraine's borders, Vladimir Putin still views the NATO states as a security threat to his country. If Russia faces the danger of Ukraine joining NATO, a threat for our country will increase substantially. President Putin also added that Ukraine's accession to NATO would be just the beginning of the alliance expanding. So what is the answer to my question? Why did you do it? Under US pressure. That is the answer. So if they made one step under US pressure, what are the guarantees that they will not do another? Despite major tensions between Washington and Moscow, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is set to meet the US Secretary of State Antony Blinken. The leader of the self-proclaimed Donetsk People's Republic has called on Russia to recognize his state's independence from Ukraine. In response, Vladimir Putin has informed that a decision about the matter will be made later today. Denis Pushilin has requested that the Russian Federation officially recognize Donetsk as an independent state. Dear Vladimir Vladimirovich, on behalf of the entire people of Donetsk People's Republic, we ask you to recognize the Donetsk People's Republic as an independent, democratic, legal social state. He also asked for a declaration of friendship between his state and Russia. Vladimir Putin discussed these requests during the Russian Security Council meeting. The purpose of our meeting today is to listen to our colleagues and determine our further steps in this direction, bearing in mind both the appeals of the leaders of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. The Russian president informed that a decision on the matter will be made later today. Russian stocks slumped as European Union leaders agreed on a sanctions package to be placed on Russia. Sanctions are also to concern the Nord Stream 2 pipeline. However, EU has rejected Ukraine's call to impose the sanctions now. During a meeting of EU foreign ministers taking place in Brussels on Monday, EU ministers agreed on a sanctions package aimed at Russia. The meeting was attended by Ukrainian Foreign Minister Vitrysland. Using some of the sanctions, this is the message that I will convey to my colleagues. I believe that there are good reasons, good and legitimate reasons to impose at least some of the sanctions now. However, the Union has rejected Ukraine's call to impose the sanctions now. When the moment comes, I will call for an extraordinary meeting. We are ready to do that when the moment comes. And I hope, and we are working for the moment, will not come. The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, disclosed some details regarding the sanctions on Sunday evening. If Russia invades Ukraine, it would be cut off from international financial markets and denied access to major export goods. According to the Lithuanian foreign minister, reinforcement of the Eastern Front is crucially needed. Despite NATO already bolstering its eastern flank, the Baltic states appealed to the Western leaders for an increased presence of NATO troops in their countries. What's more, Lithuania demanded additional EU sanctions on Belarus for hosting Russian troops for military exercises. In face of the recent joint drills of Belarusian and Russian army, Baltic states worry whether Russian expansion ambitions will end on Ukraine. Lithuanian foreign minister acknowledged what he perceived were mistakes in dealing with the Belarusian regime. We have to be very specific about the cost for current buildup for Belarus. The very low-hanging fruit is the loopholes that were left after the fourth and fifth sanction packages imposed by European Union. Despite NATO bolstering its eastern flank, Lithuania, Latvia and Estonia appealed to the Western leaders for an increased presence of NATO troops in these countries. I have to say this, that we believe, all three Baltic states, that the reinforcement
of eastern flank is crucially needed, and we expect that to be noted by our NATO allies. The Baltic states have justifiable reasons to be wary of the number of Russian troops on Belarusian territory. Since there are notable Russian-speaking minorities in all three countries, authorities believe Russia could use it as a pretext to attack, as they did in Crimea and Donbas regions. The self-proclaimed Donetsk People's Republic has recently announced a general mobilization. According to officials in Kiev, men from 17 years of age are subjected to the draft. What's more, on Friday, local authorities in Donetsk and Luhansk started evacuating their civilians to Russia. Following recent exchanges of fire with the Ukrainian forces, Russian-backed rebels took measures to increase their military capabilities. I call on fellow countrymen who are in reserve to come to the military commissariats. Today I signed a decree on general mobilization. I appeal to all the men of the Republic who are able to hold weapons in their hands to stand up for their families, their children, wives, mothers. According to Ukrainian officials, 17-year-old men living in rebel-controlled territories are also subject to the draft. Ukrainian Ombudsman for Human Rights Lyudmila Denisova criticized this policy, calling it a child draft. I've been serving since 2014. My father was in the infantry and I was in artillery. People living in the territories held by Russian-backed rebels have been receiving text messages urging them to register for draft and threatening criminal charges if they fail to do so. As more reports are coming in about increased violations of the ceasefire, the tensions in eastern Ukraine are running high. Our reporter Tomasz Grzywaczewski is on the ground. Please take a look at his report of the situation in Ukraine's eastern parts. OC has reported around 80 violations of ceasefire in eastern Ukraine with heavy artillery. The village of Stanica Luhanska was bombarded for almost 1 hour and one soldier was wounded. In Szczastie, people were forced to hide in underground shelters to avoid heavy bombardment. So, despite the incoming talks between the foreign ministers of France, the US and Russian Federation, there are no signs of de-escalation of conflict in eastern Ukraine. Contrary to that, tension is rising here. There are also information that leaders of so-called Luhansk and Donetsk People Republic were seen in the airport in the city of Rostov-on-Don in Russia, and they are presumably going to Moscow. And when Russian and Russian-backed separatist bombs are hitting towns here in Donbas, this ongoing crisis is also hitting Ukrainian economics. The monthly costs of the crisis might reach even $2 to $3 billion. Some airplanes are right now not coming to Ukraine. There is inflation rising. There are investors who are withdrawing their money from Ukraine. So Russia is trying to bleed out Ukrainian economics. However, Ukrainian people are united to survive and to protect their homeland. Also here in Donbas, right behind my back, you can see the inscription, One, Only and United Ukraine. From the town of Konstantinivka, for TVP World, Tomasz Grzywaczewski. In recent weeks, sanctions came up many times in the meetings between Western leaders. According to many, this is the most severe form of retaliation against a possible Russian aggression. Russian oligarchs, for example, have significant assets invested in London. But with the Russian money so deeply embedded in a number of industries, some say that severing economic relations can be a double-edged sword. As Russia's movements around Ukraine become increasingly concerning, Western leaders keep reiterating what would be the consequences of an open aggression. We will target Russia's financial institutions and key industries, and we will target those who are complicit and those who aid and abet this unprovoked invasion. London appears to be a critical point where applying such pressure could be particularly felt. It has earned the nickname Londongrad because of how fond Russian oligarchs are of investing their money in the city.
The most prominent example is Roman Abramovich, owner of Chelsea. Buying the Premier League club has given him access to the British elites. Another billionaire, Alexander Lebedev, has bought the Evening Standard newspaper in 2009 to the same effect. A 2018 report by the Foreign Affairs Select Committee on Russian oligarch money has revealed London's pivotal role in laundering Russian money. Real estate worth nearly $2 billion has been purchased with assets from dubious sources. While changes in legislation creating more transparency in real estate transactions could curb such practices, the government has remained passive in this area. Despite numerous reports on growing Russian influence over the European politicians, legislation to counteract it has been consistently blocked. While imposing sanctions would certainly hurt those implicit in Russian hostilities, there are stakeholders in Europe who would also suffer from such measures. This presents a potential crack in the monolith the West appears to be in its relations with Russia. 4 years have passed since Slovakian investigative journalist Jan Kuciak was murdered. At the time of his death, he was investigating tax fraud allegations against businessmen with political ties. His murder sparked a political crisis, which led to the resignation of Slovakia's prime minister and snap elections in the country. Komentuje premier Mateusz Morawiecki i wzywa do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej w tej sprawie. Natomiast cały czas obecnie w Warszawie trwa pilne spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Więcej o reakcji polskiego rządu na decyzję i słowa Władimira Putina. Mój i państwa gość Piotr Miller, rzecznik rządu. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Zacznijmy od tego spotkania, które obecnie cały czas trwa, premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera. Jakie są szczegóły tego spotkania i jakich decyzji możemy się spodziewać? Przede wszystkim my na bieżąco monitorujemy sytuację, która ma miejsce na Ukrainie i w Rosji. Współpracujemy z naszymi sojusznikami, dlatego też otrzymujemy na bieżąco informacje wywiadowcze. Już od jakiegoś czasu widzieliśmy, że te ruchy ze strony Rosji mogą być daleko idące i dlatego właśnie dzisiaj, tuż po tym jak Władimir Putin zdecydował się na formalne uznanie części Ukrainy za niepodległe państwa, a docelowo de facto przecież za część Rosji, odbywa się to spotkanie, właśnie pilne spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest omówienie bieżącej sytuacji, jeżeli chodzi o aspekty międzynarodowe, militarne. W najbliższych godzinach również bieżące raporty z tego, co się dzieje na terenie Donbasu. Wiemy o tym, że już w tej chwili Władimir Putin poinformował, że ma być rzekoma misja stabilizacyjna. Tak naprawdę to jest element okupacji niepodległego kraju, którym jest Ukraina. I te wszystkie rzeczy powodują, że reakcja Unii Europejskiej powinna być twarda i dlatego też premier Morawiecki zwrócił się przed chwilą do przewodniczącego Rady Europejskiej o pilne zwołanie posiedzenia wszystkich szefów rządów. No właśnie mówi się dużo o sankcjach. Jakie te sankcje powinny być waszym zdaniem? Przede wszystkim powinny być już daleko idące. Niestety widzimy też, że część opinii europejskiej, niektórzy politycy próbują jeszcze tutaj te tematy rozmywać, ale szanowni państwo, my dzisiaj mamy do czynienia z aktem agresji wobec innego państwa, z uznaniem części niepodległego państwa za inne państwo, uznanie istnienia dwóch republik, które są na terenie Ukrainy, które są terenem Ukrainy. W dodatku jeszcze przed chwilą Władimir Putin ogłosił, że ma tam być przekierowane wojsko rosyjskie. To tak naprawdę jest okupacja innego kraju i to trzeba wyraźnie tłumaczyć na polu europejskim, dlatego potrzebne są twarde sankcje gospodarcze, takie, które Rosja odczuje zarówno chociażby w aspekcie finansowym, jak i geopolitycznym. Oczywiście inne sankcje są też ważne, ale te w tej chwili muszą być też odczuwalne już dla reżimu Władimira Putina, bo inaczej de facto to będzie przyzwolenie do dalszych ruchów ze strony tego kraju wobec Ukrainy, wobec zajmowania kolejnych terenów niepodległego państwa. Panie ministrze, jak ważna jest spójna reakcja Zachodu, całej Europy i całego świata w obliczu tego, co usłyszeliśmy dzisiaj? To jest niezwykle ważne, ponieważ
ponieważ powiedzmy sobie wprost, jeżeli niektóre kraje Unii Europejskiej będą próbowały się wyłamać z tej jednolitej, twardej polityki wobec Rosji, to będzie oznaczało przyzwolenie dla Władimira Putina. To te państwa wtedy wezmą odpowiedzialność za to, że niepodległe państwo zostało zaatakowane przez Rosję, bo to w tej chwili jest jedyny sposób na to, aby wspólnota międzynarodowa zareagowała. Cieszymy się, że Stany Zjednoczone jasno mówią o tym, że takie sankcje będą, bo już zapowiadały to od wielu tygodni. To samo mówi Wielka Brytania. Czas na Unię Europejską, czas na jeden głos Unii Europejskiej, ale głos twardy, bo czas na dyplomację się zakończył w momencie, kiedy Rosja właśnie ogłosiła, że de facto okupuje kolejną część Ukrainy. To, co dzisiaj usłyszeliśmy, bo oprócz decyzji o uznaniu samozwańczych republik jako niepodległe, było też orędzie Władimira Putina. Pojawiało się też tam NATO, pojawiała się Polska. Jak pan odbiera te słowa, które dzisiaj się pojawiły? To jest twardy przejaw neoimperialnej polityki Rosji. Tak naprawdę widzimy dzisiaj, co jest celem Władimira Putina. Celem Władimira Putina jest tak naprawdę powiększenie Rosji. To jest takie odnowienie właśnie neoimperialnej polityki Rosji, takiej carskiej właśnie, która zakłada swoją wielkość przez powiększenie terytorium. I Władimir Putin dzisiaj to jednoznacznie pokazał i jest to bardzo prawdopodobne, że może się zdecydować na daleko idące działania militarne również w pozostałych częściach Ukrainy. A pamiętajmy, że już zajął przecież Krym, zajął wschodnią część Ukrainy, w związku z tym w tej chwili musimy podjąć wszystkie działania, aby nie zdecydował się na dalsze kroki. Nie możemy także zapominać o zagrożeniu w cyberprzestrzeni. Jak Polska reaguje? Tutaj faktycznie ostatnie doniesienia, które odbierają nasze służby, spowodowały, że dzisiaj pan premier Morawiecki podjął decyzję o podwyższeniu o 2 stopnie alarmowe zagrożenia w cyberprzestrzeni, czyli do poziomu Charlie. To jest przedostatni poziom zagrożenia. To oznacza, że jest duże ryzyko zagrożeń w cyberprzestrzeni, ataków na infrastrukturę krytyczną, przerwania działania niektórej infrastruktury informatycznej, zagrożenia pod kątem stabilności systemów informatycznych. Dlatego też stały monitoring, wszyscy na bieżących dyżurach osobistych w miejscach infrastruktury krytycznej i ta decyzja dzisiaj zaczęła obowiązywać. Panie ministrze, czy pana zdaniem jeszcze jest miejsce, jest jeszcze przestrzeń na dyplomację, jeżeli chodzi o działania? W tej chwili to, co dzisiaj zrobił prezydent Rosji, pokazuje, że niestety działania dyplomatyczne zawiodły. Wszyscy je podejmowaliśmy, cała wspólnota międzynarodowa, wyraźne sygnały ostrzegawcze. Wszystko, co możliwe, zostało ze strony wspólnoty międzynarodowej zrobione. Natomiast Władimir Putin wykorzystuje tą dobrą wolę z naszej strony, ze strony wspólnoty międzynarodowej, wiarę w to, że da się załatwić takie sprawy działaniami dyplomatycznymi. Teraz czas na to, aby Władimir Putin zobaczył, że za łamanie prawa międzynarodowego po prostu ponosi określone konsekwencje, a tymi konsekwencjami są sankcje. Na początku naszej rozmowy mówił pan, że ten krok Władimira Putina to był krok, którego mogliśmy się spodziewać. Jakich dalszych kroków możemy się spodziewać? Jak ten konflikt może ewoluować? Niestety te dane wywiadowcze, które zbierają wszystkie służby natowskie, nasi sojusznicy, wskazują na to, że to również w wariantach tych, które przewiduje Władimir Putin, jest konflikt pełnoskalowy, czyli po prostu pełnoskalowe zaatakowanie Ukrainy. Jeszcze kilka dni temu niektórzy powątpiewali w to, ale przypomnę, że kilka tygodni temu w ogóle powątpiewano, że Władimir Putin zrobi takie kroki jak dzisiaj. W związku z tym dzisiaj jest czas, aby bić na alarm, ale z drugiej strony, aby dać jasny sygnał Władimirowi Putinowi, że to, co zrobił już dzisiaj, to jest nie do zaakceptowania, że to się spotka z konkretnymi sankcjami, a ewentualne dalsze działania to już jest absolutne naruszenie stabilności międzynarodowej. I spotyka się z konkretnymi i zdecydowanymi reakcjami. Podsumowując, reakcja Polski jest taka, żeby zwołać pilne posiedzenie i żeby jak najszybciej nałożyć sankcje. Tak, to jest wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj skierowane pismo do szefa Rady Europejskiej. Unia Europejska musi jednolicie, ale twardo zareagować na to, że Rosja podjęła się złamania prawa międzynarodowego, że zaatakowała Ukrainę, że de facto rozpoczęła okupację wschodniej Ukrainy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. O reakcjach polskiego rządu na decyzję i na słowa Władimira Putina mówił Piotr Miller. To rzecznik rządu i rozmowa Urszuli Sokołowskiej. Też przypomnijmy, że trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Wracamy do rozmowy. Naszym gościem dr Jacek Raubo. Potrzebne są gospodarcze sankcje, tak mówi rzecznik rządu. Jak ważne jest, by ta reakcja właśnie była natychmiastowa? Przede wszystkim kwestia sankcji i kwestia tak naprawdę presji ekonomicznej powinna pokazać
to, gdzie jest obecnie Federacja Rosyjska. Dlatego, że my często, patrząc na konsolidację działań rosyjskich wokół sił zbrojnych, poprzez koncentrację na przykład na granicach dużych zgrupowań wojsk, zapominamy o jednej podstawowej rzeczy. Jak dzisiaj wrażliwa jest gospodarka rosyjska, jeśli chodzi o jej możliwości, jeśli chodzi o jej innowacyjność, i jak ucieka od wszelkich porównań z potencjałem Zachodu pod tym względem. A więc istotne jest ograniczenie technologii, które są potrzebne na przykład do prowadzenia działań w przestrzeni zbrojeniówki rosyjskiej. To jest nadal jeszcze niestety pewien problem. To jest kwestia chociażby zaplecza w zakresie infrastruktury krytycznej rosyjskiej. No, przede wszystkim jest to presja na rosyjski kapitał, który płynie szerokim strumieniem z handlu surowcami energetycznymi. Ja nie widzę teraz możliwości, nie chciałbym, żeby tak naprawdę ktokolwiek w Europie widział możliwość, abyśmy wrócili do biznesu jak zwykle. Wiadomo, że Rosja będzie sygnalizowała pewne koncepcje być może deeskalacyjne. No jest to tak naprawdę stara gra, tylko że rosyjskie działania dzisiaj wykraczają poza wszelkie możliwe, nawet rosyjskie normy, moim zdaniem, jeśli chodzi o próby, tak jak powiedziałem, zrzucenia odpowiedzialności. No bo chyba, no nie wiem, czy ktokolwiek na świecie, no może tylko i wyłącznie państwa sprzyjające Federacji Rosyjskiej uwierzy w te wszystkie tutaj zapewnienia, że mamy do czynienia z groźbą inwazji na te tak zwane separatystyczne republiki ludowe, że to strona ukraińska prowadzi jakiekolwiek działania. No to jest po prostu już dzisiaj taki poziom absurdu, że najprawdopodobniej nawet znaczna część Rosjan w to nie wierzy i jest w jakimś tam stopniu sceptyczna. Chociaż z drugiej strony no po prostu Rosjanie dzisiaj grają, rosyjskie elity grają na bardzo niebezpieczną grę, jakim jest no, wywrócenie standardów bezpieczeństwa w Europie, bo ich się tak łatwo nie da przywrócić. Zwróćmy uwagę, że Rosjanie od pewnego czasu doprowadzili do znacznej erozji szeregu narzędzi, które miały stabilizować sytuację nawet na wypadek sytuacji kryzysowych czy też kryzysu. To Rosjanie wywrócili różnego typu traktaty czy też umowy dotyczące tutaj relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale też państw europejskich, podważając na przykład transparentność działań swoich sił zbrojnych, transparentność w zakresie oczywiście takich narzędzi kontroli. Zauważmy, jak podchodzili do kwestii tutaj elementarnych zasad OBWE, jeśli chodzi o działania wojskowe, które też przecież sygnowali i akceptowali. No dzisiaj trzeba powiedzieć wprost, czekamy i moim zdaniem to musi być bardzo gwałtowne i natychmiastowe na postawienie jasnego i czytelnego odporu przed tego typu działaniami w Europie. No tutaj NATO moim zdaniem spełnia tą swoją rolę, bo widzieliśmy od początku niemalże działania tutaj rosyjskiego wobec Ukrainy i wobec bezpieczeństwa. A co powinna zrobić Ukraina? W tej chwili obraduje Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Jaki krok powinna podjąć, żeby właśnie to działanie było natychmiastowe i zdecydowane? Przede wszystkim bardzo cenne jest to, że Ukraina nie dała się wciągnąć w te elementarne tak naprawdę zasadzki stawiane przez tutaj Federację Rosyjską. Nie daje się wciągnąć też w te działania informacyjne, które Rosjanie próbują zorganizować wokół tutaj uderzenia na suwerenne państwo. No, tu bardzo cenną kwestią jest chociażby też stawianie tego na arenie międzynarodowej, pokazywanie wprost. Mamy do czynienia z agresją, mamy do czynienia z agresorem, który tak naprawdę łamie też pewne standardy, które sam narzucał temu państwu. Przypomnijmy, czym były porozumienia mińskie. No, niczym innym jak tak naprawdę zaakceptowaniem pewnej wizji tutaj istnienia tych separatystycznych struktur, wizji oczywiście Kremla, które zostały tutaj zaakceptowane przez część państw europejskich. No dzisiaj Rosjanie to też wywracają do góry nogami i tak naprawdę też śmieją się w twarz tym państwom, które żerowały tutaj tą wizję rosyjską, jeśli chodzi o kwestie porozumień mińskich. Liczę na to, że liderzy tych państw, no nawet bym powiedział nie tyle pragmatycznie, co również przede wszystkim osobiście, w pewnym sensie też bazując na ego państw, na ich tożsamości narodowej, jeśli chodzi o właśnie obrażanie takich państw jak chociażby Francja, no zadziałają bardzo ostro wobec Rosji.
No właśnie to zdecydowanie Zachodu jest niezwykle istotne. Z tych reakcji, które do tej pory mamy, wynika, że taka reakcja natychmiastowa jest i będzie. Szef NATO Jens Stoltenberg opublikował specjalne oświadczenie, w którym potępił działania prezydenta Władimira Putina. Jak zaznaczył, działania Kremla jeszcze bardziej podważają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, niweczył wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu oraz naruszają porozumienia w Mińsku. Zdecydowanie jest Potępiam Rosji o uznaniu niepodległości samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. To jeszcze bardziej podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, niweczy wysiłki zmierzające do rozwiązania konfliktu i narusza porozumienia mińskie, których stroną jest Rosja. W 2015 roku Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w skład której wchodzi Rosja, potwierdziła pełne poszanowanie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Donieck i Ługańsk są częścią Ukrainy. Moskwa nadal podsyca konflikt na wschodzie Ukrainy, udzielając wsparcia finansowego i militarnego separatystom. Próbuje też stworzyć pretekst do kolejnej inwazji na Ukrainę. NATO wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Sojusznicy wzywają Rosję w najostrzejszych słowach do wybrania ścieżki dyplomacji i do natychmiastowego wycofania nagromadzonych sił z terytorium Ukrainy i wokół niej, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami. Do kategorycznej też odpowiedzi wzywają Stany Zjednoczone. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Antony Blinken powiedział, że to uznanie przez Kreml niepodległości wymaga szybkiej i stanowczej odpowiedzi. Zapowiedział także, tutaj cytat, podjęcie dodatkowych, odpowiednich kroków wspólnie z sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Co to może oznaczać? To już pytanie do naszego korespondenta Rafała Stańczyka. Rafale, co do tej pory wiemy o odpowiedzi właśnie Stanów Zjednoczonych w kontekście decyzji Władimira Putina? Już mamy kilka oświadczeń Białego Domu, możemy wyciągnąć pierwsze wnioski. To pierwsze oświadczenie pojawiło się kilkadziesiąt minut po decyzji Władimira Putina. I w pierwszym zdaniu tego oświadczenia czytamy, że Biały Dom w żaden sposób nie jest zaskoczony tą sytuacją i nawet spodziewał się takiego scenariusza. Stany Zjednoczone nałożą sankcje na te dwie nowe republiki. Mają to być sankcje skierowane do inwestycji amerykańskich. To znaczy Amerykanie nie będą mogli handlować, nie będą mogli inwestować, nie będą mogli eksportować ani importować z tych dwóch samozwańczych republik. Poza tym będą mogli nałożyć sankcje na osoby, które właśnie taką aktywność gospodarczą prowadzą. Ale co warto tu podkreślić, to nie są sankcje skierowane na Rosję, to nie są sankcje, o których słyszymy od ostatnich kilku tygodni. One cały czas są przygotowane, ale jeszcze nie zostały uruchomione. To są te sankcje, nazwijmy to nowe, te dodatkowe, które powstały po ostatniej decyzji prezydenta Rosji. Co więcej, po tym oświadczeniu otrzymaliśmy informację, że Joe Biden rozmawiał z sojusznikami, przede wszystkim rozmawiał z prezydentem Zeleńskim, z prezydentem Ukrainy przez ponad 35 minut dyskutowali na temat bezpieczeństwa, na temat sytuacji na Ukrainie i w oświadczeniu po tej rozmowie czytamy, że prezydent Stanów Zjednoczonych potępia decyzję Władimira Putina. Co więcej, zapewnił swojego ukraińskiego odpowiednika o sankcjach, które będą nałożone, jeśli ten czas nadejdzie. No i co ważne, co warto podkreślić, także mówił o przywiązaniu Stanów Zjednoczonych do integralności terytorialnej Ukrainy, co teraz jest łamane przez Władimira Putina. Następnie amerykański prezydent rozmawiał z sekretarzem, z kanclerzem Niemiec, a także z prezydentem Francji. Ta rozmowa trwała około 30 minut i w oświadczeniu czytamy, że dotyczyła ona kolejnych kroków, jakie mają być podjęte po tej decyzji. Stany Zjednoczone już wczoraj mówiły, że jest szansa na rozmowy, na to, by się spotkać, by porozmawiać. Ja tylko przypomnę, że w czwartek mają spotkać się, cały czas nie jest odwołane, mają spotkać się ministrowie spraw zagranicznych obu państw, by omówić ewentualne spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Takie były plany na wczoraj. W związku z tą sytuacją wszystko jest pod jednym wielkim znakiem zapytania, a wszystko jest coraz mniej prawdopodobne. Amerykanie, widać co na początku, szykują się na każdy możliwy scenariusz. Jeszcze dzisiaj rano Jake Sullivan, czyli doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa w wywiadzie telewizyjnym, mówił, że mają najlepsze informacje, ta agresja może rozpocząć się
Stanów Zjednoczonych. Być może też głos zabierze sam prezydent Joe Biden. Czekamy więc na tę odpowiedź między innymi prezydenta Joe Bidena. Rafał Stańczyk, na tę chwilę bardzo Ci serdecznie dziękuję za te informacje. Z kolei stały przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, Krzysztof Szczerski, napisał: w świetle naruszenia prawa przez Rosję ONZ powinna podjąć zdecydowane kroki, by zapewnić realizację litery i ducha Karty Narodów Zjednoczonych, aby stworzyć warunki umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowanie zobowiązań wynikających z traktatów i innych źródeł prawa międzynarodowego. Tak na Twitterze napisał Krzysztof Szczerski, a Państwo cały czas widzą na naszej antenie między innymi czołgi, które jadą właśnie i kierują się w stronę Doniecka. Jak wynika z portalu Radia Swoboda, mieszkańcy kontrolowanego przez separatystów Doniecka na wschodzie Ukrainy poinformowali właśnie o dużej kolumnie czołgów i sprzętu wojskowego, który kieruje się właśnie z tego miasta do linii frontu. Kilkoro świadków poinformowało właśnie Radio Swoboda, że wieczorem kolumna przejechała przez centrum miasta. Ludzie mówili, że nie widzieli takiej liczby sprzętu przez 8 lat. Tak to wygląda w tej chwili, a my wracamy do rozmowy. Doktor Jacek Raubo cały czas z nami. Panie doktorze, czego możemy spodziewać się po prezydencie Rosji? Rzecznik rządu mówił na naszej antenie nie tak dawno temu, że możliwe jest pełnoskalowe uderzenie na Ukrainę. Niestety po prezydencie Federacji Rosyjskiej, a szerzej po tak naprawdę procesie decyzyjnym wewnątrz Kremla możemy spodziewać się wszystkiego. Niestety w ostatnich latach zostaliśmy przyzwyczajeni do pewnego standardu działania, który jest oparty na akceptacji wysokiego poziomu ryzyka. Bo to nie jest tylko kwestia wywoływania konfliktów zbrojnych, bo tutaj można wymienić Gruzję, można wymienić zajęcie Krymu, a potem stworzenie tak naprawdę niebezpieczeństwa dla suwerenności Ukrainy w 2014 roku. To, co dzisiaj widzimy, ale przypomnę chociażby sam fakt zaakceptowania wysokiego poziomu ryzyka, jeśli chodzi o tajne operacje z użyciem broni chemicznej, broni radiacyjnej, systemu tak naprawdę eliminacji przeciwników Kremla fizycznego na terytorium państw europejskich, kwestia wysadzania składów amunicyjnych w Czechach i tak dalej. Więc jeżeli dzisiaj po prostu jesteśmy czymś zaskoczeni, to tym, że Rosja być może tak łatwo oddała pole w przestrzeni informacyjnej, no bo zauważmy, że po tej dużej koncentracji wojsk na granicach Ukrainy Rosjanie zostali tak naprawdę zapędzeni do pewnego jedynego formatu, który jest dla nich w miarę akceptowalny, czyli tak naprawdę wprowadzenia swoich regularnych wojsk. Tutaj na zdjęciach mamy przede wszystkim jednostki, które najprawdopodobniej są przerzutem jednostek piechoty, bo widzimy również artylerię holowaną. Na tych materiałach trudno dostrzec broń pancerną, czy też pojazdy opancerzone. Jednakże nie zmienia to faktu, że mamy tutaj do czynienia z scenariuszem takim na razie minimum, bo Rosjanie tak naprawdę wprowadzili wojska tam, gdzie już i tak był bastion rosyjskich służb specjalnych i rosyjskiego wojska. Oczywiście no łamiąc... Panie doktorze, to znaczy, że jest to prowokacja? Tak to należy odczytywać, że po prostu Władimir Putin sprawdza, na ile może się daleko posunąć, na ile ostro odpowie Zachód? Panie redaktor, szanowni państwo, Władimir Putin testuje Zachód już od wielu lat. Testuje w różnych konfiguracjach, testuje w różnych okresach czasu, z różnym nasyceniem, używając tak naprawdę narzędzi często bardzo brutalnych dla swoich obywateli, przede wszystkim dla obywateli tych państw, na których testuje swoje działania. Dobrze, panie doktorze, ale to jak w takim razie odczytać dzisiejszą decyzję? No przede wszystkim podjęto bardzo ważny z perspektywy reakcji powinności i potrzeb reakcji międzynarodowej tutaj czynność, jaką jest zajęcie suwerennego terytorium kraju takiego, jakim jest Ukraina, czyli złamano pewne tabu. Rosjanie dotychczas byli znani z tego, że manipulowali faktami, ale balansowali w tej przestrzeni takiej szarości. Ale sądzę, że nikt, kto obserwował koncentrację tych wojsk, obserwował też
głosy tutaj płynące ze społeczności wywiadowczej, przede wszystkim społeczności wywiadowczej Zachodu, no, nie był w stanie ani wykluczyć, ani tak naprawdę zaręczyć, że dojdzie do pełnoskalowego uderzenia. No, dzisiaj widzimy, że Rosjanie rozpoczęli bardzo niebezpieczną grę, no bo weszli już elementarnie z użyciem sił zbrojnych. To jest użycie sił zbrojnych, bo my też trochę przywykliśmy do postrzegania tak naprawdę zastosowania wojska w dwóch wymiarach, albo braku jego użycia, albo takiego kinetycznego ataku na przeciwnika. W tym przypadku jest to po prostu działanie, które dotyczy suwerennego terytorium państwa, objęcia kontrolą tego terytorium, bez oczywiście interakcji z wojskami ukraińskimi na razie, dlatego że po prostu to jest taki plan na razie minimum w moim odczuciu i w mojej ocenie. No, następne kroki mogą być o wiele bardziej kinetyczne, czyli dążące do tego, aby z jednej strony naruszyć bezpieczeństwo Ukrainy jeszcze bardziej i wyeliminować na przykład część jednostek ukraińskich, czy też wciągnąć jednostki ukraińskie do walk, które miałyby finalnie służyć tutaj Władimirowi Putinowi i jego wizji wobec Ukrainy w zakresie no, tak naprawdę przejęcia kontroli nad jeszcze większym terytorium tego państwa w Europie. Jeszcze większym terytorium to znaczy? Na którym z tych elementów, na którym z tych regionów, pytam o to, będzie Putinowi zależało najbardziej? Jeśli dzisiaj mielibyśmy patrzeć, to przede wszystkim kwestia południa, odcięcia Ukrainy od morza, przechwycenia też tego wymiaru terytorialnego, który pozwala na kontakt z Krymem okupowanym od 2014 roku. Połączenie tego być może z obszarem właśnie tych tak zwanych separatystycznych struktur, zwanych przez niektórych republikami ludowymi, co jest oczywiście pewną aberracją, bo mamy do czynienia z strukturą, bym powiedział, quasi-mafijną, wręcz przestępczą, bo działania tamtejszych struktur paramilitarnych na to wskazują. Więc no, mamy kilka takich terenów, które są bardzo niebezpieczne, ale generalnie całość, tam nie ma tak naprawdę dzisiaj wyjątku, no bo zwróćmy uwagę, że terytoria państw suwerennych nie powinny być dzielone na obszary bardziej lub mniej zagrożone, czy też akceptowalne, jeśli chodzi o wtargnięcie przeciwnika. Mówmy dzisiaj wprost, że każdy metr kwadratowy terytorium Ukrainy to jest terytorium Ukrainy, suwerennego państwa, aczkolwiek rzeczywiście z militarnego punktu widzenia chociażby to rozciągnięcie wojsk ukraińskich poprzez prowadzenie dużego komponentu rosyjskiego na terytorium Białorusi, to też jest znak, że Rosjanie sobie gwarantują możliwość wyprowadzenia naprawdę dużej ilości tutaj ciosów, jeśli chodzi o natarcia w tej skali operacyjnej i uzyskania celów strategicznych. To dzisiaj jest tak naprawdę wróżenie w pewnym sensie z tych sygnałów, które płyną ze strony rosyjskiej. Bardzo trudno jest przewidzieć, dlatego że tak trudno jest przewidzieć również emocje, jakie są w Kremlu i wiemy, że ten proces decyzyjny często upraszcza się do kilku osób, a przede wszystkim Władimira Putina, który no, dzisiaj pokazał po prostu prawdziwe oblicze. Doktor Jacek Rauba, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Defense24.pl. Państwa i moim gościem bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz i za tę analizę. Państwo widzieli przed chwilą na naszej antenie komentarz ministra spraw zagranicznych Polski. Zbigniew Rau napisał: w związku z decyzją prezydenta Władimira Putina wyrażamy niezachwiane poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy. A co jeszcze mówią polskie władze na ten temat, to już ma dla Państwa Urszula Sokołowska, która jest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ulu, powiedz, jaka jest reakcja Polski na decyzję prezydenta Rosji? Tutaj warto zacząć od słów premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że decyzja o uznaniu samozwańczych republik to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Tak komentuje całą tą sytuację premier Mateusz Morawiecki i równocześnie apeluje, wzywa do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej, a więc czekamy na odpowiedź, czy ta Rada będzie pilnie zwołana. Tutaj warto powiedzieć, że cały czas polskie władze monitorują, omawiają sytuację na bieżąco, ponieważ obecnie trwa pilne spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Jak dokładnie, jakie są szczegóły tego spotkania, o tym już teraz rzecznik rządu.
Dzisiaj, tuż po tym, jak Władimir Putin zdecydował się na formalne uznanie części Ukrainy za niepodległe państwa, a docelowo de facto przecież za część Rosji, odbywa się to spotkanie, właśnie pilne spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest omówienie bieżącej sytuacji, jeżeli chodzi o aspekty międzynarodowe, militarne. W najbliższych godzinach również bieżące raporty z tego, co się dzieje na terenie Donbasu. Wiemy o tym, że już w tej chwili Władimir Putin poinformował, że ma być rzekoma misja stabilizacyjna. Tak naprawdę to jest element okupacji niepodległego kraju, którym jest Ukraina. I te wszystkie rzeczy powodują, że reakcja Unii Europejskiej powinna być twarda i dlatego też premier Morawiecki zwrócił się przed chwilą do przewodniczącego Rady Europejskiej o pilne zwołanie posiedzenia wszystkich szefów rządów. To, co mówił nam rzecznik rządu Piotr Miller, to fakt, że to jego opinia, że te kroki dyplomacyjne, które do tej pory były podejmowane, zawiodły i teraz czas na jasny sygnał, na pokazanie Władimirowi Putinowi, że łamanie prawa międzynarodowego musi spotkać się z konsekwencjami. No i tutaj mówi jasno o tym, że Unia Europejska musi nałożyć pakiet sankcji. Pakiet sankcji, który będzie bardzo bolesny dla Rosji, sankcje gospodarcze, finansowe, a więc czekamy na te decyzje. Dodatkowo, jeżeli mówimy o działaniach polskich władz, na to, co się teraz dzieje, bo nie możemy zapominać także o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i premier podpisał dzisiaj zarządzenie w sprawie podwyższenia do 3 stopnia alarmu CRP dotyczącego zagrożenia właśnie w cyberprzestrzeni. A więc widzimy, że polskie władze na bieżąco reagują na to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Widzimy, że ta inwazja ze strony Władimira Putina już się rozpoczęła. Aktualnie trwa pilne spotkanie szefa rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a także wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Będziemy dla Państwa oczywiście zbierać komentarze i na bieżąco informować, jakie są szczegóły, jakie są konkluzje po tym spotkaniu. A Czymula Sokołowska, dziękuję Ci serdecznie za te informacje. Oczywiście, jak tylko to spotkanie się skończy, będziemy do Ciebie wracać. Mówiła Ula o tym, jak reagują polskie władze, jak natychmiastowa ta reakcja była, ale natychmiastowo reaguje także Zachód, reaguje także Ukraina. Na Ukrainie trwa obecnie Rada Bezpieczeństwa, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański rozmawiał już między innymi w tej sprawie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Wiemy, że w trakcie tej rozmowy telefonicznej Joe Biden zapewnił o poparciu dla integralności Ukrainy. Wiemy także, że Wołodymyr Zełański rozmawiał już także telefonicznie z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem i tutaj również to wsparcie i informacje o tym, że właśnie Zachód pozostaje solidarny wobec Ukrainy, usłyszał. Także to są te informacje, które do tej pory wiemy, co się dzieje na Ukrainie, a już teraz Witold Repetowicz, dziennikarz, analityk, ekspert do spraw międzynarodowych, kolejny nasz gość wydania specjalnego. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja zacznę w takim razie od tej reakcji międzynarodowej. Jak pan ją ocenia? No, na razie widać, że jest błyskawiczna. Nie jest, minęło dopiero kilka godzin od rozpoczęcia tej aneksji Donbasu, oficjalnej aneksji Donbasu. I ta reakcja jest, więc to jest dobry sygnał, który będzie zniechęcał Putina przed kolejnymi krokami, przed dalszą inwazją, ewentualnie, która będzie go bardzo, bardzo dużo kosztować. A jakich kroków w związku z tym spodziewa się pan ze strony Władimira Putina? W odniesieniu oczywiście do reakcji. W odpowiedzi na sankcje. W odniesieniu do reakcji, do sankcji, tutaj Putin niewiele może zrobić, no bo najlepiej dla niego byłoby, gdyby po prostu przyjął te sankcje do wiadomości. Jego propaganda by pogadała sobie o tym,
że sankcje są nieskuteczne i tak dalej, co nie jest prawdą. Dzisiaj też było widać, jak zareagowała rosyjska giełda i jak zareagował rubel. To wszystko już kosztuje Rosję i będzie dużo bardziej kosztować. Natomiast oczywiście Putin musi mieć świadomość, że jeżeli na tą reakcję on zrobi kolejny krok, no w tej chwili tym krokiem, który dotychczas zrobił, no ma szansę wyjścia z twarzą z całej tej sytuacji. Oczywiście nie bez kary, ale jeżeli się na kolejne kroki, no to już nie wyjdzie z twarzą, tylko doprowadzi do katastrofy i narazi nawet samą Rosję na rozpad w średniej, nie krótkiej perspektywie, ale w średniej perspektywie czasowej. Rosja może nie przeżyć próby połknięcia Ukrainy, całej Ukrainy. To znaczy, panie... A nawet dużej jej części. To znaczy, panie redaktorze, proszę... No to znaczy... To znaczy, bo tutaj jest szereg scenariuszy wciąż możliwych, ale jeżeli Rosja dokona tej pełnoskalowej inwazji z bombardowaniem Kijowa, z natarciem od strony Białorusi, z celem dotarcia do Kijowa i okupacji całej Ukrainy, albo przynajmniej jej wschodniej części, centralnej i południowej części wraz z Kijowem, no to będzie się to wiązało z wojną na skalę niespotykaną od 1945 roku w Europie. I to będzie miało swoje gigantyczne konsekwencje nie tylko z punktu widzenia sankcji Zachodu i tak dalej, ale również z punktu widzenia tego, że i społeczeństwo rosyjskie będzie w szoku, Ukraińcy będą, no generalnie ofiary będą liczone w dziesiątkach, o ile nie setkach tysięcy. Będzie aktywność partyzancka, która będzie zresztą zgodna z prawem międzynarodowym, bo tak to regulują traktaty międzynarodowe. Rosja nie będzie się natomiast wywiązywać z swoich obowiązków jako okupanta. No, generalnie to byłaby katastrofa. Oczywiście możliwa jest wersja mniejsza, to znaczy, że Rosja sprowokuje starcia z wojskami ukraińskimi na granicy tego DNR-u i LNR-u i wykorzysta to do zajęcia tylko tego pasa łączącego Krym z Donbasem, ale to również będzie się wiązało z tysiącami ofiar i będzie miał szokujący efekt. Oczywiście nie taki jak ta pełnoskalowa inwazja, bo ona, tak jak powiedziałem, Rosja mogłaby tego nie przeżyć, prawdopodobnie nie przetrwałaby tego. To byłoby wydarzenie bez precedensu. Rosja, mimo tego całego wprowadzenia Putina dzisiejszego, w którym niejako mógł przygotowywać Rosjan psychicznie do tego, że Ukraińcy to są co prawda nasi bracia, ale są niewdzięczni, są kierowani przez neonazistów sterowanych z Zachodu i tak dalej. Jeżeli w tej chwili to mogą kupować Rosjanie, ale w momencie jak będą trupy, jak będą spalone miasta, okupacja, to trumny wracać do Moskwy, trumny wracać do Kijowa, to ten szok będzie tak gigantyczny, że to zmiecie Putina. Putin skończy
w Rosji, w Moskwie ewenementem nie było nigdy to, że dochodziło na Kremlu do przewrotów, prawda? I przywódca, który doprowadza do katastrofy, może być bardzo łatwo usunięty i to się zdarzało wielokrotnie w przeszłości. Może tego usunięcia nie przeżyć, może przeżyć. W każdym razie Putin w takim scenariuszu kręciłby sobie sznur na szyję. Dlatego sankcje to jest jedna rzecz, to jest jeden bat, ale ten koszt związany z samą wojną to jest druga rzecz. Tutaj póki co tego kosztu drugiego nie ma i nie będzie, bo samo przejęcie Donbasu to jest aneksja. To nie jest inwazja, de facto inwazja hybrydowa nastąpiła w 2014 roku i no niestety nie spotkała się wówczas, Ukraina była wówczas nieprzygotowana do odparcia tej inwazji, więc ona się nie spotkała z jakąś silną obroną, tak samo na Krymie, więc ta inwazja nastąpiła w sposób w miarę bezkrwawy, w miarę. Tam oczywiście zginęło kilka tysięcy osób, tylko ja mówię o porównaniu do tego, co by było teraz. No tak, też czasy się zmieniły. Panie redaktorze, zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Mówił pan o tym, jak między innymi też Rosjanie reagują na to, co wydarzyło się kilka godzin temu. Do orędzia Władimira Putina na temat Ukrainy odniósł się w mediach społecznościowych szef Fundacji Praw Człowieka, arcymistrz szachowy Garry Kasparow. Posłuchajmy. Przemówienie Putina stało się szaleńczym elaboratem historycznych krzywd i urojeń, mitem rosyjskiego upokorzenia. Koncentracja sił NATO i USA jest spowodowana tym, że wielcy przywódcy potrzebują największych wrogów, a Ukraina nie wystarczy. Ale Ukraina musi cierpieć za niekompetencję i zaciekłość Putina. Nikt nie powinien zawracać sobie głowy rozszyfrowywaniem tego absurdu. Putin chce konfliktu, ponieważ potrzebuje konfliktu. Musi odwrócić uwagę od swoich niepowodzeń w Rosji, zniszczyć każdy pobliski model demokratyczny. Sprawdził, czy ktoś, kto mógłby go powstrzymać, nie zrobi tego i nikt się nie odważył. Lata zachodniej paplaniny o porozumieniach mińskich i dyplomacji, a Putin, jak wiedział od początku, po prostu splunął na nie i powiedział, że Rosja przejmuje siłą więcej terytorium Ukrainy. Zobaczymy szybką i stanowczą reakcję obiecaną przez USA i sojuszników. To jeszcze nie koniec. Jeśli nie będzie znaczącej reakcji na rzucanie przez Putina kłamstw i gróźb oraz zajmowanie kolejnych ukraińskich terytoriów, nie będzie miał powodu, by wysyłać swoje siły do domu. Dlaczego nie wziąć więcej? Mam nadzieję, że to przemówienie będzie pewnego dnia dowodem w procesie Putina w Hadze, ale to zbyt optymistyczne w świecie, w którym dyktator może po prostu urwać kawałek Europy, podczas gdy jego świta nadal cieszy się dobrym życiem w wolnym świecie. Mocne słowa Kasparowa. Panie redaktorze, ta ostra reakcja, o której Kasparow pisał, jaka ona powinna być, żeby zatrzymać dalsze działania Władimira Putina? To znaczy, ja może najpierw powiem, że nie do końca się z tą diagnozą Kasparowa zgadzam. Znaczy Kasparow to mówi z perspektywy Rosjanina, który chce innej Rosji. No i tutaj o ile Ukraina stała się inna, tak Rosja no niestety nie jest bliska stania się inną Rosją. Także myślę, że przemawia bardziej przez niego frustracja z powodu tego, że liczyłby, że ten nacisk zachodni raczej zmieniłby w samej Rosji, w co akurat ja głęboko wątpię, bo jednak naród rosyjski jest inny, naród ukraiński jest inny, a naród rosyjski
wątpię w demokratyzację Rosji w takim w krótkiej perspektywie pod wpływem sankcji. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to tak jak powiedziałem, uważam, że dla Putina byłoby szaleństwem. To nie jest tak, że Putin ma ochotę na większy kawałek Ukrainy, bo Putin to miał ochotę na całą Ukrainę, tylko że właśnie ją przegrał, tą całą Ukrainę, a wojna z Ukrainą, tak jak już powiedziałem, no, ostatecznie przekreśli jakiekolwiek w pozostałej części Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na samą aneksję Donbasu, no ona powinna być stanowcza, powinny być nałożone sankcje. Ale czy sankcje wystarczą, tak jak panie redaktorze? Proszę? Czy sankcje wystarczą, panie redaktorze? No, a co miałoby... Znaczy, nie bardzo rozumiem, co poza sankcjami na tym etapie miałoby nastąpić, bo mówimy o etapie, gdzie Putin wchodzi do Donbasu i nie idzie dalej. Tak? Jeżeli on pójdzie dalej, to jest inna kwestia. To jest kwestia znacznego wzmocnienia flanki wschodniej. Jeżeli by doszło do zajęcia Charkowa, Odessy, no to należałoby rozważyć przyspieszone przyjęcie Ukrainy do NATO, bo w tym momencie już nie byłoby, to byłaby zupełnie inna sytuacja. To byłaby sytuacja no, praktycznie III wojny światowej, gdzie nie byłoby już miejsca na jakieś niuanse. Natomiast obecnie tej sytuacji wciąż nie ma i może nie być, więc trzeba pamiętać, że de facto Ukraina straciła Donbas już dawno, faktycznie straciła. Natomiast teraz po prostu tylko maski opadły i oczywiście powinna być kara za to nałożona na Rosję i sankcje są tą karą. Pójdźmy jeszcze kilka godzin w przód, panie redaktorze. Jakich dalszych decyzji, dalszych kroków spodziewa się pan i ze strony Rosji, ale też ze strony Zachodu, gdybyśmy mogli pójść tak kilka godzin w przyszłość? To znaczy tak, najpierw powiem tak, ze strony Ukrainy spodziewam się, że Ukraina powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. W tej chwili nie mają one najmniejszego sensu. Wcześniej Rosja występowała w roli mediatora, tak formalnie przyjęła taką rolę mediatora w tym konflikcie i udawała tego mediatora w tym formacie normandzkim, w rozmowach w Mińsku. W tej chwili to nie ma już żadnego znaczenia, więc powinny być zerwane stosunki dyplomatyczne między Ukrainą a Rosją, a to byłby ogromny psychologiczny cios dla nie tylko dla Rosji, ale też dla Rosjan. I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o Putina, no to oczywiście Rosjanie wprowadzają wojska do Donbasu. To jest. A no właśnie. I do tego Donbasu będziemy się teraz przenosić. Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Repetowicz, dziennikarz, analityk, ekspert do spraw międzynarodowych państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za tę analizę. Państwo widzieli cały czas na ekranach siły zbrojne kierowane przez Władimira Putina właśnie na wschód Ukrainy. I tam się też przenosimy. W Mariupolu jest Marcin Tulicki. Marcinie, oddajemy ci głos. No przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że nic nie jestem teraz Państwu w stanie powiedzieć na 100%, że coś się dzieje albo czegoś się nie dzieje.
To są w większości moje odczucia, od jakichś 30 minut stąd, a więc z Mariupola. Słyszymy jakieś odgłosy, które przypominają wybuchy, mogą przypominać ostrzał. Warto zaznaczyć, że stąd do linii frontu jest jakieś, w zależności od miejsca, 15-20 kilometrów, więc być może jest tak, że po prostu trwa ostrzał artyleryjski, taki sam albo bardzo podobny do tych, które trwają od kilku dni, które tak naprawdę nie ustają na całej linii frontu i na całej linii rosyjskiej okupacji. No więc trudno powiedzieć, co tutaj będzie się działo za powiedzmy kilka godzin. Tutaj jest godzinę później niż w Polsce. Przypomnę, że jest 1:00 w nocy, a więc środek nocy na Ukrainie. No, tak jak mówię, od 30 minut słychać odgłosy, które przypominają strzały czy wybuchy. No, daleko, na pewno nie gdzieś tutaj blisko w Mariupolu, więc to mogą być odgłosy, które po prostu pochodzą z linii frontu. O czym Marcin Tulicki. Marcinie, dziękuję Ci za te informacje. Ja podam jeszcze jedną za agencją Reutera o tym, że umowy podpisane z separatystami z Doniecka i Ługańska dają Rosji prawo do budowy baz wojskowych na terenach właśnie obu separatystycznych regionów. Tak wynika z tekstów tych porozumień, które podpisał Władimir Putin. Tak też informuje agencja Reutera. Zgodnie z nimi Rosja i separatyści z Doniecka i Ługańska mają również podpisać osobne umowy dotyczące współpracy wojskowej i ochrony granic. Wróćmy jeszcze na chwilę do Marcina Tulickiego. Marcinie, mówiłam o tym, że te siły zbrojne kierowane są na wschód Ukrainy. Mówiłeś o swoich odczuciach. Czy być może właśnie rozmawiałeś z mieszkańcami? Wiemy, która jest godzina. Natomiast jak wygląda ta sytuacja, ta atmosfera na miejscu? Mieszkańcy w Mariupolu nie sieją paniki, no ale pamiętajmy, że oni przyzwyczajeni są do wojny, do życia tuż przy wojnie. Oni pamiętają rok 2014. Pamiętają, jak Mariupol był zaatakowany, jak trzeba było go bronić, odbijać z rąk rosyjskich separatystów, a więc no, dla nich takie rzeczy nie są dziwne. Takie rzeczy, które dzieją się od kilkudziesięciu godzin, od kilku dni na całej linii frontu, na całej linii rosyjskiej okupacji, a więc te ostrzały artyleryjskie, między innymi z moździerzy, z granatników, z terenu okupowanego Donbasu na teren kontrolowany przez Ukrainę. No warto zaznaczyć, że w roku 2014, kiedy separatyści rosyjscy ogłaszali powstanie tych samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej, oni zakładali, że cały obwód ługański i cały obwód doniecki to są te ich republiki. No, później udało się ich wypchnąć, niektóre miasta odbić, między innymi Mariupol. Teraz kontrolowana jest przez separatystów mniej więcej 1/3 Donbasu. No i teraz pytanie, czy te wojska rosyjskie, które kierują się, i to już wiemy, że Władimir Putin wydał taki rozkaz, aby rosyjskie wojska wjeżdżały na Donbas, czy one zatrzymają się na linii rozgraniczenia i będą tam, gdzie rosyjscy separatyści okupują od 8 lat tę 1/3 Donbasu, czy na przykład pójdą dalej, idąc logiką Władimira Putina, że ta część Donbasu, w której my teraz na przykład jesteśmy, czyli między innymi Mariupol, największe miasto, że jest okupowane przez Ukrainę wedle tego, że Władimir Putin uznał niepodległość dwóch republik samozwańczych. No, tutaj trudno powiedzieć, tu trzeba poczekać i zobaczyć, co przyniosą najbliższe godziny. Mówiłeś o tym, że do linii frontu dzieli się około tam 15 kilometrów. Mówiłeś o tym, że słuchajcie, wybuchy, czy one faktycznie... Informacji, że Władimir Putin wysyła siły zbrojne na wschód Ukrainy. Ja tutaj w Mariupolu jestem od popołudnia. Nie słyszałem żadnych wybuchów i żadnych wystrzałów do, powiedzmy, czasu sprzed 30 minut, kiedy no, nasiliły się, bo się pojawiły, tak? Od tego czasu one się nie nasilają. No po prostu co jakiś czas, nawet będąc w hotelu, słychać, że coś się dzieje. No, na początku jeszcze myśleliśmy, że to są odgłosy spod bliskiego portu, być może przeładowywania czegoś, no, ale później stało się jasne, że tak nie jest, bo no, niektóre z nich no, to były naprawdę głośne odgłosy, tak? Było je głośno słychać, no to nie ma przypadku. I no, jestem prawie pewny, prawie przekonany, że to po prostu na linii frontu, który jest blisko. Jesteś na Ukrainie już jakiś czas. Powiedz, jakie są w ogóle nastroje wśród mieszkańców? No to zależy. Przejechaliśmy
prawie całą Ukrainę wzdłuż i wszerz, zaczynając od Lwowa. No, tam rzecz jasna one są najlepsze, tam mieszkańcy najmniej czują się zagrożeni. Podobnie jest w Kijowie, mocno zmobilizowani, ale kiedy przenieśliśmy się tutaj na wschód Ukrainy, gdzie ludzie żyją obok wojny od 8 lat, gdzie niemal każdy ma kogoś w rodzinie albo zna kogoś, kto został ranny, komu zniszczyło dom, kto musiał uciekać, kto jest wewnętrznym uchodźcą na Ukrainie, no to tutaj rzecz jasna, no te nastroje nie mogą być dobre. Tak jak mówię, oni nie sieją paniki, bo są przyzwyczajeni, ale obawiają się powtórki z roku 2014 tego, że pociski z wyrzutni Grad dosięgną choćby osiedla w Mariupolu. Tak przecież było w roku 2014. Tutaj do dziś widać ślady tej wojny, która rozpoczęła się 8 lat temu i od 8 lat na przykład w niemal samym sercu Mariupola komenda policji która była wtedy zaatakowana przez rosyjskich separatystów, jest całkowicie spalona, całkowicie zniszczona. Podobnie jest z urzędem miasta, którego wciąż nie udało się odbudować. No a więc, tak jak mówię, nie ma paniki, ale jest duży, duży niepokój. Ale jak też wiemy z twoich materiałów, Ukraińcy są lepiej przygotowani. Ty byłeś zresztą na linii frontu, widziałeś, jak to tam wszystko wygląda. No na pewno to już nie jest ta sama armia, co w roku 2014. Ona jest i liczniejsza i dużo lepiej wyposażona. No co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli też chodzi o morale, oni wydają się być mocno zmobilizowani, no ale cóż z tego, jeśli porównać armię rosyjską, te 150 000 żołnierzy, którzy okrążyli Ukrainę i od wschodu teraz, i od północy, i są na terenie Białorusi. No i przecież ćwiczenia niedawne floty czarnomorskiej na Morzu Czarnym, które łączy się przecież cieśniną z Morzem Azowskim, obok którego stoimy. Nie pokażemy go państwu, bo jest ciemno, więc no, nie ma teraz takiej możliwości, żebyście go zobaczyli. No, musicie mi wierzyć na słowo. Jesteśmy tuż obok portu, tuż obok Morza Azowskiego, z którego również przecież Ukraina mogłaby zostać zaatakowana. Z Mariupola Marcin Tulicki. Marcinie, uważaj na siebie, także twój operator. Bardzo ci serdecznie dziękuję za te relacje, a my cały czas komentujemy to, co wydarzyło się kilkanaście godzin temu, co cały czas się dzieje. Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie, państwa i moim gościem. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Proszę powiedzieć o tych ostatnich ruchach Zachodu. Jak pan je komentuje? Jak pan komentuje to, co właśnie dzieje się obecnie w tej chwili? Mówię tutaj o między innymi Radzie Bezpieczeństwa Ukrainy. Mówię tutaj o wielu spotkaniach, które w tej chwili trwają, spotkaniach nadzwyczajnych, o kolejnych krokach. Jakby pan ocenił właśnie te reakcje Zachodu? Czy możemy powiedzieć śmiało, że odrobiliśmy lekcję z 2014 roku? No, to się okaże dopiero, czy odrobiliśmy, czy nie. Gdyby w 2014, a nawet w 2008 Zachód zareagował inaczej, to prawdopodobnie mielibyśmy sytuację dzisiaj komfortową i nie byłoby tego problemu, który jest. Natomiast no, Zachodowi się udało osiągnąć pewną jedność. No ale już w tej chwili dochodzą mnie głosy i czytam w internecie, że Bruksela na razie nie będzie wprowadzać żadnych sankcji, poczeka na rozwój wydarzeń. Waszyngton mówi o wprowadzeniu sankcji, no więc już tu nie ma całkowitej spójności. No a poza tym też nie wiemy jednej rzeczy, która jest ważna, to znaczy no, możemy być przekonani, że to jednak będzie czarny scenariusz. Te oddziały rosyjskie, które wchodzą do Donbasu, to pytanie jest, czy one zatrzymają się na linii rozgraniczenia, na tej linii demarkacyjnej, która jest właściwie de facto linią frontu, czy pójdą dalej i będą chciały zająć cały Donbas? Bo zdaje się, że w konstytucji i tej Ługańskiej Republiki Samozwańczej i Donieckiej to właśnie jest powiedziane, że to cały Donbas. I tu wtedy może być problem i my to dopiero pewnie zobaczymy. Jutro, pojutrze, po pojutrze, ale powinniśmy być gotowi, szczególnie powinniśmy być gotowi tu w Polsce na to, że mogą się pojawić u nas uchodźcy.
No właśnie w internecie, o czym pan ambasador wspomniał, pojawia się coraz więcej nagrań i też relacji mieszkańców Doniecka, między innymi o dużej kolumnie, najprawdopodobniej właśnie rosyjskich pojazdów wojskowych, w tym czołgów i transporterów opancerzonych. Między innymi kolumna pojazdów miała jechać w kierunku północno-zachodnim, czyli w kierunku linii rozdziału sił. Wojsko kierować miało się po trasie Donieck-Makijivka. Jakie będą w takim razie te kolejne godziny według pana, gdybyśmy mogli właśnie to przeanalizować godzina po godzinie? Będą prawdopodobnie pełne napięcia, ponieważ są tam oddziały ukraińskie, są żołnierze ukraińscy, którzy będą się temu wszystkiemu po prostu przyglądać. No i jak zostaną zaatakowani, to odpowiedzą wtedy ogniem. I jak odpowiedzą ogniem, to wtedy Rosja oskarży Ukrainę o działania agresywne wymierzone w bratnią ludność rosyjskojęzyczną. No i to będzie kolejny pretekst, bo Putin potrzebuje pretekstu. On potrzebuje pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że to nie Rosja jest agresorem, tylko że to Ukraina jest agresorem. A jeżeli już, to jak Rosja atakuje, to nie po to, żeby być agresorem, tylko po to, żeby wyzwalać. No dobrze, panie ambasadorze, to co powinna zrobić w tej chwili Ukraina, gdzie cały czas trwa Rada Bezpieczeństwa, gdzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński rozmawiał już między innymi z Joe Bidenem, rozmawiał też z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Jakie powinna podjąć kroki i decyzje, żeby właśnie nie dopuścić do tego, no można powiedzieć, takiego dosyć konfrontacyjnego stanowiska Władimira Putina? No, powinna przede wszystkim apelować o wsparcie i pomoc Zachodu. Powinna się konsultować z Zachodem i powinna mieć dostęp do danych wywiadowczych, które by pozwoliły po prostu myśleć o strategii własnej. I co jest ważne, po prostu nie dać się panice, ale Ukraińcy się nie dają panice i starają się w tej chwili zachować i godnie, i spokojnie. No nie wiemy, jaki charakter przybierze w tej chwili agresja rosyjska i czy oprócz Donbasu zaczną się również działania i w okolicach Mariupola i Morza Czarnego, i czy zaczną się też działania z Białorusi. Wszystko jest możliwe, ale nie sądzę, po tym przemówieniu, które słyszałem dzisiaj, sądzę, że Putin jest zdecydowany na to, żeby po prostu brać wszystko, co się da. Brać wszystko, co się da, to znaczy globalny konflikt zbrojny? To pan ma na myśli? Bo na przykład dr Jacek Raubo na naszej antenie kilkanaście minut temu mówił o tym, że będzie zależało Władimirowi Putinowi, ale przede wszystkim na południu Ukrainy. Niewątpliwie. Południe Ukrainy będzie o tyle ważne, że tam jest apetyt na korytarz lądowy, który połączy Rosję z Krymem. I to rzeczywiście wszystko na to wskazuje i koncentracja rosyjskiej marynarki wojennej w tym rejonie, że taki wariant może być brany pod uwagę. Ale jest jeszcze również ten wariant białoruski, ponieważ jakiś atak ze strony Białorusi, jakiś punktowy atak, zaczepienie, to jest ważny sygnał dla świata zachodniego, dla nas również, że Białoruś jest sojusznikiem Rosji, a nie jest neutralny. Ważna jeszcze informacja, dosłownie sprzed chwili, tu się na chwilę zatrzymamy, a amerykańska ambasada w Ukrainie właśnie przeniosła swoją lokalizację z Kijowa. Teraz właśnie przeniesie się do Warszawy, tak podaje agencja Bloomberg. Jak wiele takich, panie ambasadorze, właśnie decyzji, kroków będzie w najbliższym czasie? Trudno powiedzieć, to zależy od tego, co się stanie w samym Kijowie. Niewątpliwie scenariusz rosyjski, o którym pisała prasa amerykańska, brytyjska, jest taki, żeby próbować stworzyć prorosyjski rząd. Co no jest starą techniką KGB, bo to samo próbowano robić w Polsce po wejściu Sowietów i w rezultacie mieliśmy rząd PKWN z Bierutem potem. Więc
Taki wariant jest w archiwum, ale on nie ma prawa przejść w tej chwili. Ukraińcy sobie już na to nie pozwolą i Ukraińcy dysponują dobrą bronią i dysponują odwagą i chęcią walki. Natomiast co do rosyjskich rekrutów i rosyjskich żołnierzy, to nie byłbym o tym taki przekonany. Chyba że będziemy mieli do czynienia, a pewnie będziemy mieli, z najemnikami Wagnera, bo to są po prostu ludzie, którzy są zawodowymi mordercami. Panie ambasadorze, zatrzymajmy się w tej chwili, do rozmowy jeszcze wrócimy. Pozwolę sobie teraz przejść do Wielkiej Brytanii. To jasne złamanie prawa międzynarodowego w oczywisty sposób narusza suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Tak premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson skomentował decyzję Rosji. Z kolei szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss zapowiedziała jutro nowe sankcje wobec Rosji. Dariusz Bohatkiewicz w Londynie przygląda się tym doniesieniom. Powiedz, dobry wieczór, jakich kroków należy spodziewać się ze strony brytyjskiego rządu? Witam, nie powiem dobry wieczór, bo to na pewno nie jest dobry wieczór, ale rzeczywiście informacja o tym, że Władimir Putin uznał niepodległość separatystycznych republik, zastała Borisa Johnsona w czasie konferencji prasowej dotyczącej koronawirusa w Anglii. Premier od razu powiedział, że jest to zła, mroczna decyzja, że Wielka Brytania nie pozostawi samych sobie Ukraińców, a także, co ciekawe, że należy dodatkowo wzmocnić wschodnią flankę NATO. Posłuchajmy zresztą Borisa Johnsona. Władimir Putin ogłosił, że Rosja uznaje separatystyczne republiki, Doniecką i Ługańską. To jawne naruszenie prawa międzynarodowego, wyraźne pogwałcenie suwerenności i integralności Ukrainy. To wypowiedzenie porozumień mińskich. Myślę, że to bardzo zły znak. To z pewnością kolejny sygnał, że sytuacja na Ukrainie zmierza w złym kierunku. Wielka Brytania będzie robiła wszystko, co w jej mocy, by wspierać naród Ukrainy poprzez zdecydowany pakiet sankcji. Będziemy wzmacniać wschodnią flankę NATO na wszelkie dostępne sposoby. Jesteśmy też jednym z niewielu krajów, które przekazały Ukraińcom defensywną, podkreślam, defensywną broń, która naszym zdaniem jest odpowiednia do ich potrzeb. No i właśnie po tych słowach Borisa Johnsona poznaliśmy stanowisko Liz Truss, przypomnę, szefowej brytyjskiej dyplomacji, która stwierdziła, że jutro na podstawie nowego wprowadzonego prawa Wielka Brytania wprowadzi bardzo mocne sankcje przeciwko Rosji. Chodzi o osoby prywatne i firmy rosyjskie. Jakie? O tym dowiemy się prawdopodobnie za kilka godzin. Prawdopodobnie będzie to oznaczało zajęcie środków finansowych w dolarach i funtach brytyjskich przez obywateli Rosji, a także rosyjskie przedsiębiorstwa. Ponadto będzie to olbrzymi cios w oligarchów rosyjskich, którzy tutaj w Wielkiej Brytanii na terytoriach zależnych od Brytyjczyków zgromadzili olbrzymie majątki. No i w końcu kolejna bardzo ważna sprawa, czyli likwidacja tak zwanych złotych wiz. Obywatele Rosji, ci najbardziej bogaci, po prostu inwestowali gigantyczne pieniądze w Wielkiej Brytanii i dzięki temu mogli po prostu funkcjonować i mieć prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. Ja dzisiaj byłem bardzo długo pod Westminsterem i widziałem między innymi obywateli rosyjskich, którzy jakby nigdy nic, bez żadnego problemu cieszyli się, że mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii i tu w takich sklepach jak Harrods po prostu wydawać olbrzymie pieniądze. Darek Bohatkiewicz z tymi informacjami. Darku, dziękuję Ci za teraz. Wracamy do rozmowy. Jan Piekło był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie, państwo i moim gościem. Panie ambasadorze, podpytam w związku z tym o te aktualne reakcje Zachodu. Mamy też informację rzecznika kanclerza Olafa Scholza, który poinformował, że Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone wspólnie uzgadniają odpowiedź na decyzję o uznaniu 2 separatystycznych regionów na wschodzie Ukrainy. Nie wymienili jednak, jakie sankcje nałożą na Rosję zachodni sojusznicy. Jakich kroków, decyzji się pan spodziewa? No, to jest dla Berlina i dla Paryża to jest wielki cios, ponieważ Berlin i Paryż to ojcowie fundatorzy porozumień mińskich, formatu normandzkiego. Are fighting for their homeland for 8 years in the war about which Western community has forgotten, in the war which is right now changing our world. Oni powodów do radości w tej chwili nie mają, natomiast powinni wyciągnąć z tego wnioski, że
jednak umawiać się z Putinem na coś. And we're back in the studio here in Warsaw, live on TVP World, with the coverage of the crisis in Ukraine. And joining us here in the studio is Maciej Kożuszek, head of the international desk at the Gazeta Polska Daily. Welcome. So before we actually start our conversation, we should probably take a look at the latest reaction from all around the world, starting with Britain's Prime Minister Boris Johnson. I będą za tym, żeby nałożyć na Rosję Putina bardzo ostre sankcje. No pytanie, co w tym względzie i w tym kontekście choćby z Nord Stream 2 i z kwestiami gospodarczymi. Rzeczywiście, co do Nord Stream 2, to bardzo ciekawa historia wydarzyła się na konferencji prasowej Scholza w Waszyngtonie, gdzie padło pytanie o tym, co się stanie, co się stanie z Nord Stream 2, jeżeli Rosja dokona agresji na Ukrainę. I za Scholza właściwie odpowiedział Biden, że projekt ulegnie wtedy skasowaniu. Ulegnie wstrzymaniu. Natomiast Scholz do tej pory nie był w stanie wydusić z siebie pewnego no właśnie, konkretu. nie odpowiedział właśnie w żaden sposób Bidenowi, to Biden odpowiadał wręcz za Scholza. No to jest właśnie ciekawa rozgrywka, jeśli chodzi o Niemcy, gdzie mamy Olafa Scholza. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know. Fortifying the eastern flank of NATO in all the ways that we have, but also being one of the few countries to have given the Ukrainians the defensive, I stress defensive, weaponry that we think is appropriate to their needs. And we will continue to think about what more we can do to support Ukraine in what is clearly a very, very dark and difficult time. So this was Britain's Prime Minister Boris Johnson with the reaction to the situation in eastern Ukraine. And we'll obviously be bringing you more of the latest comments from world leaders and opinion makers. So right now we're actually back to the studio here to the discussion concerning what's going on. So what is your take on what is happening in Ukraine right now? The events have been moving at a fairly quick pace following the announcement of the recognition of independence of the two breakaway states. Now we're hearing news that there are some Russian troop movements there. So what can you tell us about that? So, of course, the facts on the ground are very dangerous. You'll have Russian troops opposite Ukrainian troops in a region that is very volatile, and the border is in flux constantly, so it's a wholly different situation than just Russian troops on. Of course, there's on the traditional Ukrainian border, right? So this can escalate really quickly. But I think for a long time we have seen that the Putin regime entered the escalation ladder, and for some time, I think, due to Biden's administration policy, which was, I think, different from the policies of the West in the past. And I think the basic fact that we have to point to here is that Biden's administration, in my view, wouldn't consider pressuring Ukrainians to accept the Minsk agreements, which were far better for Putin than this conclusion, recognizing the independence of the Donetsk and Luhansk republics. Because that's something that some people have already mentioned, that Putin is actually working to his own disadvantage with that, because he's actually throwing away this leverage over Ukraine in exchange for this sort of very black and white situation. Essentially, these breakaway states are now recognized as independent. So there are, all the sophisticated plan that Putin might have had with regards to Ukraine. Right now, this is all over, isn't it? Well, I don't know if it's all over. You have to, I think, well, if we are talking about the Minsk agreements, you have to remember that it would give Russians huge tools in their arsenal, because it will create, in fact, Ukraine as a federal country, and these autonomous zones will be spheres of influence of Russian politics in Ukrainian politics. And right now, if you look at Ukrainians, of course, they mobilize in the Russian anti-Russian sentiment and anti-Putin sentiment, you would have to say. But the
people often say that foreign policy is not a zero-sum game, meaning that everybody can win. But I think in this case also it's not a zero-sum game in the sense that, well, many sides can lose, actually. I mean, nobody, I think, if you look at the situation realistically, thinks that Putin will lose in the long term. I mean, in terms of economic costs, for example, annexation of Crimea is not a plus proposition for him. In terms of development of this autonomous regions right now, and Russia will be economically overstretched. But what will happen in the meantime? I think that is the crucial point here, because I mean, of course, Russia will not be a first world power in the near future, and Putin will not realize or actuate his dream of regaining the superpower status. But in the meantime, as I said, many people may suffer, and I think it's the most important moment right now for the West to react. Well, exactly. The Western reactions are crucial in this regard. And we've actually got some more reactions coming in. This is from the German Foreign Minister, Annalena Baerbock. Let's have a look. Schönen guten Abend. Die heutige Anerkennung der separatistischen, selbsterklärten Volksrepublik. Today's recognition of the separatist self-declared People's Republic in eastern Ukraine is a major blow to all diplomatic relations in recent weeks for the peaceful settlement and political resolution of the current Russian conflict. Years of efforts in the Normandy format and the OSCE are thus fully undone for no comprehensive reason. Russia's commitment to a diplomatic solution to the crisis is taking a massive hit. The recognition is also a further violation of Ukraine's territorial integrity and sovereignty, which we commend in the strongest possible terms. Germany continues to stand unbrotherly by Ukraine and its international recognized borders. We will respond to this breach of international law. To this end, we are coordinating intensively with our partners. An der Seite der Ukraine und ihren international anerkannten Grenzen. Wir fordern Russland auf, die Entscheidung rückgängig zu machen. We call on Russia to reverse their decision and clear the way to return to diplomatic and political conflict resolution in line with the Minsk agreement. We also renew our urgent call on Russia to dismantle the military threat on its border with Ukraine. We expressly warn against further military escalation by Russia. Thank you very much. Militärischer Eskalation durch Russland. Herzlichen Dank. So this was Germany's foreign minister speaking on the current crisis happening in Ukraine, a crisis that was orchestrated, obviously, by Vladimir Putin. Now, the big question right now is what the West will do, as you've already said. And right now, I've got this comment from the former US ambassador to Russia, Michael McFaul, who said that when you describe Russian soldiers invading Ukraine right now as peacekeepers, even when you use quotation marks, you're using the language that Putin wants you to use. Call it what it is, an invasion. So is it really the case that we're actually facing an invasion and we should proceed with sanctions without further ado? Well, if you ask my opinion, of course we should do that. I mean, I always thought throughout this whole crisis that some preventive sanctions should be put in place, because of course you cannot, if Russia would like to engage, and from the Geneva summit with President Biden, Vladimir Putin showed some signs again, like throughout the last decades. He did that a couple of times, right? For example, in 2007 and before, that he would like to engage with Russia. So the West should say, well, if you are just raising the military tensions on sovereign country borders, if you are in your narrative questioning the sovereignty of that sovereign nation, you cannot be a full participant in that foreign policy game. So right now, I think it's a great moment. Of course, Putin, I think, because the things that in terms of well, we can call it a Russia PR. It's not the same PR rules for Russia as for other countries. For Putin, annexing Crimea, for some in the West, there were
so-called Russia understanders, right? They would say, well, really, there's a huge Russian minority there, and it's really comes from this Nikita Khrushchev's decision in '56 to give. So there are many reasons, and that was something I was trying to say. I mean, he was giving arguments dating back, going all the way back to the times of Vladimir Lenin and the Russian Revolution, right, saying that Ukraine is some sort of artificial construct. Now, right, doesn't this strike you as being eerily similar to the language being used by Nazi Germany with respect to Poland, for example, which was also allegedly a country that was artificial? Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to błąd. Ale potrafimy się temu przeciwstawić. Potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli te wartości, o które miałaby się Europa opierać, mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce. Słowa, które przeszły do historii. Panie ambasadorze, dlaczego Zachód tak długo właśnie nie wierzył, czy też te słowa tych słów w pewien sposób nie traktował poważnie? Dlaczego dopiero teraz? No cóż, Putin musiał przekonać cały świat, żeby jego słów nie traktować poważnie i teraz to się stało. Muszę powiedzieć, że z przyjemnością czytam teraz artykuły głównie w anglosaskiej prasie, gdzie cały czas wspomina się, że dlaczego nie słuchaliśmy wtedy naszych kolegów z Polski, ponieważ okazuje się, że to oni mieli rację. Dlaczego nie słuchaliśmy naszych kolegów z krajów bałtyckich? Oni po prostu znają Rosję i wiedzieli, co może nas czekać, co może czekać Ukrainy. Więc no, lepiej późno niż wcale wyciągnąć wnioski i one są wyciągane, tylko że niestety za to możemy zapłacić wszyscy znacznie wyższą cenę niż gdyby to zostało zrobione znacznie wcześniej. Kiedy można było jeszcze Putina powstrzymać przy pomocy i sankcji, i nacisków politycznych. Nikt tego wtedy nie chciał. Przejdźmy w takim razie jeszcze do Kijowa. Tam jest nasz korespondent Tomasz Jędruchów. Oczywiście do rozmowy jeszcze będziemy wracać. Tomku, powiedz, cały czas czekamy na tą decyzję, czy też właśnie oświadczenie prezydenta Zełenskiego. Co do tej pory wiemy, jeśli chodzi o reakcję Ukrainy? No, przede wszystkim wiemy, że już rozmawiał z prezydentem Joe Bidenem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Również jest po rozmowie z Borysem Johnsonem, to jest premier Wielkiej Brytanii. To oczywiście dwaj bardzo ważni partnerzy Ukrainy. Chociażby z tego względu, że oni jako pierwsi rozpoczęli dostarczanie broni oraz uzbrojenia dla Ukrainy w obliczu agresji rosyjskiej, która tutaj jest już spodziewana w zasadzie od kilku miesięcy. Później odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Natomiast jeszcze oprócz tego, że czekamy na to oświadczenie, na pewno dojdzie do rozmowy między prezydentem Wołodymirem Zełenskim, a także prezydentem Turcji, bo już teraz mamy oświadczenie Turcji, że ona odrzuca decyzję Rosji, co jest znamienne, tym bardziej, że w wielu kontekstach prezydent Erdogan jawi się nam jako sojusznik prezydenta Władimira Putina, ale tutaj jednak on uważa, że ta decyzja o tym kolejnym rozbiorze Ukrainy jest absolutnie nie do przyjęcia. Teraz oczywiście przed prezydentem Wołodymirem Zełenskim oraz przed ukraińskim rządem bez wątpienia trudna noc, dlatego że to będzie noc wielu rozmów, negocjacji z partnerami zachodnimi po to,
by prawdopodobnie wywrzeć na nich jak największy nacisk, aby ich odpowiedź i reakcja na kroki prezydenta Putina była jak najbardziej ostra i jak najpoważniejsza. Tutaj zapewne można się spodziewać, zdaniem ukraińskich komentatorów, że prezydent Wołodymir Zeleński będzie chciał, aby ten wjazd rosyjskich wojsk na teren samozwańczych Republik Doniecka i Ługańska został potraktowany tak, jak powinien być potraktowany de jure, czyli jako wtargnięcie na teren Ukrainy. Jeżeli rzeczywiście udałoby się prezydentowi Zełenskiemu przekonać zachodnich sojuszników do takiego podejścia, wtedy musieliby oni spełnić swoje prośby składane przez kilkanaście ostatnich dni dotyczących ewentualnych sankcji, które miałyby być karą za agresję na terytorium Ukrainy. No oczywiście, czy tak się stanie, to jest cały czas jeszcze pytanie otwarte. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, która w tej chwili spędza sens powiek nie tylko władzom w Ukrainie, ale też i osobom przybywającym niedaleko linii kontaktu. Czy te wojska, tak zwani mirotworcy, to znaczy jednostki pokojowe, takie nazywają przynajmniej władze rosyjskie, które wkraczają w tej chwili do Doniecka, do Donieckiej i Ługańskiej samozwańczej republiki, czy one zatrzymają się na linii rozgraniczenia, czy może wręcz przeciwnie, będą chciały zająć pozycję również na tych terenach, do których te samozwańcze republiki roszczą sobie prawo, a to są całe obwody doniecki i ługański, terytorium o wiele większe niż w tej chwili kontrolowane przez separatystów. Wiele więc wskazuje na to, że te działania, które zarówno mamy ze strony wschodniej, czyli prezydenta Władimira Putina, oraz ewentualne reakcje zachodnie, to są kwestie najbliższych kilku bądź kilkunastu godzin, kiedy będziemy mogli powiedzieć, do jakiego stopnia prezydent Władimir Putin posunął się z tym aktem wprowadzenia wojsk na tereny Ukrainy, a z drugiej strony będziemy wiedzieć, na ile państwa zachodnie są gotowe reagować tak, jak obiecywały wcześniej. Tomku, ty jesteś w Kijowie. Powiedz jeszcze, jaka atmosfera na miejscu, jak wygląda teraz to miasto, co prawda godzina nocna, natomiast czy udało ci się być może już usłyszeć reakcje choćby między innymi w mediach na to, co dzieje się w tej chwili na wschodzie Ukrainy? Znaczy przede wszystkim ten wieczór, kiedy wszyscy usłyszeli o orędzie prezydenta Władimira Putina, to można było obserwować w wielu miejscach zainteresowani ludzi przede wszystkim newsami, wiadomościami. Bardzo dużo ludzi śledziło na bieżąco w swoich telefonach najnowsze informacje. Tak jak rozmawialiśmy z Ukraińcami, których znamy, oni są, no, trudno użyć tutaj słowa, bo oni są po prostu źli, bardzo są źli, są oburzeni tym, co się stało. Oni nie ukrywają swojej nienawiści do prezydenta Władimira Putina, do tego, co on robi z ich krajem i do tego, co chce robić. To oczywiście na razie nie przekłada się na żadne inne reakcje, dlatego że pamiętajmy, w Kijowie mamy w tej chwili godzinę 1:30, więc jest noc i prawdopodobnie te niestety smutne informacje do wielu osób na razie nie dotarły, ale za każdym razem, kiedy mieliśmy okazję jeszcze wieczorem rozmawiać na ten temat z ludźmi, tutaj oni nie ukrywali swojego oburzenia, złości i trudno było znaleźć kogoś, kto chociażby próbowałby usprawiedliwić te decyzje i w tej chwili tak naprawdę trwa oczekiwanie na dwie rzeczy. Na pierwszą, co zrobi rząd, prezydent, co zrobią ukraińskie władze, a druga rzecz, jak na to wszystko zareaguje Zachód, ponieważ należy tutaj podkreślić bardzo mocno, że jest bardzo duża wiara w pomoc ze strony Zachodu. Nie wiadomo, wiele osób mówi, że być może ta wiara jest nieuzasadniona, że ona nie ma żadnych podstaw, ale jednak jest i to jest jeszcze jedna rzecz, o której też mówili moi koledzy dziennikarze, z czym spotykamy się na co dzień, że ludzie na ulicy, widząc nas relacjonujących te wydarzenia, widząc polską flagę na naszych rękawach, dziękują nam za to wsparcie, które my im udzielamy, za wsparcie dyplomatyczne, za wsparcie humanitarne. No i musimy o tym pamiętać, że dziś oni liczą na nas bardziej niż kiedykolwiek. Ukraina liczy na Polskę, Ukraina liczy na Zachód. Tomek Jędruchów w Kijowie zbiera wszystkie informacje. Tomku, dziękuję ci za teraz. Z najnowszych informacji mamy: Ukraina domaga się zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ukraińskie władze prowadzą rozmowy ze światowymi liderami na temat decyzji właśnie Władimira Putina o uznaniu niepodległości dwóch regionów Ukrainy, Ługańskiego i Donieckiego. Takie są informacje z ostatniej chwili.
Rosji. Natomiast do orędzia Władimira Putina uznającego suwerenność separatystycznych republik odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron. Uznając separatystyczne regiony wschodniej Ukrainy, Rosja łamie swoje zobowiązanie i podważa suwerenność Ukrainy. Potępiam tę decyzję. Zwołam nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ i wezwałem do nałożenia sankcji. Tak pisze Emmanuel Macron. Z kolei apel do Moskwy płynie także z Berlina. Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock wezwała Rosję do cofnięcia decyzji o uznaniu republik ludowych w Donbasie oraz powrotu na drogę dyplomatycznego i politycznego rozwiązania konfliktu zgodnie z porozumieniami mińskimi. I jak podkreśliła, krok Moskwy stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i jest ważnym ciosem dla wszystkich wysiłków dyplomatycznych zmierzających do pokojowego rozwiązania i politycznego rozstrzygnięcia obecnego konfliktu. Lata wysiłków w formacie normandzkim i OBWE są celowo i bez zrozumiałych powodów niszczone. Tak dodała i zapewniła, że Niemcy nadal niezłomnie stoją po stronie Ukrainy w jej granicach uznawanych przez społeczność międzynarodową i jednocześnie pojawił się też apel do Rosji o likwidację zagrożenia militarnego na granicy z Ukrainą. Takie jest stanowisko z kolei Niemiec w tej sprawie. My wracamy do naszego gościa. Jan Piekło cały czas z nami. Panie ambasadorze, no właśnie, te reakcje, mówimy cały czas o tych reakcjach, a co powinna zrobić Ukraina, o której mówił przed chwilą nasz korespondent Tomasz Jędruchów? Ukraina powinna liczyć na sojuszników, a sojusznicy powinni jej pomagać. Ukraina powinna zachować spokój, powinna pracować również na szczeblu dyplomatycznym. I no, to jest budujące, że w tej chwili ojcowie chrzestni formatu normandzkiego poczuli się dotknięci i urażeni i zaczynają wreszcie reagować tak, jak powinni reagować już dawno temu. I to jest w całości zasługa Władimira Putina. Mamy, panie ambasadorze, pierwsze już konkretne decyzje. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, pojawiła się taka informacja, podpisał dekrety wykonawcze do ustaw wprowadzających sankcje. Na razie dotyczą one tych właśnie dwóch samozwańczych republik w Doniecku i Ługańsku, a ten dokument zakazuje handlu między Stanami Zjednoczonymi i tymi właśnie regionami na wschodzie Ukrainy, których niepodległość uznała Moskwa. Czy to oznacza w związku z tym, że te informacje o sankcjach, kolejne deklaracje faktycznie wejdą w życie? No przede wszystkim jakoś nie bardzo rozumiem, że tu był jakiś handel Zachodu z tymi republikami. To chyba jakieś nieporozumienie, bo czegoś takiego w ogóle nie powinno być. Oczywiście te republiki nie miały osobowości. W tej chwili też nie mają osobowości, bo to, co zrobił Putin, to jest tak, jakby podarował. To jest to, jak z Sienkiewicza podarować komuś Niderlandy. On po prostu aktem stworzenia urodził dwa nowe twory państwowe. I to, żeby je w tej chwili obłożyć sankcjami, no to na pewno dobrze, że coś takiego się dzieje, ale sankcje powinny pójść na inny odcinek, na odcinek Kremla, na Putina, na oligarchów, na Rosję, na ekonomię rosyjską również. Dokładnie tak niestety. To Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie, państwa i moim gościem. Oby te najczarniejsze scenariusze się nie ziściły, o których pan ambasador mówił. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A wobec tych informacji, które przed chwilą się pojawiły, wędrujemy w związku z tym za ocean. Tam nasz korespondent Rafał Stańczyk. Rafale, oddaję ci głos. Witam serdecznie. Rzeczywiście tutaj odnosząc się trochę do słów ambasadora Jana Piekło, tych sankcji
Sankcje zostały ogłoszone przez prezydenta, zostało już podpisane rozporządzenie, no ale są to dosyć symboliczne jak na razie sankcje. Ważne jest to, że one zostały nałożone bardzo szybko. Kilkadziesiąt minut po decyzji Władimira Putina Stany Zjednoczone powiedziały, że takie sankcje będą nałożone, ale one tyczą się tylko i wyłącznie na razie tych dwóch samozwańczych republik. Nie są one nałożone na Rosję, żadne takie konsekwencje nie są na razie planowane. Tu warto zacytować przedstawiciela administracji Białego Domu, który jest cytowany przez CNN, który mówi, że na razie tej dalszej inwazji jak na razie nie ma. To, co widzimy na obrazkach, te czołgi rosyjskie, zdaniem tego przedstawiciela Białego Domu, nie stanowią dalszej inwazji, bo siły rosyjskie są tam od 2014 roku, dlatego Ameryka będzie oceniać konkretne działania Rosji. Czyli to można interpretować w ten sposób, że te poczynania Rosji, ta decyzja Władimira Putina, a także decyzja o wysłaniu rzekomo sił pokojowych do dwóch republik, to nie jest powód, żeby Ameryka rozpoczęła swoją nie agresję, ale żeby na przykład zaczęła stosować sankcje, o których tak dużo mówi. Co warto też zaznaczyć, te sankcje nałożone na dwie republiki samozwańcze to nie są sankcje, o których mówimy od tygodni. Te główne sankcje, które mają tak silnie uderzyć w gospodarkę rosyjską, one cały czas czekają na to, by je uruchomić, ale z tego wynika, że ta decyzja Rosji na razie takim pretekstem nie jest. Prezydent Joe Biden tuż po słowach Władimira Putina rozmawiał po pierwsze z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim, zapewniał go o tym, że Ameryka ma przygotowane sankcje, że Ameryka potępia działanie Rosji, a także mówił o tym, że Ameryka cały czas widzi tą integralność terytorialną Ukrainy, co jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji. Ten kolejny telefon to była rozmowa z kanclerzem Niemiec, a także z prezydentem Francji, tak by kolejne kroki Zachodu uzgodnić i według wstępnych informacji, by jutro mamy usłyszeć o kolejnych sankcjach, które mogą być nałożone, ale raczej właśnie w kontekście tych dwóch republik. Więc jak na razie jest to oczekiwanie. Cały czas jest też zasadne pytanie, czy dojdzie do spotkania szefów dyplomacji obu państw, to jest planowane na czwartek, a także czy w przyszłości dojdzie do spotkania prezydentów obu państw. Jak na razie słyszymy, że dyplomacja jest możliwa, dopóki nie ruszą czołgi. Te czołgi ruszyły, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Ameryka twierdzi, że tam i tak były wcześniej rosyjskie czołgi, były rosyjscy żołnierze, więc to nie jest pretekst, żeby taką operację rozpocząć. Trudno powiedzieć, czy dzisiaj będzie jakiekolwiek inne wystąpienie w Białym Domu, dlatego że Biały Dom mniej więcej 20 minut temu wysłał informację do dziennikarzy akredytowanych, że dziś takiego spotkania, wystąpienia nie będzie, że dziś nie będzie już nic tutaj do relacjonowania. To się oczywiście wszystko może zmienić, ale jak na razie wygląda na to, że jutro będą podejmowane kolejne decyzje. Na razie Ameryka czeka, na razie zostały podjęte te pierwsze decyzje o sankcjach, ale to nie jest chyba to, na co wszyscy czekaliśmy. To jest też wyczekiwanie, co teraz zrobi Rosja. Rafale, a powiedz, jak dużo miejsca, choćby w ukraińskich mediach, ale też i w rozmowach Amerykanów, w amerykańskich, mediach stanowi właśnie ten temat, to znaczy Ukraina i działania prezydenta Władimira Putina? Te tematy związane z Ukrainą, z Rosją, a także chociażby ze stacjonowaniem amerykańskich żołnierzy w Polsce, one się pojawiają w mediach. Przedstawiciele dużych stacji jak CNN, Fox News, NBC mają swoich korespondentów. Często są korespondenci w Polsce, w Moskwie, w Kijowie, w Brukseli. Oni relacjonują to, co się dzieje, ale też trzeba przyznać, że chociażby dzisiaj te główne programy informacyjne w Stanach Zjednoczonych nie złamały swojej ramówki. Tam przez 20 minut mamy na przykład relacje z Ukrainy, relacje z Polski, relacje z Moskwy, ale później wchodzą już tematy związane z COVID-em, ze stanem zdrowia królowej Elżbiety II. Też są tematy satyryczne, pojawiają się chociażby w Fox News o 5, więc ten temat jest tu obecny jak najbardziej, ale to nie jest takie napięcie związane z wkroczeniem wojsk rosyjskich na Ukrainę, tak jak w Europie, tak jak w Polsce.
To Rafał Stańczyk. Rafale, dziękuję Ci serdecznie za teraz. My też cały czas przypominamy, że to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, również oświadczenie Władimira Putina, cały czas jest także komentowane na bieżąco w TVP World po angielsku. To jest wszystko dla tych anglojęzycznych widzów, którzy właśnie chcą dowiedzieć się więcej, co dzieje się na wschodzie Europy. A dzieje się dużo i tak teraz głos już nie Stanów Zjednoczonych, a Brukseli. W odpowiedzi na uznanie przez Rosję suwerenności Republik Donieckich szefowie unijnych instytucji zapowiadają sankcje. Słowa potępienia za te działania płyną od szefów unijnych instytucji, a o szczegółach opowie Państwu Dominika Ciosić. Zarówno przedstawiciele instytucji unijnych, czyli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Charles Michel, ale także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zgodnie potępiają dzisiejsze decyzje rosyjskie. Uznają oni, że fakt, iż Rosja postanowiła uznać samozwańcze wschodnie regiony Ukrainy jest pogwałceniem prawa międzynarodowego, a konkretnie przede wszystkim tzw. porozumienia mińskiego. We wspólnym oświadczeniu von der Leyen oraz Michel piszą, że jest to działanie sprzeczne z prawem międzynarodowym. Rosja zlekceważyła reguły obowiązujące na całym cywilizowanym świecie i teraz powinna się liczyć z surowymi konsekwencjami w postaci sankcji. Jak na razie jednak nie jest sprecyzowane, jakiego typu sankcje mogły to być. Z tego co wiem, także teraz są już prowadzone konsultacje przez przewodniczącego Rady Charlesa Michela w sprawie zwołania ewentualnego nadzwyczajnego unijnego szczytu w tej właśnie sprawie. Taki pomysł zaproponował jako jeden z pierwszych polski premier Mateusz Morawiecki i jest to teraz konsultowane z innymi premierami. Jeżeli jutro okaże się, że większość premierów wychodzi z podobnego założenia, to według moich źródeł taki szczyt mógłby zostać zorganizowany bardzo szybko. Szczyt unijny nadzwyczajny także zostanie natychmiast zorganizowany w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego, ewentualnego zbrojnego wtargnięcia Rosji na teren Ukrainy. I wówczas także natychmiast weszłyby w życie specjalne unijne sankcje nałożone na Rosję, te najbardziej surowe gospodarcze sankcje. Akcję Rosji potępił także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Uznał to za działanie sprzeczne z prawem międzynarodowym i wezwał Rosję do poszanowania porządku międzynarodowego. Jutro w NATO odbędzie się spotkanie specjalne ambasadorów akredytowanych przy NATO krajów członkowskich z udziałem polskiego szefa dyplomacji Zbigniewa Rała, który wystąpi tym razem w roli przewodniczącego OBWE i tu głównym tematem dyskusji będzie to, co się teraz dzieje na Ukrainie i w Rosji. Z Brukseli Dominika Ciosić, Telewizja Polska. To o tym, jakie kroki będzie podejmować Bruksela wobec oświadczenia Władimira Putina. A ze mną kolejny gość, Siergiej Pilasa, dziennikarz telewizji Biełsat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy te sankcje powinny być nałożone, żeby faktycznie, żebyśmy mogli mówić o tej reakcji zdecydowanej i natychmiastowej? Najlepiej wczoraj, żeby te sankcje były nałożone, ale to taki żarcik, czarny humor. To znaczy jak najszybciej, zdecydowanie jak najszybciej i moim zdaniem tych sankcji przeciwko okupowanym terytorium, czyli nieuznawanym republikom, które uznała Rosja, to jest zdecydowanie za mało. To na Kremlu mogą uznać jako słabość. Zobaczą, że reakcja jest słaba i będą próbowali wykonać kolejne agresywne kroki. Więc jak najszybciej powinny być wprowadzone sankcje, jak najbardziej ostre, jakie są możliwe, jeśli chodzi o Unię Europejską, no ponieważ oczywiście potrzebny jest konsensus tutaj. Wiemy także o tym, co podaje agencja Reutersa. Rada Bezpieczeństwa zbierze się o godzinie 3:00 w nocy czasu polskiego w celu dyskusji na temat kryzysu na Ukrainie. Rada Bezpieczeństwa we wtorek, o 3:00 w nocy we wtorek. Spodziewa się pan jakichś takich przełomowych właśnie decyzji względem Ukrainy i względem oczywiście także Rosji? Czy będą to cały czas jednak takie dyplomatyczne oświadczenia, z którymi mamy cały czas do czynienia? Oczywiście teraz te rady się zbierają, nadzwyczajne posiedzenia, natomiast jak według pana będzie ta dalsza reakcja Zachodu wyglądać?
Ja nie czekam zbyt wiele od Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ta organizacja w zasadzie sprowadza się do pewnych działań rytualnych, a to przez to, że Rosja i Chińska Republika Ludowa blokują wszelkie decyzje związane z polityką Rosji, tak? Można mówić o pewnym nieformalnym sojuszu Pekinu i Moskwy, więc tak, oczywiście mogą być deklaracje, ale jakby to nie jest w tej sytuacji najważniejsze. Najważniejsza jest pozycja USA w pierwszej kolejności, a także ich sojuszników. I moim zdaniem nawet nie sankcje są tutaj ważne, ponieważ Putin ma możliwości przetrwania dość długo w sytuacji nawet coraz bardziej ostrych sankcji. On przygotował się na okazję wprowadzenia sankcji, ma pewną poduszkę bezpieczeństwa finansową. O wiele ważniejsze jest wsparcie dla Ukrainy. To bardzo szybkie wsparcie wojskowe, to znaczy sprzęt, więcej instruktorów, być może jeszcze coś więcej, no na przykład ochotnicy, tak? Ale to rząd w Kijowie, prezydent Zeleński, to oni powinni poprosić o takie zwiększone wsparcie wojskowe, techniczne partnerów na Zachodzie. To jest moim zdaniem o wiele ważniejsze, bo to bardziej powstrzyma agresję Putina, który coraz mniej liczy pieniądze w kieszeni, a bardziej chodzi mu o coś twardego, jakby na to, co się dzieje no, w realu, na ziemi jakby. No właśnie, na ile to, co robi Władimir Putin, jest kwestią ambicji? Pytam tutaj bardziej pod kątem tego, do czego może doprowadzić, do jakich kroków? Moim zdaniem to wyłącznie jest jego ambicja, jego wizja świata, jego zniekształcony, chory nawet sposób postrzegania tego, co się dzieje dookoła Rosji. W zasadzie tylko wyłącznie od jego osobistych decyzji to wszystko zależy i myślę, że on może pójść po prostu bardzo daleko z tym. Myślę, że absolutnie nie można wyłączyć teraz pełnoskalowej inwazji, która jest mało prawdopodobna oczywiście, ale wydawałoby się, że jakby wejście oficjalne rosyjskich wojsk na okupowany teren Ukrainy, na Donbasie, da pewną deeskalację. Tak, być może na jakiś czas, ale nie warto na to liczyć. To nie jest powód do tego, żeby się troszeczkę jakby zrelaksować, tak? Będą dalsze kroki. Dlaczego? Dlatego, że wejście rosyjskich wojsk oficjalnie na Donbas nie rozwiązuje największego problemu Putina. Największym problemem Putina to jest perspektywa wejścia Ukrainy do NATO, tak? Poszerzenie NATO na wschód. To jest jego problem w zasadzie psychologiczny. On ciągle powtarza o tym, że jak Ukraina wstąpi do NATO, to czas dolotu rakiety amerykańskiej skróci się o połowę. Nie 15 minut z terenu Polski powiedzmy, tak? Tylko 5-7 minut z terenu Ukrainy. Chociaż to jest zupełna fantastyka, ponieważ nawet no, perspektywa wstąpienia Ukrainy do NATO jest bardzo daleko odległa. Sugerował nawet to kanclerz Scholz, że że prędzej jakby Putin odejdzie z tego świata, niż Ukraina wejdzie do NATO. Ale mimo to ten jego strach psychologiczny, głęboki, paranoja w zasadzie definiuje decyzję Putina. Zaraz poproszę pana o analizę wystąpienia Władimira Putina, ale zobaczmy, co w mediach społecznościowych właśnie o tym orędziu mówił Garry Kasparow, szachista rosyjski. Posłuchajmy. Przemówienie Putina stało się szaleńczym elaboratem historycznych krzywd i urojeń, mitem rosyjskiego upokorzenia. Koncentracja sił NATO i USA jest spowodowana tym, że wielcy przywódcy potrzebują największych wrogów, a Ukraina nie wystarczy. Ale Ukraina musi cierpieć za niekompetencję i zaciekłość Putina. Nikt nie powinien zawracać sobie głowy rozszyfrowywaniem tego absurdu. Putin chce konfliktu, ponieważ potrzebuje konfliktu. Musi odwrócić uwagę od swoich niepowodzeń w Rosji, zniszczyć każdy pobliski model demokratyczny. Sprawdził, czy ktoś, kto mógłby go powstrzymać, nie zrobi tego i nikt się nie odważył. Lata zachodniej paplaniny o porozumieniach mińskich i dyplomacji, a Putin, jak wiedział od początku, po prostu splunął na nie i powiedział, że Rosja przejmuje siłą więcej terytorium Ukrainy. Zobaczymy szybką i stanowczą reakcję obiecaną przez USA i sojuszników. To jeszcze nie koniec. Jeśli nie będzie znaczącej reakcji na rzucanie przez Putina kłamstw i gróźb oraz zajmowanie kolejnych ukraińskich terytoriów, nie będzie miał powodu, by wysyłać swoje siły do domu. Dlaczego nie wziąć więcej?
Mam nadzieję, że to przemówienie będzie pewnego dnia dowodem w procesie Putina w Hadze, ale to zbyt optymistyczne w świecie, w którym dyktator może po prostu urwać kawałek Europy, podczas gdy jego świta nadal cieszy się dobrym życiem w wolnym świecie. To jeden z komentarzy, który pojawił się w mediach społecznościowych. To jeszcze posłuchajmy właśnie fragmentu o orędzie prezydenta Rosji. Zmieniają prezydenty, deputaty Rady. Zmieniają się prezydenci, deputowani do Rady Najwyższej, ale nie zmienia się istota. Agresywny, nacjonalistyczny charakter samego reżimu, który przejął władzę w Kijowie. Reżim ten w pełni zrodził się z przewrotu państwowego w 2014 roku. Ci, którzy wtedy poparli przemoc, rozlew krwi i bezprawie, nie uznawali i nie uznają innego rozwiązania kwestii Donbasu niż rozwiązanie wojenne. W związku z tym uważam za konieczne podjęcie decyzji, która już dawno dojrzała, by natychmiast uznać niepodległość i suwerenność Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Proszę, by Rada Federacji poparła tę decyzję, a także ratyfikowała porozumienia o przyjaźni i wzajemnej pomocy z obiema republikami. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимодействии. I słyszał całe wystąpienie Władimira Putina. Jakie wnioski się po nim nasuwają? Tak, no to jest bardzo ważne wystąpienie w sensie takim programowym, tak? My przez ostatnie lata przypominaliśmy sobie jego wypowiedzi sprzed wielu lat dotyczące, no najbardziej znana, tak? O upadku Związku Radzieckiego jako największej geopolitycznej tragedii XX wieku. Tutaj usłyszeliśmy w zasadzie to wszystko, co on powtarzał przez wiele lat, ale w takiej pigułce jakby, tak? Przede wszystkim on w zasadzie nie uznaje Ukrainy jako samodzielnego państwa. Białorusi zresztą też. Więc to już jest poważna deklaracja, że on nie zadowoli się ani Donbasem, ani nawet deklaracją nieprzystąpienia Ukrainy do NATO. To dla niego za mało. On potrzebuje całej Ukrainy, kontroli nad tą Ukrainą i przez te wszystkie 8 lat od początku agresji hybrydowej, nieco ukrytej agresji, tak, nie udało mu się tego osiągnąć. On próbował od środka zburzyć ten porządek zbudowany po rewolucji godności, przeszkodzić tworzeniu demokratycznej Ukrainy, ale mu się to nie udało od środka, tak, więc próbuje to zrobić od zewnątrz. Trudno bardzo analizować te wszystkie jego absurdy, fejki, jakieś historyczne mity, na których historycznych, które pojawiły się. Cała historia Rosji na tym zbudowana i on po prostu wierzy w to, on serio o tym mówi, bardzo poważnie. Skończę tylko myślą Kasparowa. Kasparow, którego tutaj państwo przytoczyliście, niedawno powiedział, że ta agresja, nie zacytuję dokładnie, ale sens jest taki, że ta agresja jakby Kremla przeciwko Ukrainie to jest ostatni etap wojny Złotej Ordy przeciwko Rusi kijowskiej. Więc tu warto też spostrzegać w takiej perspektywie tysiącletniej historii, tak? Panie redaktorze, a mówimy tutaj o prezydencie Rosji, a jak sami Rosjanie podchodzą właśnie do tej wersji historii, to jednak mimo wszystko społeczeństwo, które cały czas się zmienia. Jak to wygląda w praktyce? Trudno mi powiedzieć o poparciu Rosjan, rosyjskiego społeczeństwa dla działań Putina. Ważne są dwie rzeczy moim zdaniem. To jest to, że po aneksji Krymu w Rosji panowała euforia, wzrosło poparcie dla Putina. Tak? W ciągu ostatnich wielu lat, 8 lat po rozpoczęciu agresji przeciwko Ukrainie, sytuacja w Rosji raczej się pogarszała. Więc i poparcie Putina już nie jest takie, jakie było te wiele lat temu. Więc potrzebne jest coś, co by podbudowało to poparcie dla niego. On nie potrzebuje dużego poparcia, przecież w Rosji nie ma wyborów demokratycznych, ale skłonić na swoją stronę jakby część społeczeństwa jednak dla niego to ma znaczenie. Tak? My widzimy, że z tym akurat nie jest łatwa sprawa. Ta deklaracja byłego generał-pułkownika rosyjskiego, tak? Prezesa Stowarzyszenia Oficerskiego, świadczy o tym, że generalicja i emerytowana, i ta obecna w służbie czynnej jednak bardzo sceptycznie podchodzi do
do tych planów Putina. I to nawet biorąc pod uwagę to, że ta generalicja ci oficerowie są bardzo mocno szowinistycznie i nawet nacjonalistycznie nastawieni. Oni nie popierają jednak tego, co on robi. Uważają, że on prowadzi Rosję do katastrofy, że trzeba się zająć bardziej wewnętrznymi problemami Rosji, tak? Która wymiera, demograficznie po prostu umiera Rosja. Tak? W zasadzie za 100 z kawałkiem lat Rosja, ludność Rosji sprowadzi się do zera po prostu. To są problemy, którymi trzeba się zająć. Więc myślę, że społeczeństwo poparłoby jakąś taką małą wojenkę zwycięską, ale myślę, że ona jest niemożliwa. Ukraina zupełnie już inna jest, wojsko ukraińskie jest inaczej przygotowane i nawet biorąc pod uwagę całą przewagę techniczną, którą ma Rosja, ta przewaga nie daje Rosji pewnego szybkiego zwycięstwa. Blitzkriegu nie będzie i być może dlatego go nie ma dotychczas, ponieważ w Rosji zdają z tego sobie sprawę. My cały czas widzimy na naszej antenie te siły zbrojne, które kierują się na wschód Ukrainy. Jeśli moglibyśmy właśnie spojrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie, takimi oczami wyobraźni, co będzie w kolejnym. За це я хочу подякувати всім вам, наші громадяни. Ви вкотре доводите українці розумна і мудра нація. І попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Сьогодні ввечері ми провели засідання Ради національної безпеки і оборони України. Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, президентом США Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. А також говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. І ще планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру, та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні Міністерство закордонних справ України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Також ініційовано екстрене скликання саміту Нормандської четвірки. Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами. Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда
І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо йти ним і тільки ним. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Інша країна, інша армія, одна мета – це мир. Мир в Україні. Слава Україні! За не дуже добрих новин ночі зазвичай тривожні, довші і темніші. Але останні 5 годин ми були разом із вами і намагалися розібратися у тому, що відбулося, що відбувається і що відбудеться, і якими ми прокинемося вже завтра. Це був президент України Володимир Зеленський зі зверненням, реакцією на рішення російського президента Володимира Путіна про визнання так званих ЛНР і ДНР. Я, Аліна Блохіна, дякую усій команді, яка сьогодні працювала разом зі мною над цим марафоном. Ми побачимося із вами завтра. І я, як завжди, бажаю тільки хороших новин. Вони обов'язково будуть. До зустрічі на Апостроф ТВ. Який план на виграний мільйон? Я зроблю супердорогий дизайнерський ремонт, такий як у журналах, та обновлю гардероб. Energy sector, which is, I think, well, there's no place for that in European politics. Sekretarza Generalnego ONZ i tutaj mamy wystąpienie rzecznika Antoniego Guterresza, który przede wszystkim również potępia decyzję Władimira Putina o uznaniu tych 2 separatystycznych republik w Donbasie za niepodległe. Tutaj on również nawiązuje do tego dokumentu, o którym przed chwilą mówiłem, czyli do porozumień mińskich. Mówi o tym, że to jest właśnie pogwałcenie tych porozumień z mińskich. Proponuję, żebyśmy posłuchali właśnie, co dokładnie powiedział rzecznik sekretarza generalnego ONZ. Sekretarz generalny ONZ uznaje decyzję Federacji Rosyjskiej za naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, co stoi w sprzeczności z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego, w pełni popiera suwerenność, niezależność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Sekretarz generalny ONZ wzywa wszystkie odpowiednie strony, by skupiły wysiłki na rzecz zaprzestania działań wojennych, ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej i na rzecz zapobiegania wszelkim działaniom i stanowiskom, które mogą dalej eskalować niebezpieczną sytuację na Ukrainie i wokół niej oraz nadania priorytetu dyplomacji w celu zajęcia się wszystkimi kwestiami w sposób pokojowy.
Wiemy również o tym i musimy pamiętać, że no nie tyle już na terenie Donbasu, bo tam już Rosja wysłała swoje siły, tak zwane siły pokojowe, że tam są żołnierze, ale również, i cały czas musimy o tym pamiętać, są wokół Ukrainy zorganizowane posterunki i oddziały rosyjskich wojsk. I tutaj mamy bardzo ciekawą mapę Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych i na tej mapie widzimy rozmieszczenie to aktualne rosyjskich wojsk. Są to zarówno konwencjonalne, jak i nieregularne siły lądowe. Do tego należy oczywiście doliczyć siły morskie, powietrzne, a także blisko 50 000 żołnierzy białoruskich, którzy również mogliby przeprowadzić operacje na Ukrainie. I tutaj warto, patrząc na tą mapę, podkreślić, że niebieskie samoloty to są siły powietrzne, na różowo oznaczone są siły ziemne, czyli wojsko, a niebieska kotwica w kilku miejscach to są z kolei siły morskie. A o tym, jaką broń Rosjanie już w tej chwili wykorzystują i te prorosyjskie oddziały separatystów w Donbasie, posłuchajmy ukraińskich żołnierzy. Oni dokładnie wiedzą, z czym mają do czynienia. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 2 dni nieprzyjaciel bardzo mocno uderzał w nasze pozycje wzdłuż linii frontu. Wykorzystywano granatniki dużego kalibru, samobieżną haubicę, moździerze o kalibrze 120 mm. Używali także granatników przeciwpancernych i automatycznych. I jeszcze jedna niepokojąca wiadomość, bo według oficjalnie opublikowanej, a wcześniej podpisanej przez Władimira Putina umowy z przywódcami separatystycznych republik, Rosja uzyskała prawo do budowy baz wojskowych w 2 właśnie tych separatystycznych regionach Ukrainy. Mamy także komentarz ze strony rzecznika polskiego rządu. Powiedział on przede wszystkim o tym, że posiedzenie, na którym podejmowano decyzje, było operetkowe. Posłuchajmy wypowiedzi. Na bieżąco monitorujemy sytuację, która ma miejsce na Ukrainie i w Rosji. Współpracujemy z naszymi sojusznikami, dlatego też otrzymujemy na bieżąco informacje wywiadowcze. Już od jakiegoś czasu widzieliśmy, że te ruchy ze strony Rosji mogą być daleko idące i dlatego właśnie dzisiaj, tuż po tym jak Władimir Putin zdecydował się na formalne uznanie części Ukrainy za niepodległe państwa, a docelowo de facto przecież za część Rosji, odbywa się to spotkanie, właśnie pilne spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest omówienie bieżącej sytuacji, jeżeli chodzi o aspekty międzynarodowe, militarne. W najbliższych godzinach również bieżące raporty z tego, co się dzieje na terenie Donbasu. Wiemy o tym, że już w tej chwili Władimir Putin poinformował, że ma być rzekoma misja stabilizacyjna. Tak naprawdę to jest element okupacji niepodległego kraju, którym jest Ukraina. I te wszystkie rzeczy powodują, że reakcja Unii Europejskiej powinna być twarda i dlatego też premier Morawiecki zwrócił się przed chwilą do przewodniczącego Rady Europejskiej o pilne zwołanie posiedzenia wszystkich szefów rządów. Niestety widzimy też, że część opinii europejskiej, niektórzy politycy próbują jeszcze tutaj te tematy rozmywać, ale szanowni państwo, my dzisiaj mamy do czynienia z aktem agresji wobec innego państwa, z uznaniem części niepodległego państwa za inne państwo, uznanie istnienia 2 republik, które są na terenie Ukrainy, które są terenem Ukrainy. W dodatku jeszcze przed chwilą Władimir Putin ogłosił, że ma tam być przekierowane wojsko rosyjskie. To tak naprawdę jest okupacja innego kraju i to trzeba wyraźnie tłumaczyć na polu europejskim, dlatego potrzebne są twarde sankcje gospodarcze, takie, które Rosja odczuje, zarówno chociażby w aspekcie finansowym, jak i geopolitycznym. Oczywiście inne sankcje są też ważne, ale te w tej chwili muszą być też odczuwalne już dla reżimu Władimira Putina, bo inaczej de facto to będzie przyzwolenie do dalszych ruchów ze strony tego kraju wobec Ukrainy, wobec zajmowania kolejnych terenów niepodległego państwa. Powiedzmy sobie wprost, jeżeli niektóre kraje Unii Europejskiej będą próbowały się wyłamać z tej jednolitej, twardej polityki wobec Rosji, to będzie oznaczało przyzwolenie dla Władimira Putina. To te państwa wtedy wezmą odpowiedzialność za to, że niepodległe państwo zostało zaatakowane przez Rosję, bo to w tej chwili jest jedyny sposób na to, aby wspólnota międzynarodowa zareagowała. Cieszymy się, że Stany Zjednoczone jasno mówią o tym, że takie sankcje będą, bo już zapowiadały to od wielu tygodni. To samo mówi Wielka Brytania. Czas na Unię Europejską, czas na jeden głos Unii Europejskiej, ale głos twardy, bo czas na dyplomację się zakończył w momencie, kiedy Rosja właśnie ogłosiła, że de facto okupuje kolejną część Ukrainy. A z nami cały czas Siergiej Pilasa, dziennikarz telewizji Biełsat.
Pojawiają się już pierwsze doniesienia dotyczące tego, jaka jest reakcja prezydenta Ukrainy. Czekamy cały czas oczywiście na oświadczenie dla prasy, ale wśród tych kwestii, które się pojawiły, między innymi od dłuższego czasu jesteśmy przygotowani. To też niszczy wysiłki. Tutaj mówię o tym, co zrobił Władimir Putin w pokojowych staraniach. Chcemy pokoju, ale też oczekujemy jasnych, konkretnych odpowiedzi i wsparcia od naszych sojuszników. To mówi prezydent Ukrainy Volodymyr Zełenski. Jak pan skomentuje te pierwsze doniesienia dotyczące właśnie reakcji ukraińskiego prezydenta? Tak, faktycznie pojawiła się niedawno reakcja, dosłownie kilka minut temu. Orędzie prezydenta Zelenskiego. No niestety nie mamy szansy na razie go obejrzeć, więc trudno mi komentować to czego treści nie znam. Musiałbym to najpierw obejrzeć. Moim zdaniem to jest, jeśli chodzi o treść, nie mogę nic powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o formę, moim zdaniem to jest nieco spóźnione. Wcześniej była potrzebna ta reakcja, no ale jak widać Rada Bezpieczeństwa musiała się dość długo naradzać. Oczywiście on też miał kilka rozmów telefonicznych z zachodnimi partnerami, sojusznikami i dopiero po tych wszystkich konsultacjach pojawiło się to orędzie, czy ten występ prezydenta Zelenskiego, o który dopiero trzeba się zapoznać, żeby go skomentować. Jasne, to oczywiście, że to na pewno nastąpi, natomiast podpytam jeszcze w związku z tym o to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Według pana, jakie te kroki będą stawiane w najbliższym czasie, zarówno ze strony ukraińskiej, ale także ze strony rosyjskiej? Tak, no przede wszystkim jeśli chodzi o stronę rosyjską, to w najbliższych dniach Rosjanie wprowadzą tam swoje wojska oficjalnie, otwarcie. Mówi się też o podpisaniu, przygotowaniu do porozumienia czy umowy o współpracy i dobrosąsiedztwie. No i zaczną się dziać dość dziwne rzeczy, tak? Czyli nawiązanie stosunków dyplomatycznych, jak to się robi w cywilizowanym świecie. Czyli będą tworzone pozory jakby uznania nowego państwa, tak? Które tak naprawdę żadnym ani jedno, ani drugie niepodległym państwem nie jest. Jest pod totalną kontrolą Rosji oczywiście, ale będą tworzyć takie fejkowe różne procedury, rytuały, tak? Oczywiście i dziś, i jutro jest poważne ryzyko, jeśli chodzi o duże incydenty lub nawet otwartą, większą agresję Rosji. Pojawiają się nieoficjalne informacje w poważnych amerykańskich mediach typu Bloomberg o tym, że Stany Zjednoczone tymczasowo przynajmniej nakazały swojemu personelowi dyplomatycznemu całemu, wszystkim współpracownikom dyplomatycznym USA w Ukrainie przemieścić się do Polski, przynajmniej przynajmniej tymczasowo, tak? Gdyby się okazało, że w najbliższym czasie inwazji nie będzie, to oni wrócą na Ukrainę. Ale to są nieoficjalne informacje, co prawda potwierdzone z kilku źródeł, nie są komentowane oficjalnie przez Departament Stanu. To też świadczy o tym, jak poważnie traktują to, co się dzieje, to, co robi Rosja obecnie w tych godzinach, w tej chwili po prostu na Donbasie. Jeśli chodzi o działania ukraińskie, no tutaj, tak jak mówiłem już wcześniej, według mnie najważniejsze jest wytłumaczenie społeczeństwu ukraińskiemu pozycji Ukrainy. Prezydent Zelenski, ministrowie powinni wytłumaczyć, co się dzieje, jak interpretuje to Ukraina, a także podjąć kilka poważnych działań. Szybkie przygotowanie wojska do tej sytuacji, tak? Do tej zmiany, do tej zupełnie innej sytuacji. Być może nawet częściowa mobilizacja rezerwistów, a także apel do sojuszników zachodnich, przede wszystkim do USA, Wielkiej Brytanii, a także do Polski, Litwy i innych państw o natychmiastową pomoc wojskowo-techniczną. Być może nawet apel do obywateli innych państw o pomoc w charakterze ochotników wojskowych, tak? To jest niezwykle ważne. Oczywiście też ważne jest uruchomienie wszelkich mechanizmów międzynarodowych. Dlatego też posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ jest bardzo istotne tutaj, ponieważ jeżeli nawet nie przyniesie konkretnych decyzji, a
trudno się tego spodziewać, ponieważ Chiny i Rosja wszystko blokują, to przynajmniej to będzie kolejny dzwonek, który obudzi świat, tak? I cały świat odwróci się od swoich codziennych spraw i znowu skieruje oczy ku Ukrainie, co jest tutaj dla nas ważne. Więc uruchomienie wszelkich procedur dyplomatycznych, międzynarodowych jest również istotne i ja spodziewam się, że dzisiaj rano, w ciągu tego dnia, najbliższych dni Rosja uruchomi wszelkie swoje możliwości. Dlaczego spodziewam się? No dlatego, że obserwowaliśmy jednak w ostatnich tygodniach czasem zdumiewające działania prezydenta Zelenskiego, który bagatelizował ten problem, nieco go, że tak powiem, zamiatał pod dywan, tak, jednocześnie tworząc iskrzenie pewne napięcia w relacjach z sojusznikami zachodnimi, którzy bardzo mocno sygnalizowali, że sytuacja jest poważna i przekazywali informacje poważne, wywiadowcze o planach Rosji. Mam nadzieję, że teraz nastąpi pewna mobilizacja również w administracji prezydenta Ukrainy. Na razie mobilizacja trwa na zachodzie. Serhiej Pilasa, dziennikarz telewizji Biełsat. Zostajmy jeszcze, panie redaktorze. Natomiast teraz pozwolę się połączyć z Urszulą Sokołowską, która jest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a będzie mówiła o spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Oczywiście to spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji w Rosji i na Ukrainie. Powiedz, Ulu, jaka jest reakcja Polski na decyzję prezydenta Władimira Putina? Tutaj trzeba zacząć od tego, że reakcja polskich władz na decyzję i na słowa Władimira Putina była bardzo szybka. I tutaj wiadomość sprzed kilku minut, o której informowaliśmy Państwa na naszej antenie. Prezydent Andrzej Duda już rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Zapewnił, że Ukraina ma pełne poparcie. Dodatkowo prezydent Andrzej Duda wskazał, że nienaruszalność granic to dla nas jedna z fundamentalnych norm prawa międzynarodowego. A wobec Rosji teraz oczywiście Unia Europejska i NATO twarde sankcje. O tych sankcjach bardzo się dużo mówi. Polskie władze jasno mówią, że oczekują reakcji Unii Europejskiej, oczekują reakcji NATO na wprowadzenie pakietu sankcji wobec Rosji. Te sankcje muszą być przede wszystkim bolesne dla Rosji, ponieważ to ma być jasny sygnał na to, że jeżeli Władimir Putin łamie prawo międzynarodowe, musi liczyć się z konsekwencjami. Premier Mateusz Morawiecki dzisiaj napisał o tym, że decyzja o uznaniu samozwańczych republik to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Dodatkowo szef polskiego rządu wzywa do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej, a więc Polska czeka teraz na szybką reakcję na zwołanie takiej Rady Europejskiej, no ale oczywiście przede wszystkim na ten pakiet sankcji. To, co się mówi, to oczywiście to, jak ważna jest teraz spójna i jednoznaczna odpowiedź całej Unii Europejskiej, całej wspólnoty, całego świata. Tutaj żadne z państw nie może się wyłamać, jeżeli chodzi o odpowiedź do Kremla. Ta spójność jest bardzo ważna, bo jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, tylko twarda i zdecydowana postawa może zatrzymać agresora. Polska natychmiastowo reaguje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało też specjalny komunikat, w którym podkreśla zdecydowane potępienie decyzji Władimira Putina, a także podkreśla solidarność oraz pełne poparcie dla Ukrainy. Dzisiaj zostało zwołane też pilne spotkanie, tak jak wspomniałaś, Marto, spotkanie szefa rządu, premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście w celu omówienia tej bieżącej sytuacji na wschodzie Ukrainy. To, co widzimy, to, co teraz się dzieje, ta inwazja ze strony reżimu Władimira Putina już się rozpoczęła. Jutro rano mamy się dowiedzieć, jakie są konkluzje, jakie są szczegóły tego spotkania premiera i wicepremiera. Jeżeli chodzi o reakcję Polski do obecnych wydarzeń, tutaj warto podkreślić, że te zagrożenia, które obecnie są realne, to oczywiście te także w cyberprzestrzeni. No i tutaj premier Mateusz Morawiecki dzisiaj podpisał zarządzenie w sprawie podwyższenia poziomu zagrożenia cybernetycznego do poziomu 3, a więc o 2 poziomy, a przypomnijmy, tych poziomów jest 4, więc widzimy, że to zagrożenie w cyberprzestrzeni także jest. Polskie władze reagują, cały świat reaguje na decyzję Władimira Putina. Polska, która już od dłuższego czasu stawia się za ukraińską racją stanu, podkreśla, jak ważna jest ta jedność, podkreśla, jak ważne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Także i dzisiaj polskie władze bardzo szybko zareagowały i podkreślają swoje pełne poparcie dla Ukrainy.
O czym Urszula Sokołowska. Ulu, dziękuję Ci za te informacje. Mówiłam Państwu kilka minut temu o tym, że pojawiły się pewne doniesienia o tym, co mówił prezydent Ukrainy, bo przypomnijmy, zakończyła się Rada Bezpieczeństwa, a oto oświadczenie właśnie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wielkie narody. Wielkie narody wielkie narodzie wielkiego kraju. U nas, u naszego kraju nie ma dłuższego czasu na wielkie lekcje historii. Nie będę opowiadać o przeszłości. Opowiem o realiach i o przyszłości. Za mną jest Ukraina w jej granicach, które zostały uznane przez społeczność międzynarodową. I te granice pozostaną takie same. Te granice będą takie niezależnie od oświadczeń Federacji Rosyjskiej. Tak samo jak my jesteśmy spokojni i jesteśmy pewni siebie. Za to chcę podziękować wszystkim wam, szanowni nasi obywatele. Wy po raz kolejny udowadniacie, że Ukraińcy są mądrym narodem i jest trzeźwo oceniacie sytuację i jako dorośli reagujecie na sytuację. My już od dawna jesteśmy przygotowani do wszystkiego, ale powodu dlatego, żeby się Państwo nie przespali tej nocy, nie ma. Dzisiejszego wieczoru odbyliśmy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Ukraina w sposób jednoznaczny określa działania Rosji, Federacji Rosyjskiej jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju. Cała odpowiedzialność za te działania leży na kierownictwie politycznym Federacji Rosyjskiej. Uznanie niepodległości okupowanych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego może oznaczać tylko jedno: jednostronne wyjście Rosji z porozumień mińskich oraz zignorowanie decyzji w ramach formatu normandzkiego. To właśnie rujnuje próbę pokojowego rozwiązania konfliktu i rujnuje wszystkie normalne, pokojowe formaty. Rosja legalizuje swoje wojsko, które faktycznie było na okupowanych terenach Donbasu od 2014 roku. Kraj, który od 8 lat popiera wojnę, nie może popierać pokoju, jak ona o tym mówi. I ja rozmawiałem z kanclerzem Niemiec Scholzem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, premierem Wielkiej Brytanii Borysem Johnsonem oraz rozmawiałem z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i jeszcze będę rozmawiać z prezydentem Turcji Erdoganem. Co będzie się działo dalej? My chcemy pokoju i jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Dzisiaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zwróciło się do kraju Rady Bezpieczeństwa ONZ z zapytaniem w ramach memorandum budapeszteńskiego, żeby były przeprowadzone konsultacje. Inicjowałam posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, posiedzenie OBWE. Nalegamy na pełnowymiarowej działalności Rady OBWE i Komisji Monitorującej oraz chcemy powołania posiedzenia Komisji Normandzkiej i chcemy poważnych i konsekwentnych działań, bo ważne jest to, żeby zobaczyć, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem i partnerem, a kto będzie kontynuować straszenie Rosji z pozycji słowa. My nie ulegamy jakimkolwiek prowokacjom. Nasze granice są chronione. Jest system obrony terytorialnej. Nasi partnerzy nas wspierają. I odpowiednio do artykułu 51 ONZ-u Ukraina ma prawo do indywidualnej i kolektywnej obrony. I my
Rozróżniamy prowokacje i inwazję. My mamy za sobą prawdę i ta prawda nigdy nie będzie ukrywana przed wami, przed państwem. I jeżeli zobaczymy, że następuje zmiana sytuacji, jeżeli będą jakieś większe ryzyka, to państwo o tym się dowiecie. A w chwili obecnej nie możemy działać chaotycznie. Zrobimy wszystko, żeby tak było też w przyszłości. Jesteśmy oddani drodze dyplomatycznej, drodze pokojowej i będziemy szli tylko tą drogą. Jesteśmy na swojej ziemi. My nikogo i niczego się nie boimy. My niczego i nikomu nie jesteśmy winni i my niczego i nikomu nie oddamy. I jesteśmy pewni tego. I teraz nie jest luty 2014 roku, teraz mamy luty 2022 roku. Teraz jest inny kraj, inna armia, jeden wspólny cel. Pokój, pokój na Ukrainie. Chwała Ukrainie. To było wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Tutaj padły m.in. ważne słowa: jesteśmy oddani drodze dyplomatycznej. Wołodymir Zełenski dodał również, że nikomu nic nie oddamy. I cały czas w tym wydaniu specjalnym, całonocnym wydaniu specjalnym TVP Info jest z nami również gość Serhiej Pielasa. I pytanie przede wszystkim o to, jak pan odbiera słowa Wołodymira Zełenskiego. Przede wszystkim także pytanie, do kogo pana zdaniem one są przede wszystkim, te słowa są kierowane. Dobrze, że to orędzie się pojawiło, tak, dość późno, bo w Ukrainie już jest po drugiej. Długo było przygotowywane, ale oczywiście prezydent Zelenski musiał się naradzić jak z Radą Bezpieczeństwa, tak i z przywódcami zachodnich państw, a także, jak on powiedział, będzie miał jeszcze rozmowy kolejne tej nocy. To znaczy, że nie tylko on nie będzie spał i połowa Ukrainy, ale i przywódcy sąsiednich państw, między innymi Turcji. Będzie miał ciężką noc. Mimo tego, że prezydent Zelenski uśmiechał się i próbował robić jakby dobrą minę, to sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Być może nawet poważniejsza, najpoważniejsza w nowoczesnej historii Ukrainy. To właśnie najbliższe godziny, najbliższe dni zadecydują o tym, co się będzie działo. Czy warto się spodziewać pełnowymiarowej inwazji Rosji, a takie prawdopodobieństwo wzrosło po prostu bardzo szybkim tempem do nieba, tak, na szczyty. W najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, w zależności od reakcji Ukrainy i zachodnich przywódców, moim zdaniem Putin będzie decydował się na kolejne kroki. Pewnie ma kilka różnych wersji, scenariuszy, różnych planów i w zależności od tego, co się będzie działo, będzie wybierał między tymi wariantami. Moim zdaniem to wystąpienie było w takim stylu Zelenskiego tradycyjnym zrobione, tak? Uspokajającym, bez paniki, jest pod kontrolą, wszystko, mamy wojsko i tak dalej. Faktycznie, jeśli chodzi o psychologię, to jest to potrzebne. Zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy wszyscy się martwią, znaczy nie wszyscy, ale społeczeństwo się martwi, przyjmuje się tym, co będzie dalej, tak? Wielka niewiadoma. Ale moim zdaniem zabrakło tutaj kilku rzeczy. Jest to zbyt jakby takie, zbyt pozytywne. Powinno być takie wystąpienie bardziej jakby realistyczne, a sytuacja nie jest aż taka pozytywna, żeby tutaj się uśmiechać i udawać, że jest jakby mimo problemów jest generalnie okej. Nie jest okej. Jest czas na to, żeby teraz w nocy już mobilizować społeczeństwo, tak? Może nie budzić, niech się ludzie wyśpią, ale pewne służby, wojsko powinni jednak być przygotowani do tego, że może coś się zacząć dziać już w najbliższych godzinach. Oby tak nie było, tak, ale moim zdaniem troszeczkę zabrakło jakby pewnej powagi, tak, wobec sytuacji.
Skoro jest pan redaktorem telewizji Biełsat, to też nie sposób nie zapytać na przykład o rolę w tym wszystkim, w całej tej układance, rolę prezydenta Ukrainy, prezydenta Aleksandra Łukaszenki, można powiedzieć samozwańczego prezydenta oczywiście Białorusi. No właśnie, jaka jego rola tu w tej układance pana zdaniem jest? No i jaka rola może być tych 50 000 żołnierzy rosyjskich, którzy są już w tej chwili właśnie na Białorusi, bardzo blisko tych granic z Ukrainą? Jeśli chodzi o rolę Łukaszenki i Białorusi, to jest to rola wasala, to jest jedyny sojusznik Putina, na którego on może liczyć. Ale najważniejsze jest to, że wykorzystywany jest teren Białorusi. Na terenie Białorusi znajduje się według różnych szacunków 20-30 tysięcy, być może więcej rosyjskich wojsk. Niektórzy eksperci uważają, że nie jest ich tak dużo, jakby Rosjanom chciało się zademonstrować, że bardziej jest to pozoracja pewna działań niż faktycznie obecność na dużą skalę. Przypomnijmy sobie, że ćwiczenia wojskowe, związkowa stanowczość miały skończyć się przedwczoraj. Mimo to zostały przedłużone w nieskończoność w zasadzie. Tłumacząc to tym, białoruski minister obrony wytłumaczył to tym, że no jakby napięcie na granicach nie spada, więc rosyjskie wojska zostają. Oprócz tych kilkudziesięciu tysięcy rosyjskich wojsk i najnowocześniejszego sprzętu, którego Białoruś nie posiada, rosyjskiego sprzętu, pamiętajmy o 45 000 białoruskich wojsk. Jaką pozycję zajmie teraz Łukaszenko? Oczywiście on ma niewiele tutaj do powiedzenia, ponieważ jest już w zasadzie lalką w rękach, taką kukiełką w rękach Putina, ale jeszcze troszeczkę nieco próbuje sobie pole do manewru swoje wykorzystać. Łukaszenko będzie unikał zaangażowania białoruskich sił zbrojnych w ewentualną otwartą inwazję Rosji przeciwko Ukrainie. Będzie starał się zminimalizować ten udział, na przykład tłumacząc tym, że musi pilnować granicy z Polską i z Litwą, że tam czyha NATO, prawda, i muszą białoruscy żołnierze tam pilnować. Ale sam fakt tego, że rosyjskie wojska znajdują się w tak jakby korzystnym dla nich terenie, no przypomnijmy sobie, jeśli popatrzymy na mapę, to granica ukraińsko-rosyjska jest cała po wschodniej stronie Dniepru, więc musieliby te wojska rosyjskie pokonać Dniepr. Oczywiście mówi się o tym, że Putina nie interesuje inwazja na całą Ukrainę, ale jeżeli sobie wyobrazimy tak pełnowymiarową inwazję, trzeba przekroczyć Dniepr. Natomiast uderzenie ze strony białoruskiej niweluje ten problem, ponieważ Białoruś znajduje się w większości swojej po zachodniej stronie Dniepru, tak? Więc ta rzeka nie stanowi żadnej przeszkody naturalnej. No i oczywiście utrudnia położenie ukraińskich sił, które zamiast skoncentrować całe swoje możliwości na wschodniej granicy, a także na granicy z Krymem, muszą rozrzucić część swoich sił, skierując je na północną granicę. Jest zupełnie inna sytuacja niż kilka lat temu, kiedy Łukaszenko deklarował, że on przyjedzie do Kijowa wyłącznie traktorem, a nie czołgiem. On może by chciał przyjechać tylko traktorem, ale na razie nie ma zbyt dużo do powiedzenia. O wszystkim decyduje Putin i ta decyzja o pozostawieniu wojsk rosyjskich na Białorusi zapadła na Kremlu. Nawet nie bardzo się z Łukaszenką tą decyzję konsultowali. To jeszcze pytanie, skoro pan wspomniał o samym Władimirze Putinie. No dzisiaj premier Wielkiej Brytanii powiedział takie słowa, ja nie wiem absolutnie, co siedzi w głowie Władimira Putina. Czy pana zdaniem właśnie, co siedzi, czy pan wie może, co siedzi w głowie rosyjskiego przywódcy? Wydaje mi się, że można tutaj przypuszczać, w jaki sposób mniej więcej on myśli, tak? Pamiętajmy, że Putin to jest osoba, która przeżyła bardzo trudne, dramatyczne dzieciństwo. On nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Bito go, miał problemy rodzinne. W zasadzie psychologicznie Władimir Putin jest mocno pokaleczony. I to wszystko, co się działo po tym, i służba w KGB radzieckim, i jego kariera polityczna, i zmiana jakby bardziej demokratycznej linii kierunku rozwoju Rosji za Borysa Jelcyna na przestawienie Rosji na tory odtwarzania Imperium Rosyjskiego,
to jest moim zdaniem wszystko związane z jego dramatami, które on przeżył jako dziecko. Czym można wytłumaczyć to, co teraz on robi, jakie decyzje podejmuje? No, przede wszystkim, moim zdaniem, to jest duży strach na granicy z paranoją przed tym, że Ukraina faktycznie wstąpi do NATO i amerykańskie wojska pojawią się na Ukrainie. On tego naprawdę boi się, tak? Putin ciągle powtarza wielokrotnie, kilkakrotnie przynajmniej z takich nagrań, gdzie on mówi o tak zwanym czasie dolotu rakiety do Moskwy. Obecnie taki czas według niego stanowi około 15 minut. Nie wiem, jak on liczy, trudno mi powiedzieć. Być może z terenu Polski, tak? Z terenu najbliższego państwa NATO. Jeżeli Ukraina zostałaby przyjęta do NATO, to według Putina taki czas dolotu stanowiłby około 7 do 10 minut, a w przypadku rakiet hipersonicznych nawet 5. Czyli on by po prostu miał o dwukrotnie mniej czasu, żeby dobiec do bunkra i ukryć się przed tym. To wydawałoby się absurdalnie, nawet śmieszne, gdyby on tego ciągle nie powtarzał. Więc wydaje mi się, że jego osobista psychologia, jego charakter ukształtowany również w dużej mierze w dzieciństwie powoduje jego działania, jego agresywne działania. I moim zdaniem, wbrew pozorom, jakby Ukrainie i nam wszystkim tutaj, Białorusinom też i Polakom, warto jakby pomyśleć o tym, że dopóki Putin rządzi Rosją, a ma już 70 lat przynajmniej, tak, około 70 ma, to nie będą mieli sąsiedzi spokoju. Natomiast jego odejście fizyczne, śmierć, tak, będzie oznaczało zmianę pokoleń we władzy rosyjskiej. I takie zmiany pokoleń zawsze w Związku Radzieckim i w Rosji oznaczały zmiany. Mam nadzieję na lepsze, tak? Śmierć Breżniewa spowodowała upadek Związku Radzieckiego, tak? Decyzje błędne podjęte przez Breżniewa, inwazja na Afganistan przede wszystkim, a także rewolucje pokojowe w Polsce, w Czechosłowacji, to wszystko obaliło. Więc moim zdaniem trzeba szykować się na to, żeby przetrwać te kilkanaście lat, dopóki nie nastąpi zmiana elit na Kremlu, a ona prędzej czy później powinna nastąpić. No, trzeba w takim razie uzbroić się w cierpliwość, jak pan mówi. Dziękuję bardzo, że był pan z nami o tej porze. Sierhiej Pieliesa z telewizji Bielsat był państwa i moim gościem w tym nocnym wydaniu specjalnego serwisu TVP Info. No a my w tej podróży po komentarze, po reakcje sięgamy również do Brukseli i zaglądamy do Brukseli, bo tam szefowie unijnych instytucji zdecydowanie potępili uznanie przez Rosję suwerenności samozwańczych republik donieckich i zapowiedzieli sankcje. Niebawem nastąpi spotkanie w tej sprawie na forum europejskim, a także Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tu przypomnijmy, to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ma rozpocząć się o 3:00 nad ranem czasu polskiego. A o szczegółach z Brukseli Dominika Ciosić. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Charles Michel wydali wspólne oświadczenie potępiające działania Rosji. Uznali w nim, że Rosja łamie prawo międzynarodowe, przede wszystkim porozumienia z Mińska i w ten sposób przyczynia się do destabilizacji sytuacji. I wezwali Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego i zagrozili także unijnymi sankcjami w związku z uznaniem przez Rosję samozwańczych terenów na wschodniej Ukrainie. W podobnym duchu wypowiedział się również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który także określił to jako karygodne łamanie prawa międzynarodowego. Co teraz może zrobić Unia Europejska? Jest rozpatrywany pomysł zwołania specjalnego unijnego szczytu w tej sprawie. Jako jeden z pierwszych zaproponował to polski premier Mateusz Morawiecki, a obecnie szef Rady konsultuje się z poszczególnymi krajami członkowskimi odnośnie tego właśnie pomysłu. Jutro może się już okazać, czy Unia Europejska z tego powodu postanowi zorganizować specjalny szczyt. Do szczytu, zwołania specjalnego szczytu doszłoby także natychmiast w przypadku ewentualnej zbrojnej interwencji Rosji przeciwko Ukrainie. To jest komunikat ze strony Rady. I tak samo wówczas doszłoby do natychmiastowego nałożenia na Rosję szeregu sankcji gospodarczych. Jak na razie jednak po tym pierwszym kroku, jakim jest uznanie przez Rosję samozwańczych republik na wschodniej Ukrainie, przygotowany jest pakiet innego typu sankcji, choć oczywiście
Jeszcze żaden z polityków unijnych nie chce mówić, na czym one konkretnie miałyby polegać. Jutro natomiast w kwaterze głównej NATO odbędzie się spotkanie Rady Północnoatlantyckiej ze specjalnym udziałem polskiego szefa dyplomacji. Zbigniew Rau wystąpi tutaj w roli przewodniczącego pracom OBWE i głównym tematem dyskusji będzie oczywiście to, co się dzieje na Ukrainie, ale także i w Rosji. Z Brukseli Dominika Ciosić, Telewizja Polska. To była relacja Dominiki Ciosić z unijnej stolicy. To teraz zaglądamy do innej, ważnej również stolicy, do Waszyngtonu, gdzie jest nasz korespondent Rafał Stańczyk. Dobry wieczór, Rafale. Mamy informację o tym, informuje o tym agencja Reutera, że już na przedmieściach Doniecka znajdują się rosyjskie czołgi. Dziennikarze agencji Reuters są na miejscu i na własne oczy mogli zobaczyć właśnie te czołgi. Wiemy również, i wspominaliśmy o tym przed chwilą, że posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, to specjalnie zwołane, rozpocznie się o godzinie 3 czasu polskiego, czyli w Waszyngtonie i w Nowym Jorku właściwie będzie to godzina 21. No właśnie, jak w kontekście tych ostatnich doniesień, jakich decyzji Rady możemy się spodziewać, no i jak w ogóle ustosunkowują się do tej decyzji Władimira Putina amerykańskie władze? Dobry wieczór. Tu rzeczywiście musimy pamiętać, jeśli mówimy o ONZ, że pracami Rady Bezpieczeństwa kieruje Rosja. Więc będzie to z pewnością odpowiednio nakierowane tak, by żadnej decyzji ONZ nie mogło podjąć w tej sprawie. A co do twojego drugiego pytania dotyczącego reakcji władz amerykańskich, to była ona bardzo szybka, bo kilkadziesiąt minut po zakończeniu przemówienia Władimira Putina Amerykanie ogłosili sankcje, jak na razie sankcje na te dwie samozwańcze republiki. Choć zdaniem wielu jest to jak na razie dosyć symboliczna reakcja. No przecież nie słyszeliśmy o jakichś sztandarowych inwestycjach doniecko-waszyngtońskich, o biznesach między tymi miastami chociażby, czy tymi republiką a Stanami Zjednoczonymi. Więc to jest pewien symbol. Ale pozwól, Marcinie, że przytoczę pewne cytaty, które przedstawił nam wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. On powiedział, że to są rzeczywiście takie symboliczne jak na razie sankcje, ale jutro najpewniej Stany Zjednoczone w porozumieniu ze swoimi sojusznikami z Zachodu ogłoszą kolejne sankcje, tym razem na Rosję, co trzeba zauważyć. Jednoznacznie wspomniane przeze mnie przedstawiciel powiedział, że obecna sytuacja, czyli to wkroczenie sił rosyjskich do dwóch samozwańczych republik, ona de facto nie zmienia układu sił, dlatego że Rosjanie tam de facto byli. Dlatego Rosjanie nie traktują tego jako dużej eskalacji tego konfliktu, ale dokładnie przyglądają się tej sytuacji i będą oceniali Rosję nie po słowach, a po czynach. No i to drugie zasadnicze pytanie jest takie, czy Rosjanie zatrzymają się na granicy tych samozwańczych republik w Donbasie. I tu niestety dobrych informacji nie ma, bo zdaniem tego przedstawiciela Białego Domu niewiele na to wskazuje, by rosyjskie siły tu się zatrzymały, dlatego że cały czas trwają przygotowania do inwazji. A poza tym to dzisiejsze przemówienie traktowane jest tu w Waszyngtonie jako usprawiedliwienie wojny, jako rzeczywiście usprawiedliwienie możliwych koniecznych ruchów w stronę rosyjskiej. No, Amerykanie zachowują się tak, jakby rzeczywiście szykowali się na kolejny ruch ze strony Putina, dlatego że ewakuowano wszystkich przedstawicieli Departamentu Stanu, którzy są na Ukrainie. No, przede wszystkim chodzi o pracowników ambasady, którzy wcześniej byli ewakuowani do Lwowa i z Lwowa właśnie do Polski. To jest właśnie kolejny symbol i znak, że Amerykanie rzeczywiście bardzo poważnie biorą możliwość ingerencji wojskowej, więc dzisiaj raczej nie ma co spodziewać się już wystąpienia prezydenta Joe Bidena, za to jutro najpewniej te kolejne decyzje, być może kolejne sankcje, no i zobaczymy, jaki ruch będzie ze strony Waszyngtonu. Dziękuję bardzo, Rafale. To był Rafał Stańczyk prosto z Waszyngtonu. Czekamy na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. No a tymczasem zaglądaliśmy już co prawda do unijnej stolicy, ale jeszcze warto wrócić do Brukseli, dlatego że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen również odniosła się do słów Władimira Putina, tych słów, które dotyczą uznania suwerenności separatystycznych regionów Ukrainy. Posłuchajmy.
Uznanie dwóch separatystycznych terytoriów Ukrainy jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej Ukrainy oraz porozumień z Mińska. Unia Europejska i jej partnerzy zareagują jednością, stanowczością i determinacją w solidarności z Ukrainą. Mamy także oświadczenie Jensa Stoltenberga, czyli sekretarza generalnego NATO. Również posłuchajmy tego oświadczenia. Potępiam decyzję Rosji o uznaniu niepodległości samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. To jeszcze bardziej podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, niweczy wysiłki zmierzające do rozwiązania konfliktu i narusza porozumienia mińskie, których stroną jest Rosja. W 2015 roku Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w skład której wchodzi Rosja, potwierdziła pełne poszanowanie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Donieck i Ługańsk są częścią Ukrainy. Moskwa nadal podsyca konflikt na wschodzie Ukrainy, udzielając wsparcia finansowego i militarnego separatystom. Próbuje też stworzyć pretekst do kolejnej inwazji na Ukrainę. NATO wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Sojusznicy wzywają Rosję w najostrzejszych słowach do wybrania ścieżki dyplomacji i do natychmiastowego wycofania nagromadzonych sił z terytorium Ukrainy i wokół niej, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami. Do orędzia Władimira Putina na temat Ukrainy odniósł się w mediach społecznościowych szef Fundacji Praw Człowieka, arcymistrz szachowy Garry Kasparow. Przemówienie Putina stało się szaleńczym elaboratem historycznych krzywd i urojeń, mitem rosyjskiego upokorzenia. Koncentracja sił NATO i USA jest spowodowana tym, że wielcy przywódcy potrzebują największych wrogów, a Ukraina nie wystarczy. Ale Ukraina musi cierpieć za niekompetencję i zaciekłość Putina. Nikt nie powinien zawracać sobie głowy rozszyfrowywaniem tego absurdu. Putin chce konfliktu, ponieważ potrzebuje konfliktu. Musi odwrócić uwagę od swoich niepowodzeń w Rosji, zniszczyć każdy pobliski model demokratyczny. Sprawdził, czy ktoś, kto mógłby go powstrzymać, nie zrobi tego i nikt się nie odważył. Lata zachodniej paplaniny o porozumieniach mińskich i dyplomacji, a Putin, jak wiedział od początku, po prostu splunął na nie i powiedział, że Rosja przejmuje siłą więcej terytorium Ukrainy. Zobaczymy szybką i stanowczą reakcję obiecaną przez USA i sojuszników. To jeszcze nie koniec. Jeśli nie będzie znaczącej reakcji na rzucanie przez Putina kłamstw i gróźb oraz zajmowanie kolejnych ukraińskich terytoriów, nie będzie miał powodu, by wysyłać swoje siły do domu. Dlaczego nie wziąć więcej? Mam nadzieję, że to przemówienie będzie pewnego dnia dowodem w procesie Putina w Hadze, ale to zbyt optymistyczne w świecie, w którym dyktator może po prostu urwać kawałek Europy, podczas gdy jego świta nadal cieszy się dobrym życiem w wolnym świecie. Mamy również ciekawe i w takich dosyć mocnych słowach wypowiedziane oświadczenie Pałacu Elizejskiego, czyli zaglądamy w tym momencie do Paryża. Otóż Pałac Elizejski potępił, i tu cytat, ideologiczny dryf i paranoidalne deklaracje prezydenta Władimira Putina. No, trzeba przyznać, że rzeczywiście wyjątkowo mocne słowa, ale do tego orędzia i do decyzji Władimira Putina o uznaniu dwóch separatystycznych republik w Donbasie za niepodległe odniósł się również prezydent Francji Emmanuel Macron, który napisał tak właśnie w tych swoich słowach. Uznając separatystyczne regiony wschodniej Ukrainy, Rosja łamie swoje zobowiązania i podważa suwerenność Ukrainy. Potępiam tę decyzję, zwołałem nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ i wezwałem do nałożenia sankcji. Apel do Moskwy płynie także z Berlina i tutaj wypowiedziała się szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, która wezwała Rosję, by cofnęła decyzję o uznaniu republik ludowych w Donbasie i by powróciła na drogę dyplomatycznego i politycznego rozwiązania konfliktu zgodnie z porozumieniami mińskimi. Baerbock podkreśliła, że krok Moskwy stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i jest poważnym ciosem dla wszystkich wysiłków dyplomatycznych zmierzających do pokojowego rozwiązania i politycznego rozstrzygnięcia obecnego konfliktu. Lata wysiłków w formacie normandzkim i OBWE są celowo i bez zrozumiałych powodów niszczone, dodała Baerbock. Zapewniła przy okazji, że Niemcy nadal, i tu cytat, niezłomnie stoją po stronie Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Baerbock ponowiła również apel do Rosji o likwidację zagrożenia militarnego na granicy z Ukrainą.
Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell odniósł się na Twitterze do decyzji Władimira Putina o wysłaniu wojsk do Donbasu w ramach tak zwanej misji pokojowej. Dekrety prezydenta Putina nakazujące tak zwaną misję pokojową w tak zwanych donieckich i ługańskich republikach ludowych to kolejna jawna agresja na Ukrainę, pogwałcenie jej integralności terytorialnej i suwerenności. Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna zebrać się jak najszybciej, dodał Josep Borrell. A o działaniach Moskwy rozmawiali eksperci w programie Gość Wiadomości. Również posłuchajmy. Jeśli nastąpi podpisanie porozumienia o współpracy wojskowej, co jest bardzo prawdopodobne, bo już władze tych separatystycznych republik wystąpiły o to, no to będziemy mieli do czynienia najprawdopodobniej z próbą przesunięcia tej linii rozgraniczenia na linię podziału administracyjnego, czyli w gruncie rzeczy z wojną na całej linii rozgraniczenia w Donbasie. Tak Rosjanie zrobili w Abchazji i w Osetii Południowej i wydaje się, że tak samo zrobią teraz. Ponadto premier Miszustin powiedział, że rząd rosyjski już od kilku miesięcy przygotowuje się na sankcje europejskie i światowe, co pokazuje, że Rosja realizuje pewien plan. Mamy dzisiaj do czynienia z jakimś etapem tego planu, ale to nie jest działanie spontaniczne, tylko dobrze przygotowane. Aneksja Krymu, czy teraz takie agresja de facto i zaanektowanie Doniecka, Republiki Ługańskiej, no to wszystko pokazuje, że Putin zdecydował się na realizację takiej strategii salami, czyli zjadamy Ukrainę po kawałku i liczymy na to, że skoro to będzie mała agresja, to będą małe sankcje, a jeżeli sankcje będą wprowadzone, no to rzeczywiście krótkoterminowo i być może to się wszystko rozejdzie, tak jak to miało miejsce w 2014 roku. Myślę, że takie jest założenie Putina i tym bardziej ważna jest konsekwencja, solidarność świata Zachodu i to, żebyśmy nie dali się Putinowi na powrót podzielić, żebyśmy dalej mówili jednym głosem, bo tylko wtedy jesteśmy skuteczni. Mamy też niepokojące doniesienia amerykańskich mediów, które podają, że rosyjscy żołnierze otrzymali już wręcz rozkazy do ataku. Rosyjskie media informują z kolei o likwidacji 2 rzekomo ukraińskich patroli, które miały wjechać na terytorium federacji. Kijów mówi o prowokacji i odpowiada, że będzie się bić do ostatniego żołnierza. Więcej w materiale Kamila Trzaski. O ile w ostatnich dniach sytuacja wydawała się dramatyczna, o tyle dzisiaj stała się w zasadzie beznadziejna. Rosja uznaje niepodległość Donbasu, co w tej sytuacji oznacza jedno. Rosyjskie wojska mogą oficjalnie wkroczyć na tereny nieoficjalnie okupowane, a to zerwanie umów i odrzucenie porozumień mińskich. Niech pan powie wprost, mam negocjować z Zachodem czy uznać niepodległość tych republik? Popieram propozycję, żeby te republiki weszły w skład Federacji Rosyjskiej. Ale my o tym nie rozmawiamy. Na razie. Tak, uznać niepodległość. Przed katastrofalnymi skutkami takiej decyzji ostrzegali Moskwę i prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Ten ostatni miał być zdaniem dziennikarzy przerażony tym, co usłyszał od Putina. Napięcie na Ukrainie rosło niebezpiecznie od kilku tygodni, ale eskalacja to ostatnie dni. Rosyjscy separatyści ostrzeliwują miasteczka i wsie w Donbasie i Ługańsku. Jak mówią komentatorzy, to wojenne werble, od których już nie ma odwrotu. Rosja będzie dążyła do zakończenia tego konfliktu na pozytywną stronę swoją i już nie ma teraz możliwości wycofania się, ponieważ społeczeństwo rosyjskie od kilku dni intensywnie przygotowywane jest do tego, że Rosja występuje w obronie obywateli rosyjskich, którzy muszą uciekać z Doniecka i Ługańska przed stroną ukraińską i Władimir Putin przygotowuje te wszystkie elementy układanki po to, żeby obszar Donbasu i Ługańska został zaanektowany przez Federację Rosyjską. Ukraina nie odpuści, to pewne. Pytanie, jaka będzie jednak reakcja Kijowa i świata. Ta dyplomatyczna jest już gotowa, o czym poinformował szef OBWE i polskiej dyplomacji. Decyzje co do treści sankcji to zapadły, ale nie będę o tym mówił. Natomiast co do czasu ich uruchomienia to jest zupełnie inna kwestia, bo mówimy o zdarzeniach przyszłych i niepewnych.
Dyplomacja ma jednak swoje granice, o czym bardzo stanowczo powiedzieli Amerykanie, którzy zgodzili się na spotkanie Biden-Putin, o które zabiegał Paryż. Stany Zjednoczone mówią krótko, w razie agresji na Ukrainę żadnych spotkań jednak nie będzie. Widzimy operację pod fałszywą flagą we wschodniej Ukrainie, fabrykację prowokacji i usprawiedliwień do wkroczenia Rosji. Rosja rozmieściła na Białorusi 30 000 swoich żołnierzy w ramach wspólnych ćwiczeń, które miały się już zakończyć, a teraz będą kontynuowane z powodu rzekomego napięcia we wschodniej Ukrainie. To oczywiście tworzy Rosja i jej pełnomocnicy. Jak donoszą amerykańskie media, rosyjscy żołnierze mieli otrzymać już konkretne rozkazy działań wojskowych. Z kolei według rosyjskich agencji granicę z Rosją miał przekroczyć ukraiński patrol, którego żołnierze chcieli rzekomo zaatakować rosyjski posterunek. Moskwa szuka pretekstu. Można powiedzieć, że jest tam już w tej chwili sytuacja chaosu, który został w dużym stopniu spreparowany i zorganizowany przez Kreml. Jest przeprowadzona, czy została przeprowadzona ewakuacja niewiadomej do końca ilości osób na terytorium Rosji. Powoływani są pod broń chłopcy w wieku od 16 do 18 lat. No i trwają tam ostrzały, intensywne ostrzały. Sytuacja jest mocno niestabilna, z której mogą wynikać jeszcze rzeczy, które nas mogą zaskoczyć. Albo w zasadzie potwierdzić smutną prawdę, którą niektórzy bardzo dosadnie powtarzają od lat. Z Kremlem się nie negocjuje, nie dyskutuje i nie prowadzi dyplomatycznych gier. Mamy do czynienia z atakiem Zachodu przeciwko Słowianom. Zachód nie zmieni swojego zdania i dawanie im czasu jest bezcelowe. W 1938 roku premier Wielkiej Brytanii po spotkaniu z Adolfem Hitlerem, obiecującym poprzestanie swojej agresji na części Czechosłowacji, czyli kraju Sudetów, mówił, że dopóki wojna nie wybuchła, zawsze jest nadzieja, że uda się jej zapobiec. Rok później Europa pogrążyła się w chaosie. Kamil Trzaska, TVP Info. Mówiąc o całym tym obecnym napięciu i zagrożeniu w Europie, warto jeszcze dodać, że na terytorium naszego kraju rozpoczęły się wielonarodowe ćwiczenia Saber Strike 2022. Uczestniczy w nich około 1300 żołnierzy Wojska Polskiego i około 300 jednostek sprzętu wojskowego. Saber Strike to coroczne organizowane przez Stany Zjednoczone ćwiczenia taktyczne z wojskami. I celem właśnie tych ćwiczeń jest przygotowanie sojuszników i partnerów do reagowania na kryzysy regionalne, a także chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ochronę granic i przeciwdziałanie zagrożeniom. Są zdolne do działania w dzień i w nocy w każdych warunkach pogodowych. Na pierwszej linii frontu wykorzystywane są do zwalczania czołgów i wspierania piechoty. Do Polski przyleciało kilkanaście helikopterów szturmowych Apache. Biorą udział w rozpoczynających się właśnie manewrach Saber Strike. To są bardzo ważne ćwiczenia, pokazują, że NATO potrafi reagować i potrafi wspólnie podejmować decyzje. W manewrach weźmie udział kilka tysięcy żołnierzy państw sojuszu. Z Polski 1300 żołnierzy i ponad 300 jednostek sprzętu. Jednym z kluczowych elementów ćwiczeń jest wojskowy konwój, który z Niemiec przez Polskę dotrze do państw bałtyckich i tam z marszu wejdzie do pozorowanych działań. Ten konwój jest strategiczną częścią ćwiczenia Saber Strike, regularnego ćwiczenia armii amerykańskiej. Nasi żołnierze bardzo cenią sobie trudny, realistyczny trening z naszymi partnerami. Dla NATO to kluczowy trening szybkiego przerzucania dużych sił w zależności od potrzeb. Mimo granic Ukraine might quickly escalate into a broader conflict and a full Russian invasion of the country. The worst fears of the Western world have come true. Russian troops have entered the territory of Donbas and a military conflict in Ukraine is imminent. The crossing of the borders by Russian soldiers have shocked the residents of Kiev, according to experts. The decision by President Putin is in complete violation of previous peace treaties and international law. Putin has completely abrogated any kind of the Minsk agreements by recognizing the independence of these two regions. So I think the only thing, I would imagine, his political outcome is a new government in Kyiv, I believe. I think it destroy Minsk relationships, what he was talking about, and that's crazy because the diplomatic here is over, and
what I'm gonna say that's crazy because we don't want a war. Я считаю, что это полнейший бред, который не должен происходить, потому что это наши земли, не их, не независимые наши земли, и большинство, мне кажется, жителей считают, что это Украина. The signing of the document recognizing the Donetsk and Luhansk People's Republics by Russian president may have severe consequences for Ukraine, which has tried to regain these territories for the past 8 years. This could mean a full-blown military conflict between Russia and Ukraine in the coming hours. Сколько эта трагедия может продолжаться? How long can this tragedy go on? How long can one endure it? Russia has done everything to preserve Ukraine's territorial integrity. All these years, Russia has persistently fought to enforce UN Security Council resolution of 17 February 2015, which enshrined the Minsk package of measures to resolve the situation in Donbass. Февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. I ask the Federal Assembly of the Russian Federation to support this decision and then to ratify the Treaty of Friendship and Mutual Assistance with both republics. These two documents will be readied and signed in the nearest time. And now a special report from Ukraine. Our correspondent Tomasz Grzywaczewski is on the front line in Donbass. According to the fund Come Back Alive, during past 24 hours, there were around 2,900 shellings of Ukrainian positions in the front line of Donbass. And it was before President Putin announced that he recognizes the independence of separatists, so-called Donetsk and Luhansk People Republic. Currently, the Russian forces that were here illegitimately for the past 8 years are officially entering the occupied Ukrainian territories. And as Kremlin calls them peacekeeping forces, for the people here they are called war-making forces. And everyone here, including Ukrainian soldiers, are waiting for anything that can happen within next couple of hours. For TVP World from the front line in Donbass, Tomasz Grzywaczewski. Polish authorities are responding to the rapidly developing situation in eastern Ukraine. The Polish Prime Minister is holding an emergency meeting to discuss the situation. The cabinet spokesman has more developments to share. Vladimir Putin informed of the supposed peacekeeping mission. In reality, this is an occupation mission. Occupation of an independent state, which Ukraine is. All these things mean that the reaction of the European Union should be strong. Prime Minister Mateusz Morawiecki has called upon the head of the European Council to gather an emergency meeting of all the EU heads of government. The calls for the imposition of sanctions on Russia have begun. Polish President Andrzej Duda called for the implementation of some of the sanctions prepared by the European Union in case of a Russian invasion of Ukraine. In an official statement, Duda accused Vladimir Putin of undermining the current European order established at the turn of the century. The Polish president appealed for unity among EU and NATO members. The European Union has been preparing a robust package of sanctions in the event of a Russian attack on Ukraine. It is yet to be seen how much of them will be implemented following Putin's orders for Russian forces to enter the Donbass. The Russian attack on Ukraine continues. Despite the aggression, Ukraine's President Volodymyr Zeleński has appealed to Ukrainians to remain calm. He also called Russia's actions a clear violation of his country's sovereignty and territorial integrity. And that's all for now. Thank you for watching. We'll get back to you with all the latest updates on the situation in Ukraine. Back to you, Dan. All right, thank you, Maciek. We're back here with Maciej Kożuszek from Gazeta Polska Daily here in the studio, live from Warsaw. And we're also joined from Ukraine by Viktor Tregubov. Hey there, Viktor. And now, what do we, we were talking earlier when Ambassador Piekło joined us about, now Minsk has been blown up. Is it time to find a new format? And what format should that be? Well, I don't know if it's the time. It's time to, not always the diplomacy. It's not always the best option here. I don't think
you should run to Putin and offer him any trilateral, bilateral, four-lateral, or whatever. Okay, well, you have the meetings that they announced earlier, right? That was tried to broker by President Macron. That's probably surely off the I table. think that's off the table, and that also. What about Thursday's meeting between Lavrov and Blinken? Do you think that's on the table or off the table at this point? I think that level might happen. I wouldn't forecast that, but I think the stuff that we are talking about, the Macron telephone to White House that he was basically campaigning on part of Putin for Biden to commit to a summit with Putin. I think that also is, again, we see throughout the history that repeats itself, that Putin shows his European partners that supposedly should be his trusted allies in resolving all these conflicts, that he doesn't really respect them, because first Macron does that and says that, well, I just talked with Vladimir probably. And then Putin just, basically invades Ukraine by means of recognizing the Donetsk and Lugansk pseudo-states. So I think that's another factor that we have to take into account here, that Putin not only plays the fiddle of, this aggression, but also, humiliates really Western leaders. So in terms of to go back to the question, I don't think it's time for any formats right now. And Minsk agreement is, of course, off the table. Although we heard today Annalena Baerbock still talking about Minsk agreements, I think the Western leaders have to, commit themselves to reality, not some achievements of their own that they'll still, have some connection to and so sentimental value for them. So I think sanctions have to come first. You have to. The thing that just comes to my mind throughout this whole evening, I think, and actually night, is that some small part of me is actually sentimental, or I wish President Trump would be with us, because all these tweets and messages about severe and then limited sanctions, I think West needs a Trump-like message right now. So I think Donald Trump would say something like, Nord Stream 2 is dead. Forget about it. It's gone. I think this type of communication is needed with Vladimir Putin, not severe, quick sanctions. We will meet, we will talk. That's not going to work. Well, the problem with Biden is the talk is tough, but the big question is whether there'll be a reaction. Now, Victor, I'll bring you in on this. Do you think... how do you think Joe Biden is going to respond to this situation, this developing situation that we have over the next few days? Do you think he's going to be the most resolute of leaders? Jesteśmy winni i my niczego i nikomu nie oddamy. Jesteśmy pewni tego. I teraz nie jest luty 2014 roku, teraz mamy luty 2022 roku. Teraz jest inny kraj, inna armia, jeden wspólny cel. Pokój na Ukrainie. Chwała Ukrainie. Ważne słowa prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego, ale także ważne deklaracje płyną zza oceanu ze strony Stanów Zjednoczonych, bo one zapowiedziały kolejne sankcje po właśnie tej decyzji, o której dzisiaj cały czas rozmawiamy i mówimy, decyzji Władimira Putina o uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy. Mamy taką informację ze strony Białego Domu, że właśnie Biały Dom sugeruje, że ich zakres tych właśnie konsekwencji, tych sankcji będzie uzależniony od kolejnych ruchów Kremla. Jeszcze tej nocy, przypomnijmy, prawie za niewiele więcej, ponad 3 kwadranse zbierze się w Nowym Jorku Rada Bezpieczeństwa ONZ. Dokument podpisany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych zakazuje handlu między Stanami Zjednoczonymi i separatystycznymi regionami na wschodzie Ukrainy, których niepodległość uznała Moskwa. Zakaz uwzględnia zarówno wspólne inwestycje, jak i import do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek towarów, usług lub technologii z regionów objętych sankcjami. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu zapowiedział, że we wtorek zostaną ogłoszone dodatkowe sankcje po konsultacjach z sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Wspomniany urzędnik zaznaczył, że Waszyngton nie będzie reagować na deklaracje Kremla, ale na konkretne działania Moskwy.
Musimy w ciągu najbliższych dni być gotowi na każdy scenariusz, jednak szczególnie tu, w Polsce, musimy być gotowi na to, że pojawią się ukraińscy uchodźcy. Tak na naszej antenie mówił ekspert do spraw wschodnich i zarazem były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło. Gdyby w 2014, a nawet w 2008 Zachód zareagował inaczej, to prawdopodobnie mielibyśmy sytuację dzisiaj komfortową i nie byłoby tego problemu, który jest. Natomiast Zachodowi się udało osiągnąć pewną jedność. No ale już w tej chwili dochodzą mnie głosy i czytam w internecie, że Bruksela na razie nie będzie wprowadzać żadnych sankcji, poczeka na rozwój wydarzeń. Waszyngton mówi o wprowadzeniu sankcji, no więc już tu nie ma całkowitej spójności. No a poza tym też nie wiemy jednej rzeczy, która jest ważna, to znaczy możemy być przekonani, że to jednak będzie czarny scenariusz. Te oddziały rosyjskie, które wchodzą do Donbasu, to pytanie jest, czy one zatrzymają się na linii rozgraniczenia, na tej linii demarkacyjnej, która jest właściwie de facto linią frontu. Czy pójdą dalej i będą chciały zająć cały Donbas? Bo zdaje się, że w konstytucji i tej Ługańskiej Republiki Samozwańczej i Donieckiej to właśnie jest powiedziane, że to cały Donbas. I tu wtedy może być problem i my to dopiero pewnie zobaczymy. Jutro, pojutrze, po pojutrze, ale powinniśmy być gotowi, szczególnie powinniśmy być gotowi tu w Polsce na to, że mogą się pojawić u nas uchodźcy. Są tam oddziały ukraińskie, są żołnierze ukraińscy, którzy będą się temu wszystkiemu po prostu przyglądać. No i jak zostaną zaatakowani, to odpowiedzą wtedy ogniem. I jak odpowiedzą ogniem, to wtedy Rosja oskarży Ukrainę o działania agresywne wymierzone w bratnią ludność rosyjskojęzyczną. No i to będzie kolejny pretekst, bo Putin potrzebuje pretekstu. On potrzebuje pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że to nie Rosja jest agresorem, tylko że to Ukraina jest agresorem, a jeżeli już to jak Rosja atakuje, to nie po to, żeby być agresorem, tylko po to, żeby wyzwalać. I jeszcze ważny głos ze strony innego eksperta, doktora Jacka Raubo, który jest znawcą w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. On uważa, że zostały podważone filary funkcjonowania bezpieczeństwa europejskiego i jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji, kiedy uznane są właśnie te dwie separatystyczne republiki w Donbasie za niepodległe, uznane przez Moskwę, no to Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to TVP World. I'm Maciej Mikus, and our guest is Maciej Koruszek, journalist of Gazeta Polska Daily, and we're also joined by Viktor Tragubow, an analyst and war veteran. Maciej, well, so far all goes according to Vladimir Putin's plans, as devious this plan may seem. But what does it mean in a larger picture for Poland and for the Baltic states? Well, I don't think it's going to according to Vladimir Putin's hand. Of course, he appears strong in this situation, and he appears to control the situation, and to a certain extent, when it comes to military operation, he does. But I think two of his plans that he started with at the start of this crisis and the start of military escalation, first of all, first plan was to gain some concessions from the West, maybe even some concessions about the structure of security in Poland and in Baltic states, about NATO presence of certain weapons in our countries. And the second option for him was forcing Ukrainians to commit to the Minsk agreements in Russian interpretation. And those two options were taken off the table effectively right now. And now he's left with, well, you can say that this is just a secondary prize for him. Of course, this is a really dangerous situation that cannot be trivialized, but that's the point here. I think the really important message, if we're talking about Poland and the Baltics here, is that of course the front line, literally the front line moves, but also in terms of politics and security assessments in Europe in general. And I think
Polish interest and Baltic states' interest and countries even like Romania or Bulgaria have to take first place right now, and we have to talk about them. And I think the one good thing about this whole situation is that President Biden, in his speech in last week, said really clearly that Article 5 is in effect, and he even said that the full force of NATO militarily will be. I'm asking specifically about Poland, because in his speech, Vladimir Putin also pointed to Poland as to a country which could use the defensive weapons as offensive weapons against Russia. Is there any merit in this statement? Well, of course not. I mean, the whole point of NATO alliance is defensive. But that's just that you have to take into account that Russia, from really 1999, from Vladimir Putin's rise to power, creates this alternative narrative of NATO trying to encircle Russia and trying to, put rocket systems on Russia's borders that can reach different Russian cities. This is, of course, not the case. You have just to. It's easiest to look at the timeline, like Poland reacted, for example, to Russian intervention in Chechnya, which was really aggressive in 1994, and that was one of the impulses for the states of the, Warsaw Pact, former states of the former Warsaw Pact, to really seek NATO membership, and of course that was also an impulse to the Clinton administration. So of course this whole narrative is bogus, but you have to remember these grievances are present in Russia, and they are played out for the domestic audiences, and Vladimir Putin talks a lot about that. But you have to remember that Vladimir Putin always talked about, for example, Russian people being persecuted in Donbas area or in Crimea, and he didn't acted for a long time. He didn't act upon those threats. That was just talk. So of course, I think in today's speech, Vladimir Putin really used just this broad brush to paint this security picture, and he thrown some small morsels, let's say, for the West, like threats of, not direct threats of military use, but in connection to Ukraine, talking about military weapons, talking about Poland, about offensive weapons of NATO, to signal that it's not only about Ukraine. We have many more grievances, and maybe if you don't want that what is happening right now in Ukraine, you come to the table with us and give us some concessions. So I think that's his long plan. I ask you about Poland and the Baltic states, but what about the Western Europe? And some politicians try to make the best of the situation and gain some political capital. 700 amerykańskich żołnierzy. No jeżeli dołożymy do tego tę liczbę, która tutaj stacjonuje już od jakiegoś czasu, no to prawie 10 000 amerykańskich żołnierzy. O tych żołnierzach, którzy przylecieli w ciągu ostatnich 2 tygodni, wiemy tyle, że są rozlokowani w różnych miejscach w południowo-wschodniej części naszego kraju, przede wszystkim na Podkarpaciu. Ten główny sztab znajduje się niedaleko stąd, kilkaset metrów w centrum wystawienniczo-kongresowym. Tam też najpierw byli kierowani żołnierze, którzy przylatywali na lotnisko tutaj w Jasionce. Tam także był transportowany sprzęt wojskowy, między innymi wojskowe samochody. No i stamtąd żołnierze byli kierowani do konkretnych baz. Mówi się, że największa baza amerykańskich żołnierzy powstała na lotnisku w Mielcu. Tam faktycznie już jakiś czas temu były rozstawione wojskowe namioty, a także kontenery. No i tam także można zauważyć na lotnisku, że stacjonują wspomniane już przeze mnie Black Hawk. O tych śmigłowców ma być kilkadziesiąt. Wielu informacji na ten temat nie ma, dlatego że zarówno strona polska, jak i strona amerykańska nie udziela informacji dotyczących konkretnych zadań, jakie stoją przed amerykańskimi żołnierzami. No ale z tych nieoficjalnych informacji wynika, że jednym z tych zadań będzie właśnie pomoc nie tylko obywatelom amerykańskim, którzy będą opuszczać teren Ukrainy, ale także obywatelom ukraińskim.
I o tym wszystkim prosto z podrzeszowskiej Jasionki Anna Arciszewska. Aniu, bardzo dziękuję Ci za te relacje. No, jak widzimy, amerykańscy żołnierze przybywają do Polski, wzmacniana jest ta wschodnia flanka NATO. Jednocześnie to jest na pewno wyraźny sygnał, który również ma być wysłany w kierunku Moskwy, w kierunku Władimira Putina. A tutaj możemy, mówiąc o prezydencie Rosji, jeszcze przypomnieć to, jak on uzasadniał uznanie tych republik dwóch samozwańczych, donieckiej i ługańskiej, jak uzasadniał uznanie tych niepodległości. Otóż zarzucił władzom Ukrainy, że chciałyby rozwiązania sytuacji w Donbasie na drodze wojennej. No i właśnie Władimir Putin tłumaczy, że w ten sposób i dlatego podjął decyzję o uznaniu tych dwóch separatystycznych republik. Zmieniają się prezydenty, deputaty Rady. Zmieniają się prezydenci, deputowani do Rady Najwyższej, ale nie zmienia się istota. Agresywny, nacjonalistyczny charakter samego reżimu, który przejął władzę w Kijowie. Reżim ten w pełni zrodził się z przewrotu państwowego w 2014 roku. Ci, którzy wtedy poparli przemoc, rozlew krwi i bezprawie, nie uznawali i nie uznają innego rozwiązania kwestii Donbasu niż rozwiązanie wojenne. W związku z tym uważam za konieczne podjęcie decyzji, która już dawno dojrzała, by natychmiast uznać niepodległość i suwerenność Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Proszę, by Rada Federacji poparła tę decyzję, a także ratyfikowała porozumienia o przyjaźni i wzajemnej pomocy z obiema republikami. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. No, w tym wszystkim mamy także oświadczenie Jensa Stoltenberga, czyli szefa NATO. Otóż on opublikował takie specjalne oświadczenie, w którym potępił działania prezydenta Władimira Putina i w tym oświadczeniu zaznaczył, że działania Kremla jeszcze bardziej podważają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Dodatkowo niweczą wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu i naruszają porozumienia mińskie. Potępiam decyzję Rosji o uznaniu niepodległości samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. To jeszcze bardziej podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, niweczy wysiłki zmierzające do rozwiązania konfliktu i narusza porozumienia mińskie, których stroną jest Rosja. W 2015 roku Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w skład której wchodzi Rosja, potwierdziła pełne poszanowanie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Donieck i Ługańsk są częścią Ukrainy. Moskwa nadal podsyca konflikt na wschodzie Ukrainy, udzielając wsparcia finansowego i militarnego separatystom. Próbuje też stworzyć pretekst do kolejnej inwazji na Ukrainę. NATO wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Sojusznicy wzywają Rosję w najostrzejszych słowach do wybrania ścieżki dyplomacji i do natychmiastowego wycofania nagromadzonych sił z terytorium Ukrainy i wokół niej, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami. Mamy także oświadczenie polskiego MSZ-u w związku z uznaniem przez Rosję tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Posłuchajmy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zdecydowanie potępia decyzję prezydenta Władimira Putina o uznaniu przez Federację Rosyjską samozwańczych republik na terytorium Ukrainy, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Oznacza to de facto odrzucenie przez stronę rosyjską porozumień mińskich, których Rosja jest sygnatariuszem. Jest to agresywny krok stanowiący kolejne złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję. Decyzja ta stanowi jawne i bezsprzeczne podważenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Rzeczpospolita Polska wyraża solidarność oraz pełne poparcie dla Ukrainy oraz wzywa przedstawicieli Federacji Rosyjskiej do zaprzestania nielegalnych działań rażąco naruszających podstawowe zasady prawa międzynarodowego, których Rosja ma obowiązek przestrzegać. Wzywamy Rosję do deeskalacji i wycofania sił wojskowych skoncentrowanych wokół granic Ukrainy i natychmiastowe powstrzymanie się od dalszych działań zbrojnych. We współpracy z partnerami podejmiemy wszelkie niezbędne i przewidziane normami prawa międzynarodowego kroki na rzecz wsparcia integralności terytorialnej Ukrainy. Agresja strony rosyjskiej musi spotkać się ze zdecydowaną i wszechstronną reakcją społeczności międzynarodowej, w tym w postaci poważnych sankcji politycznych i ekonomicznych. A my przy okazji przypomnijmy, że 12 sierpnia 2008 roku, w 5. dniu rosyjsko-gruzińskiej wojny, ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński przyleciał do zaatakowanej przez Rosjan Gruzji i tam pokazał Gruzinom, że nie są sami. Tego też dnia na wiecu w Tbilisi wygłosił przemówienie, które przeszło, nie ma co ukrywać, do historii. Posłuchajmy. Dziś jesteśmy tu razem,
Dziś świat musiał zareagować, nawet jeżeli był tej reakcji niechętny. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej, w szczególności Unia Europejska i NATO. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to błąd. Ale potrafimy się temu przeciwstawić. Potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli te wartości, o które miałaby się Europa opierać, mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce. A do orędzia Władimira Putina na temat Ukrainy odniósł się w mediach społecznościowych szef Fundacji Praw Człowieka, arcymistrz szachowy Garry Kasparow. Przemówienie Putina stało się szaleńczym elaboratem historycznych krzywd i urojeń, mitem rosyjskiego upokorzenia. Koncentracja sił NATO i USA jest spowodowana tym, że wielcy przywódcy potrzebują największych wrogów, a Ukraina nie wystarczy. Ale Ukraina musi cierpieć za niekompetencję i zaciekłość Putina. Nikt nie powinien zawracać sobie głowy rozszyfrowywaniem tego absurdu. Putin chce konfliktu, ponieważ potrzebuje konfliktu. Musi odwrócić uwagę od swoich niepowodzeń w Rosji, zniszczyć każdy pobliski model demokratyczny. Sprawdził, czy ktoś, kto mógłby go powstrzymać, nie zrobi tego i nikt się nie odważył. Lata zachodniej paplaniny o porozumieniach mińskich i dyplomacji, a Putin, jak wiedział od początku, po prostu splunął na nie i powiedział, że Rosja przejmuje siłą więcej terytorium Ukrainy. Zobaczymy szybką i stanowczą reakcję obiecaną przez USA i sojuszników. To jeszcze nie koniec. Jeśli nie będzie znaczącej reakcji na rzucanie przez Putina kłamstw i gróźb oraz zajmowanie kolejnych ukraińskich terytoriów, nie będzie miał powodu, by wysyłać swoje siły do domu. Dlaczego nie wziąć więcej? Mam nadzieję, że to przemówienie będzie pewnego dnia dowodem w procesie Putina w Hadze, ale to zbyt optymistyczne w świecie, w którym dyktator może po prostu urwać kawałek Europy, podczas gdy jego świta nadal cieszy się dobrym życiem w wolnym świecie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen również odniosła się do słów Władimira Putina dotyczących uznania suwerenności separatystycznych regionów Ukrainy. Uznanie dwóch separatystycznych terytoriów Ukrainy jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej Ukrainy oraz porozumień z Mińska. Unia Europejska i jej partnerzy zareagują z jednością, stanowczością i determinacją w solidarności z Ukrainą. Do orędzia Władimira Putina uznającego suwerenność separatystycznych republik odniósł się także prezydent Francji, Emmanuel Macron. Uznając separatystyczne regiony wschodniej Ukrainy, Rosja łamie swoje zobowiązania i podważa suwerenność Ukrainy. Potępiam tę decyzję. Zwołałem nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ i wezwałem do nałożenia europejskich sankcji. Apel do Moskwy płynie również z Berlina. Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock wezwała Rosję do cofnięcia decyzji o uznaniu republik ludowych w Donbasie oraz do powrotu na drogę dyplomatycznego i politycznego rozwiązania konfliktu zgodnie z porozumieniami mińskimi. Baerbock podkreśliła, że krok Moskwy stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i jest poważnym ciosem dla wszystkich wysiłków dyplomatycznych zmierzających do pokojowego rozwiązania i politycznego rozstrzygnięcia obecnego konfliktu. Lata wysiłków w formacie normandzkim i OBWE są celowo i bez zrozumianych powodów niszczone, dodała Baerbock. I zapewniła też, że Niemcy nadal niezłomnie stoją po stronie Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Szefowa niemieckiej dyplomacji ponowiła apel do Rosji o likwidację zagrożenia militarnego na granicy z Ukrainą.
Prezydent Ukrainy w specjalnym oświadczeniu powiedział, że uznanie przez Rosję tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej to naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej. Tymczasem OBWE poinformowała o ponad 3000 przypadków naruszenia zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. O napiętej sytuacji prosto z Mariupola już teraz nasz wysłannik Marcin Tulicki. Około 12:30 nad ranem czasu ukraińskiego zaczęliśmy tutaj słyszeć jakieś niepokojące odgłosy wybuchów, strzałów. One pojawiały się co kilka powiedzmy minut. Trudno powiedzieć jak blisko, natomiast jest taka opcja, jest taka możliwość, że to na linii frontu, który oddalony jest stąd z Mariupola około 10-15, w niektórych momentach 20 kilometrów. No a więc kiedy dochodzi do takich ostrzałów, no to takie strzały słychać w takich miastach jak Mariupol, które są położone bardzo, bardzo blisko linii frontu. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Trudno powiedzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych godzin, czy wojska rosyjskie zatrzymają się na tej okupowanej części Donbasu, czy będą chciały przesunąć się dalej, żeby wyprzeć stamtąd Ukraińców, no i rozpocząć tak naprawdę otwartą wojnę. Dla TVP Info Marcin Tulicki, Wiadomości Mariupol. A w związku z tym, co dzisiaj się wydarzyło na wschodzie, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. To spotkanie dotyczyło właśnie aktualnej sytuacji w Rosji i na Ukrainie. A o szczegółach Urszula Sokołowska. Szybka reakcja polskich władz na wydarzenia na wschodzie Ukrainy, na decyzję Władimira Putina i oczywiście pełne poparcie dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał już dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podkreślał to pełne poparcie dla Ukrainy, podkreślał jak ważna jest nienaruszalność granic. Prezydent Andrzej Duda podkreślił też, że to, co teraz powinno nastąpić, to oczywiście Unia Europejska na to powinna nałożyć sankcje, pakiet sankcji na Rosję. O tych sankcjach teraz bardzo dużo się mówi. Piotr Miller, rzecznik rządu, w rozmowie z nami podkreślał, że kroki dyplomatyczne nie przyniosły rezultatu. One się wyczerpały, nie przyniosły rezultatu. Teraz czas na jasny sygnał, na pokazanie Władimirowi Putinowi, że jeśli łamie się prawo międzynarodowe, to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Premier Mateusz Morawiecki napisał dzisiaj, że decyzja o uznaniu samozwańczych republik to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Dodatkowo szef polskiego rządu wzywa do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej. Teraz Polska ma nadzieję, że Rada szybko zareaguje. No i oczywiście ten pakiet sankcji, o których mówimy, musi być dotkliwy, musi być bolesny finansowo dla Rosji, tak mówią polskie władze. Tutaj to, co podkreślają rządzący, to fakt, że Europa, świat, ta część regionu musi zareagować spójnie. Ta reakcja musi być bardzo spójna. To podkreślał prezydent Andrzej Duda, który mówił, że potrzeba wielkiej jedności i zdecydowanej postawy NATO, Unii Europejskiej i krajów naszego regionu. Tylko twarda i zdecydowana postawa może zatrzymać agresora. By omówić bieżącą sytuację, by omówić to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, zostało zwołane też specjalne, pilne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, o czym mówił w szczegółach rzecznik rządu Piotr Miller. Dlatego właśnie dzisiaj, tuż po tym, jak Władimir Putin zdecydował się na formalne uznanie części Ukrainy za niepodległe państwa, a docelowo de facto przecież za część Rosji, odbywa się to spotkanie, właśnie pilne spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest omówienie bieżącej sytuacji, jeżeli chodzi o aspekty międzynarodowe, militarne. W najbliższych godzinach również bieżące raporty z tego, co się dzieje na terenie Donbasu. Wiemy o tym, że już w tej chwili Władimir Putin poinformował, że ma być rzekoma misja stabilizacyjna. Tak naprawdę to jest element okupacji niepodległego kraju, którym jest Ukraina. I te wszystkie rzeczy powodują, że reakcja Unii Europejskiej powinna być twarda i dlatego też premier Morawiecki zwrócił się przed chwilą do przewodniczącego Rady Europejskiej o pilne zwołanie posiedzenia wszystkich szefów rządów. Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalny komunikat, w którym podkreśliło to zdecydowane potępienie decyzji Władimira Putina, a także podkreśliło to pełne poparcie dla Ukrainy. To pełne poparcie, o którym Polska mówi od wielu tygodni dla ukraińskiej racji stanu, o tym, jak ważna jest nienaruszalność granic, ale jak ważne jest także wzmacnianie wschodniej flanki NATO.
Cały czas w tym nocnym wydaniu, specjalnego wydania serwisu TVP Info zbieramy komentarze i reakcje ze świata. No, w tej chwili w Azji już jest dzień i mamy reakcję ze strony Chin. To jest bardzo ciekawe, właściwie apel do obywateli chińskich, którzy znajdują się na terytorium Ukrainy. Otóż władze w Pekinie apelują do nich, do właśnie obywateli Chin, którzy tam przebywają, by unikali podróży na tereny, na których może być niebezpiecznie, ale także pojawiło się zdanie takiego apelu o to, by Chińczycy zaopatrzyli się w produkty pierwszej potrzeby, a także zorganizowali sobie zasoby wody. Także mamy także już reakcję ze strony Chin. Myślę, że także w najbliższych godzinach, głównie z terytorium właśnie Azji, będziemy również mieć tego typu więcej oświadczeń, jako że w Europie trwa w tej chwili noc. Mamy tu również w tym wydaniu serwisu także ważne zdanie i ważną opinię ze strony Jana Piekły, czyli byłego ambasadora Polski na Ukrainie. On uważa, że, tu cytat, musimy w ciągu najbliższych dni być gotowi na każdy scenariusz, jednak szczególnie tu w Polsce właśnie musimy być gotowi, że pojawią się ukraińscy uchodźcy. Posłuchajmy Jana Piekły. Gdyby w 2014, a nawet w 2008 Zachód zareagował inaczej, to prawdopodobnie mielibyśmy sytuację dzisiaj komfortową i nie byłoby tego problemu, który jest. Natomiast Zachodowi się udało osiągnąć pewną jedność. No ale już w tej chwili dochodzą mnie głosy i czytam w internecie, że Bruksela na razie nie będzie wprowadzać żadnych sankcji, poczeka na rozwój wydarzeń. Waszyngton mówi o wprowadzeniu sankcji, no więc już tu nie ma całkowitej spójności. No a poza tym też nie wiemy jednej rzeczy, która jest ważna, to znaczy możemy być przekonani, że to jednak będzie czarny scenariusz. Te oddziały rosyjskie, które wchodzą do Donbasu, to pytanie jest, czy one zatrzymają się na linii rozgraniczenia, na tej linii demarkacyjnej, która jest właściwie de facto linią frontu, czy pójdą dalej i będą chciały zająć cały Donbas? Bo zdaje się, że w konstytucji i tej Ługańskiej Republiki Samozwańczej i Donieckiej to właśnie jest powiedziane, że to cały Donbas. I tu wtedy może być problem i my to dopiero pewnie zobaczymy. Jutro, pojutrze, po pojutrze, ale powinniśmy być gotowi, szczególnie powinniśmy być gotowi tu w Polsce na to, że mogą się pojawić u nas uchodźcy. Są tam oddziały ukraińskie. Są żołnierze ukraińscy, którzy będą się temu wszystkiemu po prostu przyglądać. No i jak zostaną zaatakowani, to odpowiedzą wtedy ogniem. I jak odpowiedzą ogniem, to wtedy Rosja oskarży Ukrainę o działania agresywne wymierzone w bratnią ludność rosyjskojęzyczną. No i to będzie kolejny pretekst, bo Putin potrzebuje pretekstu. On potrzebuje pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że to nie Rosja jest agresorem, tylko że to Ukraina jest agresorem, a jeżeli już to jak Rosja atakuje, to nie po to, żeby być agresorem, tylko po to, żeby wyzwalać. A w odpowiedzi na uznanie przez Rosję suwerenności samozwańczych republik donieckich szefowie unijnych instytucji zapowiadają sankcje. Słowa potępienia za te działania płyną od szefów unijnych instytucji, ale także ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. A o szczegółach już teraz w relacji Dominiki Ciosić. Zarówno NATO, jak i instytucje unijne stanowczo potępiają działania Rosji. Mówią o tym, że uznanie przez Rosję samozwańczych regionów na wschodniej Ukrainie jest aktem wymierzonym przeciwko porządkowi międzynarodowemu, jest złamaniem prawa międzynarodowego oraz przede wszystkim pogwałceniem tzw. porozumień z Mińska. Unia Europejska grozi Rosji surowymi konsekwencjami w postaci pakietu sankcji. Jednak nie wiadomo jeszcze na razie, na czym w tym przypadku miałyby polegać unijne sankcje. To, co jest już teraz jasne, to to, że jest także rozpatrywany pomysł zwołania specjalnego unijnego szczytu. Tę opcję rozważa obecnie przewodniczący Rady Charles Michel, który konsultuje to z premierami wszystkich unijnych krajów członkowskich.
Być może jutro się okaże, czy taki szczyt zostanie rzeczywiście zorganizowany. Gdyby doszło natomiast do zbrojnej interwencji Rosji przeciwko Ukrainie, no to wówczas szczyt unijny specjalny miałby się odbyć natychmiast. Wówczas także miałyby zostać natychmiast nałożone na Rosję najsurowsze sankcje gospodarcze, choć jeszcze do dziennikarzy nie dotarła informacja, na czym precyzyjnie miałyby te sankcje polegać. Warto dodać, że słowa potępienia płyną także z NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg uznał, że Rosja łamie prawo międzynarodowe i wezwał Rosję do poszanowania porządku międzynarodowego. Jutro odbędzie się w kwaterze głównej NATO specjalne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej z udziałem także w roli podwójnej szefa polskiej dyplomacji i przewodniczącego OBWE profesora Zbigniewa Rała. Tematem głównym jest oczywiście Ukraina i Rosja. Z Brukseli Dominika Ciosić, Telewizja Polska. Do godziny 3 został raptem kwadrans, kilkanaście minut, a 3 godzina, no nie mówię o niej bez celu, to jest ten moment, w którym ma rozpocząć się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Tym obradom będzie na pewno przysłuchiwał się nasz korespondent za oceanem, Rafał Stańczyk. Dobry wieczór, Rafale, jeszcze raz. Wiemy, że to posiedzenie ma odbyć się w 2 częściach. Pierwsza część ma być za zamkniętymi drzwiami, później częściowo te obrady mają być ujawnione, mają również toczyć się i być transmitowane. Ale powiedz przede wszystkim, Rafał, może przypomnij, jak do tego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa i do Rady Bezpieczeństwa doszło? No, ona została zwołana de facto na wniosek Ukrainy. To Ukraina powiedziała, że została złamana Karta Atlantycka i ona wezwała właśnie do tej nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa. Ten wniosek został poparty przez chociażby Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, także niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. No i tak jak Marcinie powiedziałeś, za kilkanaście minut zbierają się delegacje w siedzibie w Nowym Jorku, by dyskutować na temat bezpieczeństwa Ukrainy. Ale tu komentatorzy są zgodni, no nie ma co się oszukiwać. Tu przełomu nie będzie. Po pierwsze, to Rosja przewodzi teraz Radzie Bezpieczeństwa, ale drugi faktor, o wiele ważniejszy, to Rosja ma prawo weta. Więc żadnych dokumentów, żadnych deklaracji tu nie będzie przegłosowanych. Oczywiście będzie szansa, żeby na forum publicznym wygłosić swoje stanowiska, potępić, jeśli chodzi o kraje zachodnie, poczynania Rosji. Najpewniej Rosja odpowie, tak jak dzisiaj słyszeliśmy na Kremlu, językiem wysyłania wojsk pokojowych do samozwańczych republik w Donbasie i prawdopodobnie tak to będzie wyglądało. To podstawowe pytanie oczywiście, które będą sobie też z pewnością zadawali dyplomaci w trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, to ta kwestia, czy Rosjanie zatrzymają się na tych 2 republikach w Donbasie na granicy z Ukrainą, czy pójdą dalej. Tu sądząc po ruchach Amerykanów, to nie jest takie oczywiste. Przede wszystkim Amerykanie ewakuowali cały personel Departamentu Stanu. To chodzi głównie o pracowników ambasady amerykańskiej. Oni wcześniej byli przewiezieni z Kijowa do Lwowa i teraz z Lwowa do Polski. Ale druga taka niepokojąca informacja mówi o rozmowach przedstawicieli administracji Białego Domu z prezydentem Ukrainy o tym, by on przeniósł się z Kijowa do Lwowa, dlatego że wskutek możliwej wciąż agresji i ataku na Kijów może być zagrożony, on może być zagrożony, jego życie może być zagrożone, dlatego Amerykanie optują, by najlepiej przeniósł się do Lwowa, choć zakładają oczywiście, że ostateczna decyzja należy do prezydenta. Tylko przypomnę, że wcześniej Amerykanie mówili, by Wołodymir Zeleński nie leciał do Monachium na konferencję bezpieczeństwa, nie posłuchał się, poleciał do Niemiec, tam spotkał się m.in. z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Więc widać, że rzeczywiście ta sytuacja cały czas jest napięta. Jak na razie Amerykanie wprowadzili, no nazwijmy to, małe sankcje. To są te małe sankcje na 2 samozwańcze republiki. Po prostu biznesmeni amerykańscy nie będą mogli handlować, przeprowadzać operacji finansowych, importować, eksportować towaru z tych 2 republik. De facto przecież ta wymiana handlowa była minimalna, więc to na pewno nie uderzy w gospodarkę
tych republik, ale przedstawiciele Białego Domu zapowiedzieli, że jutro najpewniej będą nałożone sankcje już na Rosję. Ale tu bardzo istotna, ważna uwaga. To nie będą te sankcje, ta cała lista sankcji, o których mówimy od tygodni, o których Amerykanie mówią, że to będą najbardziej dotkliwe sankcje w historii. Te sankcje jeszcze nie zostały uruchomione i jak na razie raczej nie będą uruchomione, bo przedstawiciele Białego Domu mówią, że te czołgi, te pojazdy wojskowe, które widzimy na zdjęciach, które wjeżdżają na teren Republik Donieckich w Donbasie, one de facto nie zmieniają sytuacji, dlatego że tam były wojska rosyjskie, tam był sprzęt rosyjski, więc to dosłanie sił de facto sytuacji nie zmienia, ale Amerykanie bardzo dokładnie przyglądają się temu, co będzie się działo w następnych godzinach, w następnych dniach i właśnie od tego będą uzależniali swoją decyzję. I czekamy, tak jak wspomniałem, zostało 11 minut do rozpoczęcia posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. O szczegółach prosto z Waszyngtonu mówił nasz korespondent Rafał Stańczyk. Mówiąc o tym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, warto jeszcze wspomnieć to, co udało się zdobyć, a właściwie do jakiej informacji udało się dotrzeć dziennikarzowi Washington Post. Otóż ten dziennikarz dotarł do kopii ukraińskiego wniosku właśnie o zwołanie tego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. I co ciekawe, w tym wniosku padają słowa nie tyle o zagrożeniu dla integralności terytorialnej samej Ukrainy, ale mowa jest o zagrożeniu dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. International Peace and Security, takie słowa padają w tym dokumencie. On oczywiście kierowany jest w stronę ambasadora Rosji w ONZ, dlatego że, przypomnijmy, to właśnie Rosja obecnie sprawuje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No właśnie, ale skoro mówimy o tych mocnych głosach ze strony ukraińskiej, no to nie sposób nie przypomnieć sobie tego mocnego, głośnego orędzia, które wygłosił jeszcze tego wieczoru prezydent Ukrainy Volodymyr Zełenski. Posłuchajmy. Wielki narodzie wielkiego kraju. U naszego kraju nie ma dłuższego czasu na wielkie lekcje historii. Nie będę opowiadać o przeszłości. Opowiem o realiach i o przyszłości. Za mną jest Ukraina w jej granicach, które zostały uznane przez społeczność międzynarodową. I te granice pozostaną takie same. Te granice będą takie niezależnie od oświadczeń Federacji Rosyjskiej. Tak samo jak my jesteśmy spokojni i jesteśmy pewni siebie. Za to chcę podziękować wszystkim wam, szanowni nasi obywatele. Wy po raz kolejny udowadniacie, że Ukraińcy są mądrym narodem i jest trzeźwo oceniacie sytuację i jako dorośli reagujecie na sytuację. My już od dawna jesteśmy przygotowani do wszystkiego, ale powodów dla tego, żeby się państwo nie przespali tej nocy, nie ma. Dzisiejszego wieczoru odbyliśmy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Ukraina w sposób jednoznaczny określa działania Rosji, Federacji Rosyjskiej jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju. Cała odpowiedzialność za te działania leży na kierownictwie politycznym Federacji Rosyjskiej. Uznanie niepodległości okupowanych rejonów obwodu Donieckiego i Ługańskiego może oznaczać tylko jedno: jednostronne wyjście Rosji z porozumień mińskich oraz zignorowanie decyzji w ramach formatu normandzkiego. To właśnie rujnuje próbę pokojowego rozwiązania konfliktu i rujnuje wszystkie normalne pokojowe formaty. Rosja legalizuje swoje wojsko, które faktycznie było na okupowanych terenach Donbasu od 2014 roku. Kraj, który od 8 lat popiera wojnę, nie może popierać pokoju, jak ona o tym mówi. I ja rozmawiałem z kanclerzem Niemiec Scholzem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, premierem Wielkiej Brytanii Borysem Johnsonem oraz rozmawiałem z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i jeszcze będę rozmawiać z prezydentem Turcji Erdoganem.
co będzie się działo dalej. My chcemy pokoju i jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Dzisiaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zwróciło się do kraju Rady Bezpieczeństwa ONZ z zapytaniem w ramach memorandum budapeszteńskiego, żeby były przeprowadzone konsultacje. Inicjowałam posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, posiedzenie OBWE. Nalegamy na pełnowymiarowej działalności Rady OBWE i Komisji Monitorującej oraz chcemy powołania posiedzenia Komisji Normandzkiej i chcemy poważnych i konsekwentnych działań, bo ważne jest to, żeby zobaczyć, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem i partnerem, a kto będzie kontynuować straszenie Rosji z pozycji słowa. My nie ulegamy jakimkolwiek prowokacjom. Nasze granice są chronione. Jest system obrony terytorialnej. Nasi partnerzy nas wspierają. I odpowiednio do artykułu 51 ONZ-u Ukraina ma prawo do indywidualnej i kolektywnej obrony. I my rozróżniamy prowokacje i inwazję. My mamy za sobą prawdę i ta prawda nigdy nie będzie ukrywana przed wami, przed państwem. I jeżeli zobaczymy, że następuje zmiana sytuacji, jeżeli będą jakieś większe ryzyka, to państwo o tym się dowiecie. A w chwili obecnej nie możemy działać chaotycznie. Zrobimy wszystko, żeby tak było też w przyszłości. Jesteśmy oddani drodze dyplomatycznej, drodze pokojowej i będziemy szli tylko tą drogą. Jesteśmy na swojej ziemi. My nikogo i niczego się nie boimy. My niczego i nikomu nie jesteśmy winni i my niczego i nikomu nie oddamy. Jesteśmy pewni tego. I teraz nie jest luty 2014 roku, teraz mamy luty 2022 roku. Teraz jest inny kraj, inna armia, jeden wspólny cel. Pokój na Ukrainie. Chwała Ukrainie. To było orędzie prezydenta Ukrainy Wołodymira Zeleńskiego, ale mamy także ważny głos ze strony sekretarza stanu USA. Otóż Antony Blinken poinformował, właściwie potwierdził informację o tym, że ze względów bezpieczeństwa personel amerykański, który znajduje się w tej chwili w konsulacie w Lwowie, spędzi najbliższą noc, właściwie trwającą noc w Polsce. To jest jedna informacja, którą podał Antony Blinken. Powiedział również, że wojska rosyjskie dalej zbliżają się w kierunku ukraińskiej granicy. Ostrzegł również przed tym, że może być zagrożony ruch lotniczy w momencie, kiedy Rosja zdecyduje się rozpocząć jakiekolwiek działania wojenne na terytorium Ukrainy. Tyle słów ze strony Antonego Blinkena, ale również mamy ważną opinię ze strony Serhieja Pielasy, dziennikarza telewizji Bielsat. Otóż on uważa, że Putin nie zadowoli się samym Donbasem, że chce mieć kontrolę nad całą Ukrainą, więc teraz najważniejsze jest wsparcie Ukrainy, szczególnie to wsparcie militarne, jak mówił Serhiej Pielesa. Najważniejsza jest pozycja USA w pierwszej kolejności, a także ich sojuszników. I moim zdaniem nawet nie sankcje są tutaj ważne, ponieważ Putin ma możliwości przetrwania dość długo w sytuacji nawet coraz bardziej ostrych sankcji. On przygotował się na okazję wprowadzenia sankcji, ma pewną poduszkę bezpieczeństwa finansową. O wiele ważniejsze jest wsparcie dla Ukrainy. To bardzo szybkie wsparcie wojskowe, to znaczy sprzęt, więcej instruktorów, być może jeszcze coś więcej, no na przykład ochotnicy, tak, ale to rząd w Kijowie, prezydent Zeleński, to oni powinni poprosić o takie zwiększone wsparcie wojskowe, techniczne partnerów na Zachodzie. To jest moim zdaniem o wiele ważniejsze, bo to bardziej powstrzyma agresję Putina, który coraz mniej liczy pieniądze w kieszeni, a bardziej
chodzi mu o coś twardego, jakby na to, co się dzieje no, w realu, na ziemi. To już jest poważna deklaracja, że on nie zadowoli się ani Donbasem, ani nawet deklaracją nieprzystąpienia Ukrainy do NATO. To dla niego za mało. On potrzebuje całej Ukrainy, kontroli nad tą Ukrainą i przez te wszystkie 8 lat od początku agresji hybrydowej, nieco ukrytej agresji, tak, nie udało mu się tego osiągnąć. On próbował od środka zburzyć ten porządek zbudowany po rewolucji godności, przeszkodzić tworzeniu demokratycznej Ukrainy, ale mu się to nie udało od środka, tak, więc próbuje to zrobić od zewnątrz. Trudno bardzo analizować te wszystkie jego absurdy, fejki, jakieś historyczne mity, na których zbudowana to cała historia Rosji na tym zbudowana. I on po prostu wierzy w to, on serio o tym mówi, bardzo poważnie. I mamy jeszcze ważne oświadczenie ze strony Dmytra Kuleby, to jest minister spraw zagranicznych Ukrainy, który powiedział, że biorąc pod uwagę i w związku z dynamiczną sytuacją przeprowadził kolejną rozmowę telefoniczną z właśnie sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i napisał również, że jutro obaj panowie mają w Waszyngtonie się spotkać i przedyskutować, jak napisał w oświadczeniu na Twitterze, przede wszystkim sankcje wobec Rosji. No i mamy również tutaj ważne zdanie ze strony doktora Jacka Rauby, eksperta do spraw bezpieczeństwa i obronności. Otóż on uważa, że zostały podważone filary funkcjonowania bezpieczeństwa europejskiego i w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest przedstawienie stanowczego stanowiska, bo brak akceptacji dla takich działań również będzie wiązało się z konsekwencjami. Zostały podważone filary, czy też pewne zasady, dogmaty funkcjonowania bezpieczeństwa europejskiego. Rosja robi to w sposób otwarty, robi to tak naprawdę już dzisiaj bez żadnego krępowania się i kamuflowania, czy też prób wywierania nacisku na interpretację swoich działań na Zachodzie. Kwestia wkroczenia wojsk rosyjskich na terytorium suwerennego państwa ponownie, bo w 2014 roku przecież to rosyjscy komandosi i rosyjskie jednostki też zajmowały ukraiński Krym, ale wówczas starano się to zakamuflować. Niestety sytuacja pokazuje, że dzisiaj nie ma innej drogi, jak tak naprawdę tylko kwestia postawienia jasnego i czytelnego sygnału, że nie ma akceptacji dla działań z użyciem siły, z użyciem tak naprawdę działań zakulisowych, czy też tutaj aktywności wywiadowczej przeciwko suwerenności innych państw, bo jeśli przypomnę, chyba te dzisiaj słowa powinny być wybite w przestrzeni europejskiej, w słowa prezydenta Kaczyńskiego, który mówił, że jeżeli dzisiaj dochodzi do ataku na niepodległą Gruzję, no to za chwilę będziemy mieli kolejne państwa, no i widzimy to. Cały czas zaglądamy i śledzimy to, co dzieje się w Nowym Jorku. Mamy już w tej chwili godzinę 3, nawet minutę po 3 w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu, dokładnie w Nowym Jorku. W siedzibie ONZ w tej chwili jest minuta po godzinie 21. Właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zwołane w nadzwyczajnym trybie. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. To posiedzenie zostało zwołane przede wszystkim na wniosek Francji, Stanów Zjednoczonych, ale także Wielkiej Brytanii. To posiedzenie Rady również zostało zwołane na wniosek Ukrainy, a może przede wszystkim na wniosek Ukrainy, która chyba najbardziej zainteresowana jest w tej chwili tym, by na cały świat rozgłosić to, co wydarzyło się dzisiaj. A przypomnijmy, rosyjski prezydent Władimir Putin wieczorem czasu polskiego postanowił uznać niepodległość 2 separatystycznych republik w Donbasie, tak zwanej samozwańczej Republiki Donieckiej i Republiki Ługańskiej. Wiemy, że to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ ma odbywać się w 2 częściach. Jedna część będzie dostępna dla mediów i będzie mogła być transmitowana, ale również będzie taki fragment tych obrad, który będzie odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Mówiąc o tym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, warto jeszcze przypomnieć także o
tym, co znalazło się we wniosku Ukrainy. Taki wniosek o zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ znalazł się właśnie i dotarł do niego m.in. dziennika Washington Post i w tym uzasadnieniu zwołania tego posiedzenia ukraińska strona pisze o zagrożeniu już nie tyle dla bezpieczeństwa, integralności terytorialnej Ukrainy, ale mowa jest także o zagrożeniu dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Takie słowo o zagrożeniu bezpieczeństwa międzynarodowego również w tym wniosku pada. No, warto zaznaczyć, mówiąc również o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa i w ogóle o pracach tego organu ONZ, warto zaznaczyć, że w tej chwili półroczne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prowadzi Rosja, stąd między innymi wniosek o zwołanie takiego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ był ze strony ukraińskiej kierowany również w kierunku ambasadora Rosji właśnie przy ONZ. Podglądamy, jak Państwo widzą, również Państwo mogą tu również zobaczyć Nowy Jork. To jest właściwie lada chwila powinno rozpocząć się, tak jak powiedziałem przed momentem, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. A my cały czas zbieramy komentarze i tutaj ważne słowo, ważny cytat. Musimy w ciągu najbliższych dni być gotowi na każdy scenariusz, jednak szczególnie tu w Polsce musimy być gotowi, że pojawią się ukraińscy uchodźcy. Tak mówił ekspert do spraw wschodnich, a zarazem były ambasador Polski na Ukrainie, pan Jan Piekło. Gdyby w 2014, a nawet w 2008 Zachód zareagował inaczej, to prawdopodobnie mielibyśmy sytuację dzisiaj komfortową i nie byłoby tego problemu, który jest. Natomiast Zachodowi się udało osiągnąć pewną jedność. No ale już w tej chwili dochodzą mnie głosy i czytam w internecie, że Bruksela na razie nie będzie wprowadzać żadnych sankcji, poczeka na rozwój wydarzeń. Waszyngton mówi o wprowadzeniu sankcji, no więc już tu nie ma całkowitej spójności. No a poza tym też nie wiemy jednej rzeczy, która jest ważna, to znaczy możemy być przekonani, że to jednak będzie czarny scenariusz. Te oddziały rosyjskie, które wchodzą do Donbasu, to pytanie jest, czy one zatrzymają się na linii rozgraniczenia, na tej linii demarkacyjnej, która jest właściwie de facto linią frontu, czy pójdą dalej i będą chciały zająć cały Donbas? Bo zdaje się, że w konstytucji i tej Ługańskiej Republiki Samozwańczej i Donieckiej to właśnie jest powiedziane, że to cały Donbas. I tu wtedy może być problem i my to dopiero pewnie zobaczymy. Jutro, pojutrze, po pojutrze, ale powinniśmy być gotowi, szczególnie powinniśmy być gotowi tu w Polsce na to, że mogą się pojawić u nas uchodźcy. Są tam oddziały ukraińskie, są żołnierze ukraińscy, którzy będą się temu wszystkiemu po prostu przyglądać. No i jak zostaną zaatakowani, to odpowiedzą wtedy ogniem. I jak odpowiedzą ogniem, to wtedy Rosja oskarży Ukrainę o działania agresywne wymierzone w bratnią ludność rosyjskojęzyczną. No i to będzie kolejny pretekst, bo Putin potrzebuje pretekstu. On potrzebuje pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że to nie Rosja jest agresorem, tylko że to Ukraina jest agresorem, a jeżeli już to jak Rosja atakuje, to nie po to, żeby być agresorem, tylko po to, żeby wyzwalać. Dzień dobry, witam Państwa. Katarzyna Ciepielewska. W TVP Info trwa wydanie specjalne związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Przypomnijmy, wczoraj Rada Bezpieczeństwa Rosji uznała niepodległość, niezależność Republik Ługańskiej i Donieckiej, a teraz media donoszą, że Władimir Putin polecił wojskom rosyjskim, tu cytat, utrzymanie pokoju na wschodniej Ukrainie. Wiąże się to z tym, że wojska rosyjskie wkraczają właśnie na tereny wschodniej Ukrainy. Prezydent Rosji Władimir Putin zarzucił władzom Ukrainy, że chciałyby rozwiązania sytuacji w Donbasie na drodze wojennej. Jak stwierdził, w związku z tym podjął decyzję o uznaniu niepodległości samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Меняются президенты, депутаты Рады.
Zmieniają się prezydenci, deputowani do Rady Najwyższej, ale nie zmienia się istota. Agresywny, nacjonalistyczny charakter samego reżimu, który przejął władzę w Kijowie. Reżim ten w pełni zrodził się z przewrotu państwowego w 2014 roku. Ci, którzy wtedy poparli przemoc, rozlew krwi i bezprawie, nie uznawali i nie uznają innego rozwiązania kwestii Donbasu niż rozwiązanie wojenne. W związku z tym uważam za konieczne podjęcie decyzji, która już dawno dojrzała, by natychmiast uznać niepodległość i suwerenność Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Proszę, by Rada Federacji poparła tę decyzję, a także ratyfikowała porozumienia o przyjaźni i wzajemnej pomocy z obiema republikami. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Drodzy Państwo, przenosimy się do Nowego Jorku. Rozpoczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane w trybie natychmiastowym. Posłuchajmy. Сейчас Совет Безопасности приступит к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Я предоставляю слово госпоже... Zapraszam do słowa panią. Panie prezydencie, jest dla nas bardzo niepokojące i smutne, że odnoszę się do Rady dzisiaj na temat rozwijającej się sytuacji i wokół Ukrainy. W swoim oświadczeniu dzisiaj wydanym sekretarz generalny jasno uznał decyzję Federacji Rosyjskiej o uznaniu niezależności pewnych obszarów regionów Doniecka i Ługańska za pogwałcenie terytorialnej integralności i suwerenności Ukrainy niezgodne z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Bardzo żałujemy, że ta decyzja została podjęta, zagrażająca konsekwencjami regionalnymi i międzynarodowymi. Żałujemy też wysłania wojsk rosyjskich do tego regionu w rzekomej misji pokojowej. Skutkuje to masową ewakuacją ludności z tych regionów do Rosji. Obawiamy się poważnej eskalacji sytuacji w tym regionie, która już prowadzi do licznych ofiar. Obecnie organizacja OECD wskazuje już na 3100 pogwałceń tamtejszego rozejmu od 18 do 22 lutego, w tym 1296 eksplozji w regionie Ługańska i ponad 2000 pogwałceń, w tym ponad 1100 wybuchów w regionie Doniecka. Przypominamy wszystkim zaangażowanym stronom, że odpowiedzialność na mocy międzynarodowych, że istnieje odpowiedzialność na mocy międzynarodowych przepisów o prawach człowieka. Narody Zjednoczone nie są w stanie weryfikować wszystkich twierdzeń różnych stron na ten temat. Żałujemy trwającej ewakuacji i krzywd, które dzieją się ofiarą. Panie prezydencie, przewodniczący, obawiamy się konsekwencji obecnych wydarzeń dla istniejących ram negocjacyjnych. Obecne ryzyka i niepewność wymagają jeszcze silniejszego podążania drogą dialogu. Negocjacje są jedynym sposobem do osiągnięcia porozumienia pomiędzy wszystkimi graczami w regionie i rozstrzygnięcia konfliktu w Ukrainie Wschodniej i zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 22/02. Obecne już warunki, zanim ulegną dalszej eskalacji, wzywamy do niezwłocznego zaprzestania działań wrogich. Cywile i infrastruktura cywilna muszą być chronione, a działania i oświadczenia, które pogorszą dalej sytuację, muszą być uniknięte. W ostatnich kilku tygodniach kluczowi aktorzy byli zaangażowani w ograniczenie rozwoju konfliktu w sercu Europy. Sekretarz generalny w pełni popiera te wysiłki i odrzuca nawet możliwość wybuchu nowego konfliktu. Panie przewodniczący, jesteśmy
przywiązani do długotrwałego partnerstwa z Ukrainą, która od 30 lat od osiągnięcia niepodległości podąża drogą demokratyzacji. Jeszcze raz powtarzamy pełne przywiązanie Ukrainy do suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach uznanych międzynarodowo granic według rezolucji Zgromadzenia Ogólnego. Przez cały konflikt w Ukrainie Narody Zjednoczone dostarczają pomoc ratującą życie wszystkim w potrzebie, jak również działania związane z prawami człowieka. W tym trudnym okresie jesteśmy przywiązani i będziemy dostarczać pomoc w Ukrainie, w tym w regionach donieckim i ługańskim. Bezpieczeństwo naszego personelu musi być przestrzegane przez wszystkie strony. Panie Przewodniczący, następne godziny i dni będą krytyczne. Ryzyko większego konfliktu jest realne i należy zapobiec mu za wszelką cenę. Zapewniam o pełnym przekonaniu i przywiązaniu sekretarza generalnego do pracy nad rozwiązaniem tego konfliktu. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję pani Di Carlo za jej przemówienie i zapraszam do słowa tych członków Rady, którzy chcieliby wystąpić z oświadczeniami. Zapraszam do słowa stałego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. Thank you, Mr. President. Dziękuję, panie przewodniczący. Since World War II, od II wojny światowej Karta Narodów Zjednoczonych, których głównych postanowień strzeże ta Rada Bezpieczeństwa Narodów, służy ochronie przed agresją. Dzisiaj wcześniej prezydent Federacji Rosyjskiej uznał regiony DPR i LPR suwerenne terytorium Ukrainy, obszar kontrolowany przez popierające Rosję siły od 2014 roku. Od tego czasu prezydent rosyjski ogłosił, że umieści w tych regionach siły rosyjskie, które nazywa siłami pokojowymi. To nonsens. Wiemy, czym one w rzeczywistości są. Czyniąc to, prezydent Rosji postawił przed świat przed wyborem. Musimy sprostać temu wyzwaniu i nie możemy odwracać głowy w obliczu takiej wrogości, która musi być bardzo kosztowną drogą. Jasny atak Rosji na suwerenną integralność terytorialną Ukrainy nie był sprowokowany. Jest atakiem na status Ukrainy jako członka Narodów Zjednoczonych. Pogwałca podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym naszą kartę. Co więcej, to posunięcie prezydenta Putina stanowi podstawę próby Rosji stworzenia pretekstu dalszego zagrożenia Ukrainy. Konsekwencje tego działania będą wykraczały daleko poza granice Ukrainy. Nie musimy zgadywać motywów prezydenta Putina, który dzisiaj wyraził oburzające twierdzenia na temat Ukrainy, która rzekomo dała pretekst do wojny. Niezwłocznie po tym ogłosił on wkroczenie oddziałów rosyjskich do Donbasu. Twierdzi on, że Ukraina usiłuje uzyskać broń jądrową z Zachodu. Ukraina jest jednym z jedynie 4 krajów, które dobrowolnie zrzekły się broni jądrowej. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nie mają żadnego zamiaru dostarczenia broni tego rodzaju do Ukrainy, która tego nie chce. Następnie prezydent Putin stwierdził, że Rosja dzisiaj ma uprawnione roszczenia wobec wszelkich terytoriów z Imperium Rosyjskiego, tego samego Imperium Rosyjskiego, które istniało przed Związkiem Radzieckim ponad 100 lat temu. To obejmuje całe terytorium Ukrainy, w tym Finlandię, Białoruś, Gruzję i Mołdowę, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Litwę.
Łotwę i Estonii. Obejmuje to części Polski i Turcji. Zasadniczo Putin chce, aby świat cofnął się w czasie do czasów sprzed Narodów Zjednoczonych, do czasów, kiedy światem rządziły imperia, ale reszta świata poszła do przodu. Nie jesteśmy w roku 1919, lecz 2022. Narody Zjednoczone zostały założone na zasadzie dekolonizacji, a nie powtórnej kolonizacji i wierzymy, że znakomita większość członków Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa zdeterminowane są, aby posuwać się do przodu, a nie cofać się w czasie. Konsekwencje działań Rosji będą ciężkie w całej Ukrainie, w całej Europie i na całym świecie. Nasze ostatnie 2 spotkania na temat Ukrainy obejmowały wspomnienie, że prawie 3 miliony Ukraińców będą potrzebowały żywności, schronienia i pomocy już teraz. Działania humanitarne ONZ będą musiały być znacząco rozszerzone, jeżeli działania Rosji zostaną rozszerzone. Już teraz oddziały rosyjskie strzelają ogniem artyleryjskim, zabijając ukraińskich żołnierzy i cywilów. Jeżeli inwazja będzie postępowała, będziemy mieć do czynienia z tragiczną utratą życia, cierpieniem. Miliony ludzi stworzą kryzys uchodźczy w całej Europie. Tym niemniej Rosja odmawia kolejnym wezwaniom, aby zaprzestać tych działań, w tym sekretarza Blinkena w Radzie Bezpieczeństwa w ostatni czwartek. Koledzy i koleżanki, prezydent Putin testuje nasz system międzynarodowy, testuje nasze zdecydowanie i to, jak daleko może nas wszystkich doprowadzić. Chce pokazać, że przez siłę może uczynić z Organizacji Narodów Zjednoczonych farsę. Musimy działać razem w odpowiedzi na ten kryzys. W ciągu ostatnich kilku tygodni świat usłyszał, że 14 pozostałych członków Rady Bezpieczeństwa wzywających Rosję do ścieżki dyplomatycznej. Inni członkowie tej Rady, nawet ci, którzy często byli zgodni z Rosją w innych sprawach i jasno wyrażali się, że suwerenność, niezależność i integracja terytorialna każdego członka ONZ powinny być chronione i szanowane, w tym Ukrainy. Jest to podstawowa zasada relacji międzynarodowych, która uosabia cel karty ONZ. Ciąg wydarzeń, który przedstawił w ostatni czwartek sekretarz Blinken przed tą Radą, wydaje się postępować dokładnie zgodnie z jego przewidywaniami. Dzisiaj prezydent Putin podarł w kawałki porozumienie z Mińska. Obawiamy się, że nie zatrzyma się w tym miejscu. W świetle ostatnich działań prezydenta Putina musimy wszyscy powstać wobec zasad, na których stworzona została ta organizacja. Prezydent Biden wydał rozkaz, który zabrania nowym inwestycjom, handlowi i finansowania w tak zwanych regionach DPR i LPR. Jutro Stany Zjednoczone podejmą dalsze środki, aby uczynić Rosję odpowiedzialną za to jasne pogwałcenie prawa międzynarodowego i suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Jednak my i nasi partnerzy jasno mówimy, że będą natychmiastowe i ciężkie reakcje na inwazję Rosji na Ukrainę. W tej chwili nikt nie może stać z boku. Musimy jasno wyrazić, że atak na Ukrainę jest atakiem na suwerenność każdego członka ONZ i na kartę ONZ i spotka się z natychmiastowymi i ciężkimi konsekwencjami. Wciąż wierzymy, że stół dyplomatyczny jest jedynym miejscem, przy którym odpowiedzialne narody rozwiązują swoje różnice, że jest jedynym miejscem do zachowania pokoju. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję przedstawicielowi Stanów Zjednoczonych za jego oświadczenie. Zapraszam do słowa stałego przedstawiciela
Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję za przedstawiony dokładny briefing dla Rady Bezpieczeństwa. Albania potępia decyzję Rosji o uznaniu terytoriów Ukrainy niekontrolowanych przez jej rząd za niezależne terytoria. Jest to pogwałcenie karty ONZ, pogwałcenie integralności terytorialnej Ukrainy i pogwałcenie porozumienia mińskiego. Ten akt Rosyjskiej Federacji jest nieważny, nie ma podstaw i nie ma ważności międzynarodowej. Wzywamy Radę Bezpieczeństwa i wszystkie kraje członkowskie ONZ, aby zdecydowanie to odrzucić i potępić. Albania powtarza swoje poparcie dla suwerenności terytorium Ukrainy w ramach jej uznanych międzynarodowo granic. Panie przewodniczący, mniej niż tydzień temu siedział pan w tym pokoju z inicjatywy Rosji, aby dyskutować na temat porozumień mińskich. Dzisiaj spotykamy się na awaryjnym spotkaniu dokładnie z powodu decyzji Federacji Rosyjskiej o pogwałceniu tego porozumienia. Jest to pogwałcenie nie tylko Rady i jej decyzji, ale także wszystkich międzynarodowych, uniwersalnych zasad prawnych, które Rosja powinna szanować i chronić. Cały świat jest świadkiem, jak Federacja Rosyjska stale działa, aby podważać suwerenność Ukrainy i określić jej orientację geopolityczną. To, co miało miejsce dzisiaj, jest jedynie powtórzeniem tego, co widzieliśmy w Gruzji w 2008 i na Krymie w 2014, co oznacza agresję poprzez stworzenie fantomowych republik. Kto będzie następny? Każdy kraj członkowski ONZ powinien być zaalarmowany i zdawać sobie sprawę, mieć oczy szeroko otwarte na konsekwencje instrumentalizacji mniejszości narodowych jako broń, podważającą międzynarodowe zasady, bezpieczeństwo i poszczególne kraje. Nie możemy akceptować modelu rosyjskiego destabilizacji, który jest eksportowany do innych części Europy czy świata. Znów powtarzamy żądanie wycofania oddziałów z granicy ukraińskiej i okupowanych terytoriów Ukrainy, w tym oddziałów, które udają oddziały pokojowe, które są po prostu agresorami. Albania wzywa Federację Rosyjską do zaprzestania tej polityki. Będziemy głosować za poważnym zaangażowaniem w rozmowy dyplomatyczne i daniem szansy porozumieniu mińskiemu. Koleżanki i koledzy, jest to kolejny krytyczny moment dla Ukrainy. Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna dalej aktywnie angażować się w zapewnienie prawa mieszkańców Ukrainy do życia w pokoju i wolności. Dziękujemy za oświadczenie sekretarza generalnego i wzywamy do dyplomatycznego odniesienia do wszystkich problemów jako jedyny sposób do pójścia dalej. Dziękuję przedstawiciela Albanii za jego oświadczenie i zapraszam do słowa stałego przedstawiciela Francji. Monsieur le Président, je remercie la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques pour son intervention, ainsi que le secrétaire général pour son action. Chciałbym podziękować sekretarzowi generalnemu za jego działania i bardzo jasne słowa. Doceniamy obecność Ukrainy, którą Francja wspiera, doceniając powagę sytuacji. Francja potępia uznanie przez Rosję tych separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie. Nie jest to po prostu dalszy atak na terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy, ale także pogwałcenie podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych, rezolucji 22/02 niniejszej tej Rady i umów w niej opisanych, jak również działań Rosji, które były na najwyższym poziomie potępiane. 17 lutego reprezentant Rosji potwierdził przed tą Radą, że nie ma alternatywy dla porozumień mińskich oraz że były one jedynymi uznanymi międzynarodowo podstawami prawnymi dla rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Tymczasem dzisiaj rzeczywistość jest zupełnie inna. Rosja wybiera ścieżkę konfrontacji zamiast
trwałych wysiłków, aby osiągnąć, trwających ostatnio wysiłków dla deeskalacji, w tym w szczególności prezydenta Macrona we współpracy z kanclerzem Niemiec. Kontynuujemy te wysiłki i wzywamy Rosję do dostosowania swoich czynów do słów, kiedy twierdzi, że stawia na dialog, a zamiast tego popiera separatystów. Z naszymi partnerami w Europie przygotowujemy celowane sankcje w osoby, które brały udział w tym pogwałceniu prawa w kontekście sytuacji na granicy rosyjskiej, działań militarnych Rosji. Jesteśmy zaniepokojeni tym dodatkowym krokiem w kierunku destabilizacji poczynionym przez Rosję i temu, jak wpływa to na bezpieczeństwo europejskie. Francja docenia powściągliwość Ukrainy okazaną w tej sytuacji. Popieramy ludność i rząd Ukrainy. Wzywamy Rosję do powstrzymania się od wszelkich aktów destabilizacji, w tym takich, które mogą zagrozić bezpieczeństwu ludności cywilnej. Jesteśmy zaniepokojeni głęboko decyzją prezydenta Putina o wysłaniu armii do terytoriów separatystycznych pod pretekstem misji pokojowej. Będzie to kolejne gwałtowne złamanie integralności i suwerenności Ukrainy. Panie przewodniczący, Francja nadal będzie mobilizować się we wsparciu terytorialnej integralności i suwerenności Ukrainy w ramach jej uznanych międzynarodowo granic. Dziękuję przedstawicielowi Francji i przekazuję głos reprezentantowi Indii. Dziękuję. Panie przewodniczący, proszę pozwolić, że zacznę od podziękowania sekretarz generalnej za jej briefing. Rozwój wydarzeń na Ukrainie, w tym wydarzeń na wschodniej granicy Ukrainy i ogłoszenia Federacji Rosyjskiej. Eskalacja napięcia na granicy między Rosją a Ukrainą jest przyczyną głębokiego niepokoju. Ten rozwój wydarzeń ma potencjał dla pogwałcenia pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Wzywamy do powściągliwości po każdej ze stron, ograniczenia deeskalacji napięcia w interesie bezpieczeństwa wszystkich krajów w celu osiągnięcia długotrwałego pokoju i stabilności w regionie i poza nim. Jesteśmy przekonani, że ten problem może być rozwiązany jedynie przez dialog dyplomatyczny. Musimy pozwolić rozwijać się ostatnim inicjatywom stron, które zmierzają do ograniczenia napięć. W tym kontekście doceniamy trwające wysiłki, w tym grupę trójstronną i format normandzki. Musimy doprowadzić, aby strony były w stanie pogodzić rozbieżne interesy. Nie możemy godzić się na militarną eskalację. Jak mówiliśmy już, porozumienie z Mińska stanowi podstawę do pokojowego rozwiązania. Potrzebujemy większych wysiłków dla osiągnięcia wspólnych podstaw na bazie porozumień mińskich, w tym kluczowych politycznych i aspektów bezpieczeństwa. Dyplomacja niezbędna jest, aby uniknąć dalszej eskalacji napięcia. Bezpieczeństwo cywilów jest najważniejsze. Ponad 20 000 obywateli Indii i studentów mieszka i studiuje w różnych częściach Ukrainy, w tym w okolicach granic tego kraju. Ich dobrostan jest najwyższą troską naszych władz. W związku z tym wzywamy wszystkie strony do zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju, w tym wysiłki dyplomatyczne, aby zapewnić wzajemnie akceptowalne rozwiązanie dyplomatyczne. Dziękuję reprezentantowi Indii za oświadczenie. Przekazuję głos stałemu reprezentantowi Brazylii. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, proszę pozwolić, że podziękuję za dzisiejszą aktualizację informacji dla Rady. Panie przewodniczący, kiedy ta organizacja została założona w 1945 roku,
powierzyła ona Radzie Bezpieczeństwa odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Napięcia w i wokół Ukrainy są regularnie podnoszone codziennie, co godzinę. To arbitralne cytowanie karty o wyjątkowej ważności i znaczeniu. Wszyscy mamy świadomość tego, jak krytyczna stała się sytuacja. Brazylia śledzi rozwój wypadków z ogromnym zaniepokojeniem. Obecne okoliczności wskazują, że my w tej Radzie, reprezentując społeczność międzynarodową, musimy powtarzać wezwanie do natychmiastowej deeskalacji i wsparcia dla wysiłków politycznych i dyplomatycznych, aby stworzyć warunki pokojowego rozwiązania tego kryzysu. Wspólny system bezpieczeństwa zbiorowego ONZ ostatecznie opiera się na fundamencie prawa międzynarodowego. Ono z kolei opiera się na podstawowych zasadach karty ONZ, suwerenności i integralności terytorialnej krajów członkowskich. Ograniczenie użycia i groźby użycia siły jest jedną z tych wartości. Te zasady i filary nie mogą być stosowane skutecznie, o ile uprawnione żądania stron nie są brane pod uwagę, jak również poszanowanie dla porozumień takich jak porozumienia z Mińska. W związku z tym odwołujemy się do wszystkich zainteresowanych stron o utrzymanie dialogu w duchu otwartości ze zrozumieniem pilności sytuacji, aby znaleźć sposób na osiągnięcie trwałego pokoju w Ukrainie i regionie. Pierwszym warunkiem jest natychmiastowe zawieszenie broni, zaprzestanie zaangażowania oddziałów w terenie. Takie ograniczenie zaangażowania militarnego będzie fundamentem budowania zaufania stron w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu. Jesteśmy przekonani, że ta Rada musi sprostać swoim podstawowej odpowiedzialności, aby pomóc stronom zaangażować się w wartościowy i skuteczny dialog, który znajdzie rozwiązanie, które skutecznie rozwiąże problemy bezpieczeństwa w regionie. Nie miejmy złudzeń. Na koniec dnia mówimy o życiu niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci w terenie. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję przedstawicielowi Brazylii za jego oświadczenie i przekazuję głos reprezentantowi stałemu Zjednoczonego Królestwa. Panie przewodniczący, spotykamy się dziś wieczorem, ponieważ wcześniej dzisiaj prezydent Putin ogłosił uznanie przez Federację Rosyjską niezależności tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej i wydał dekret o wysłaniu sił zbrojnych Rosji do Ukrainy jako tak zwanych oddziałów pokojowych. Koleżanki i koledzy, działania podjęte, wybrane dzisiaj przez Rosję będą miały ciężkie i dalekosiężne konsekwencje. Po pierwsze, dla życia ludzkiego. Inwazja Ukrainy wywołuje siły wojny, śmierci i zniszczenia wobec ludzi Ukrainy. Skutki humanitarne będą koszmarne dla cywilów uciekających przed walkami. Wiemy, że kobiety i dzieci ucierpią najbardziej. Powtórę, dla suwerenności i terytorialnej integralności członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, chronionych i gwarantowanych przez Kartę Narodów Zjednoczonych. Jak wcześniej powiedział sekretarz generalny, decyzje Rosji stanowią pogwałcenie terytorialnej integralności i suwerenności Ukrainy i są niezgodne z zasadami Karty ONZ. Po trzecie, dla prawa międzynarodowego.
Działania podjęte dzisiaj wyśmiewają zobowiązania, które podjęła Rosja w memorandum z Budapesztu i w porozumieniach mińskich potwierdzonych w rezolucji Rady Bezpieczeństwa 22/02, usiłując pogwałcić granice siłą. Siły rosyjskie pokazują pogardę dla prawa międzynarodowego. Zjednoczone Królestwo ogłosi nowe sankcje wobec Rosji, wobec jej pogwałcenia prawa międzynarodowego i ataku na integralność i suwerenność Ukrainy. Konsekwencje gospodarcze będą ciężkie. Koleżanki i koledzy, teraz bardziej niż kiedykolwiek Rada musi unieść swoją odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo i bronić zasad karty ONZ. Rada musi być zjednoczona, wzywając Rosję do niezwłocznej deeskalacji, potępiając agresję przeciwko suwerennemu krajowi i broniąc integralności terytorialnej Ukrainy. Wzywając Rosję do przestrzegania jej zobowiązań na mocy karty do pokojowego rozwiązywania sporów. Rosja sprowadziła nas do krawędzi. Wzywamy Rosję do wycofania się. Dziękuję. Dziękuję przedstawicielce Zjednoczonego Królestwa i przekazuję głos reprezentantowi Meksyku. Panie przewodniczący, dziękuję za briefing dla Rady Bezpieczeństwa na temat sytuacji. Śledzimy rozwój wypadków na Ukrainie. W tych okolicznościach krytyczne jest, aby zaprzestano działań zaostrzających ten kryzys. Rada Bezpieczeństwa w rezolucji 2202 poparła cały zakres środków rozwiązania sytuacji na wschodzie Ukrainy. Rezolucja ta musi być przestrzegana. Konkretnie w tym przypadku 3 podstawowe zasady karty ONZ zostały pogwałcone. Powstrzymanie się od zagrożenia siły lub użycia siły, poszanowanie integralności terytorialnej i niezależności politycznej krajów oraz brak interwencji w sprawy wewnętrzne krajów. Jest zatem nieakceptowalne, że w ciągu ostatnich kilku dni wybuchy, eksplozje i inne pogwałcenia, zawieszenia broni zwiększyły swoją częstotliwość według misji monitorującej. Wzywamy strony do niezwłocznego zakończenia tych działań. Przypominamy, że w tym samym pokoju kilka dni temu Rosja wyraziła kategorycznie, że nie najedzie na Ukrainie. Mamy nadzieję, że Rosja w pełni spełni to oświadczenie. Meksyk powtarza swoje przywiązanie do integralności, suwerenności Ukrainy w ramach jej uznanych międzynarodowo granic zgodnie z kartą ONZ, prawem międzynarodowym i stosownymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w szczególności rezolucji 26, 25 i 34/14. Raz jeszcze powtarzamy nasz apel o powtórne podjęcie środki deeskalacji, dyplomacji i dialogu. Bardzo dziękuję. Dziękuję przedstawicielce Meksyku za jej oświadczenie. Przekazuję głos stałemu reprezentantowi Irlandii. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym też podziękować za briefing, który usłyszeliśmy. Pani przewodniczący, spotykamy się dzisiaj w chwili poważnego zagrożenia dla ludzi Ukrainy wobec bezpieczeństwa i pokoju w Europie i zasad prawa międzynarodowego, za którego obronę jesteśmy tu wszyscy odpowiedzialni.
Jest to chwila, której mieliśmy nadzieję uniknąć. Chwila, która powinna być uniknięta za pomocą dyplomacji i dialogu. Musimy odpowiedzieć, mówiąc jasno i uczciwie o tej strasznej sytuacji i jak możemy ją pokojowo rozwiązać. Proszę więc pozwolić, że jasno powiem, jaka jest pozycja Irlandii. Irlandia powtarza ważność niezależności i Ukrainy w ramach jej uznanych międzynarodowo granic. Irlandia jest w pełni przywiązana do zasad wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych, w tym integralności i suwerenności krajów. Ukraina ma takie same fundamentalne prawo, jak każdy inny suwerenny, niezależny kraj, aby wybierać swoją własną politykę zagraniczną i zapewniać bezpieczeństwo i obronę swojego własnego terytorium. Zobowiązania, jakie podejmujemy jako członkowie ONZ, są dla nas wszystkich wiążące, bez wyjątków. Panie Przewodniczący, w ostatni czwartek podczas spotkania zorganizowanego przez Federację Rosyjską na temat porozumień mińskich usłyszeliśmy od wiceministra Weszynina, że celem tego spotkania było, aby Rada Bezpieczeństwa potwierdziła, że nie ma alternatyw dla tego dokumentu stanowiącego kamień milowy. Jestem przekonana, że Rada dokonała właśnie tego. Jednak teraz, 4 dni później, prezydent Putin postanowił uznać jako niezależne podmioty niekontrolowane przez ukraiński rząd regiony Doniecki i Ługański i skierować tam oddziały wojskowe. To drugi raz w ciągu mniej niż 10 lat, kiedy Federacja Rosyjska pogwałciła suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Jest to rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego. Podejmując ten jednostronny krok, Rosja porzuciła porozumienia z Mińska i zniszczyła wszystkie wysiłki dyplomatyczne ostatnich tygodni. Chwalimy Ukrainę za powściągliwość wobec tej sytuacji i zachowania rosyjskiego u granic Ukrainy i w regionach, o których mówiliśmy. Wraz z naszymi partnerami z Unii Europejskiej podkreślamy odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej za tą sytuację w Ukrainie. Działania rosyjskie służą jedynie dalszej eskalacji napięcia. Irlandia raz jeszcze wzywa do deeskalacji, pójścia drogą dyplomacji, nawet jeśli to wezwanie nie zostało jeszcze usłyszane. Warto jeszcze raz to wezwanie wyrazić. Musimy podjąć wyraźne kroki w terenie, aby deeskalować sytuację. Wzywamy Rosję do wycofania sił wojskowych i powrotu do rozmów w formacie normandzkim. Panie Przewodniczący, wszyscy sygnatariusze porozumień mińskich zgodzili się co do potrzeby istnienia i dostępu misji monitorującej OECD do całego terytorium Ukrainy. Mandat tych sił monitorujących został wyrażony przez wszystkich członków OECD, OBWE. W tym czasie niezbędne jest, aby ta misja otrzymała pełen dostęp uzgodniony w tym mandacie. Dziękujemy tym, którzy angażują się w dialog i wzywamy ich do podwojenia ich wysiłków, aby rozwiązać pokojowo tą straszną sytuację. Jesteśmy to winni ludziom Ukrainy. Jesteśmy im winni ochronę cywilów, jak również wzywamy do powstrzymania się od wszelkich działań, które doprowadziłyby do eskalacji sytuacji. Panie Przewodniczący, na Ukrainie trwa już od 8 lat ciężki konflikt, w którym zginęło wiele tysięcy ludzi. Ludność wschodniej Ukrainy cierpi z powodu lat braku bezpieczeństwa, pogwałceń praw człowieka. Ta Rada i jej członkowie odpowiedzialni są za pracę nad rozwiązaniem tego konfliktu, a nie ustępowania wobec nowym działaniom, które sprowadzą nowe cierpienia na lud Ukrainy. Teraz jest czas, aby
wyrazić odwagę i powrócić do dialogu i dyplomacji. Panie Przewodniczący, musimy wykazać naszą wiarę w wartość dyplomacji. Dziękuję. Dziękuję przedstawicielce Irlandii za jej oświadczenie i przekazuję głos stałemu reprezentantowi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dziękuję, panie przewodniczący. Na początek chciałabym podziękować za briefing, który usłyszeliśmy wcześniej. Dzisiaj chciałabym odnieść się do oświadczenia Zjednoczonych Emiratów Arabskich w tej sali z 17 lutego. Na ten sam temat chciałabym podkreślić raz jeszcze ważność deeskalacji i powściągliwości, aby osiągnąć regionalne i międzynarodowe bezpieczeństwo i stabilność. Wierzymy, że teraz jest czas, aby zaangażować się konstruktywnie i w dobrej wierze do odniesienia się do tej sytuacji i ograniczenia jego skutków dla ewentualnych cywili i cywilnej infrastruktury i aby wytyczyć drogę dyplomatyczną naprzód. Panie Przewodniczący, Zjednoczone Emiraty Arabskie podkreślają wagę dialogu, deeskalacji, dyplomacji i trwających wysiłków zmierzających do pokojowego rozwiązania zgodnego z prawem międzynarodowym, kartą ONZ, w szczególności zasadami terytorialnej integralności, suwerenności, dobrej wiary. Wierzymy, że porozumienia mińskie stanowią podstawę dla tego i przestrzeganie tych zasad jest fundamentem trwałej drogi pokojowej naprzód. Dziękuję. Представителя Объединенных Арабских Эмиратов за ее заявление. И сейчас предоставляю слово постоянному представителю Кении. Thank you, Mr. President. I thank Undersecretary General Dziękuję pani Rosemary DiCarlo za jej briefing. Spotykamy się dzisiaj na krawędzi poważnego konfliktu w Ukrainie. Dyplomacja, do której wzywaliśmy 17 lutego, zawodzi. Integralność terytorialna i suwerenność Ukrainy są naruszone. Karta Narodów Zjednoczonych nadal jest pada ofiarą napaści międzynarodowej, napaści kraju, który odwraca się od jej zasad, zmierzając do realizacji celów, które są przeciwne międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. Ostatnie dwa spotkania na temat sytuacji w Ukrainie i narastanie sił rosyjskich wokół Ukrainy spotkały się z wezwaniem Kenii, aby deeskalować tę sytuację. Wezwanie karty ONZ do rozstrzygania sporów międzynarodowych pokojowo w sposób, który zapewni międzynarodowe bezpieczeństwo, pokój i sprawiedliwość, zostały głęboko naruszone. Dzisiaj zagrożenie czy wykorzystanie siły przeciwko integralności terytorialnej i niepodległości politycznej Ukrainy zostały naruszone. Kenia jest głęboko zaniepokojona oświadczeniem Federacji Rosyjskiej o uznaniu regionów Ukrainy, Donieckiego i Ługańskiego za niezależne kraje. Uważamy, że działania te i oświadczenie naruszają integralność terytorialną Ukrainy. Nie zaprzeczamy, że możliwe są poważne zagrożenia bezpieczeństwa w tych regionach, ale one nie uzasadniają uznania tych regionów za kraje niepodległe. Nie, kiedy dostępne są liczne drogi dyplomatyczne, już trwające, mogące zapewnić pokojowe rozwiązania. Panie Przewodniczący, sytuacja ta odzwierciedla naszą historię. Kenia i prawie każdy kraj europejski narodził się z rozpadu imperium. Nasze granice nie zostały narysowane przez nas samych, ale w metropoliach kolonialnych, Paryżu, Londynie, Lizbonie, bez zwracania uwagi na starożytne narody, które tam żyły. Dzisiaj na każdej granicy afrykańskiej żyją ludzie, z którymi mamy głębokie więzy historyczne, lingwistyczne, a jednocześnie
Gdybyśmy chcieli podążać drogą narodów, państw narodowych, dzisiaj nadal toczylibyśmy wojnę. Zamiast tego zgodziliśmy się na odziedziczone granice, ale wciąż podążamy drogą integracji kontynentalnej. Jednym z zamiast patrzeć wstecz, patrzymy w przód, aby osiągnąć przyszłość, jakiej nasze małe narody nigdy nie znały, aby dążyć do jedności w naszym świecie, na naszym kontynencie. Nie dlatego, że te granice nas satysfakcjonują, ale dlatego, że wierzymy, że z pokoju zrodzi się coś większego. Wierzymy, że kraje, które powstały po upadku lub wycofaniu się imperiów, mają w sobie wiele narodów, które chciałyby połączyć się z narodami w sąsiednich krajach. To normalne i zrozumiałe. Oczywiście każdy chce być połączony ze swoimi braćmi i mieć z nimi wspólne cele. Jednak Kenia odrzuca takie dążenia, które byłyby realizowane siłą. Musimy dokończyć nasze powstanie z katastrofy sprowadzonej przez te imperia zamiast nowych form dominacji i opresji. Odrzucamy ekspansjonizm na jakiejkolwiek podstawie, w tym na podstawach czynników rasowych, etnicznych czy religijnych. I odrzucamy to dzisiaj znowu. Kenia uznaje swoje zaniepokojenie i przeciwstawia się uznaniu Doniecka i Ługańska jako krajów niezależnych. Dalej potępiamy trend z ostatnich kilku dekad, w ramach którego potężne kraje, w tym członkowie tej Rady, łamią prawo międzynarodowe bez jakiegokolwiek zastanowienia. Multilateralizm dzisiaj umiera, jest atakowany przez potężne kraje, tak jak w ostatnich latach. Wzywamy wszystkich członków, aby podążyli za sekretarzem generalnym, który powinien wezwać nas do standardów multilateralizmu. Wzywamy też sekretarza generalnego do doprowadzenia do rozwiązania tej sytuacji środkami pokojowymi. Panie Przewodniczący, proszę pozwolić, że zakończę powtarzając, że Kenia szanuje niezależność i suwerenność Ukrainy w ramach jej uznanych międzynarodowo granic. Dziękuję przedstawicielowi Kenii za jego oświadczenie. Oddaję głos reprezentantowi Gany. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zacznę też od podziękowania za briefing, który usłyszeliśmy wcześniej. Panie przewodniczący, decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu niekontrolowanych przez rząd regionów wschodniej Ukrainy i wysłaniu tam oddziałów oburza świat. Gana żałuje, że ta decyzja została podjęta przez Federację Rosyjską, że kraj ten odwrócił się od porozumień mińskich i pogwałcił dialog i te porozumienia. Gana wstąpiła do tej organizacji w roku 1957. Nie mamy złudzeń, że prawo międzynarodowe jest idealne, jednak byliśmy przekonani i teraz nadal jesteśmy, że zasady suwerenności i równości krajów stanowią podstawę tej organizacji i naszego międzynarodowego porządku. Stanowią one fundację stabilnego świata. Wierzymy, że ONZ stanowi najlepszą drogę utrzymania pokoju wśród narodów, popierania współpracy pomiędzy narodami i zapewnienia perspektywy lepszego jutra. Dlatego Gana, jak wielu innych członków organizacji, zobowiązała się do przestrzegania karty i prawa międzynarodowego. Wierzymy, że można wiele poprawić współpracując, aby uczynić świat lepszym dla jego obywateli i dla kolejnych pokoleń. Przez tą organizację i te zasady, takie jak samostanowienie krajów w kontekście ONZ, kraje, które istnieją,
uzyskały pomoc w uzyskaniu pozycji krajów niezależnych. Organizacja ta określiła drogę dialogu dla wszystkich swoich członków, niezależnie od różnic i ideologii politycznych, i zachęca do rozwoju przyjaznych relacji. Działania tej organizacji zapewniają przestrzeganie praw narodów na całym świecie przez ich rządy i są lepiej gwarantowane. Panie Przewodniczący, Ghana popiera międzynarodowo uznane granice Ukrainy. Jako członka ONZ nie popieramy jakichkolwiek działań, które pogwałcają suwerenność Ukrainy, niezależność polityczną i integralność terytorialną. Nasze zasady każą nam nie uznać jakichkolwiek działań, które gwałcą zasady międzynarodowego prawa i kartę ONZ. Jako społeczność międzynarodowa musimy uniknęliśmy wielu scenariuszy niebezpiecznych, kiedy przeważyła logika i myślenie. Wzywamy teraz do pokoju i powściągliwości wszystkich stron. O ile głos wojny może być głośny, to głos pokoju jest głębszy. Na całym świecie istnieją sytuacje, które przypominają członkom o konieczności zastosowania mechanizmów wspólnego bezpieczeństwa, odwoływania się do podstawowych zasad karty i prawa międzynarodowego. Prawdziwy test wielkości nie jest w zdolności do użycia siły, ale w zdolności do powstrzymania się od jej użycia, kiedy byłaby ona preferowana przez innych. Wzywamy Radę do znalezienia rozwiązania istniejącej w Ukrainie sytuacji w sposób, który nie będzie naruszał mechanizmów pokoju. Ghana i członkowie ONZ zawsze dostrzegali działania przeciwskuteczne dla utrzymania pokoju światowego i bezpieczeństwa. Dzisiaj ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, każe mieć szczególnie silne obawy w tym zakresie. W wielu sytuacjach możemy powiedzieć, że jesteśmy przeciwni działaniom jakiegoś członka ONZ przeciwko prawu międzynarodowemu. Dzisiaj wymaga się od nas więcej. Musimy raz jeszcze podkreślić nasze przywiązanie do zasad i celów karty stabilności międzynarodowej. Wszystkie kraje, w tym rozwijające się, mogą zapłacić wysoką cenę za działania zmierzające do destabilizacji w tej części Europy. Słyszymy niepokojące informacje o wysłaniu oddziałów wojskowych do tej części Ukrainy, co każe mieć obawy o populację cywilną w Doniecku i Ługańsku. Może jesteśmy teraz na krawędzi, ale jeszcze z niej nie spadliśmy. Ścieżka dyplomacji i dialogu wciąż jest otwarta. Wzywamy do deeskalacji i zapraszamy sekretarza generalnego do odnowionych wysiłków we współpracy z OBWE i wszystkimi innymi partnerami. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję przedstawicielowi Gany za jego oświadczenie. Przekazuję głos reprezentantce Gabonu. Dziękuję, panie przewodniczący. Po pierwsze chciałabym podziękować pani Carlo za jej briefing. Panie przewodniczący, w ciągu ostatnich kilku tygodni regularnie wzywano nas do monitorowania sytuacji na granicy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Z obawami działań wojskowych i retoryką, zaognianą retoryką stron, wezwanie do suwerenności republik separatystycznych Ługańska i Doniecka
sygnalizowało niezwłoczne działania. Dzisiaj Rosja ogłosiła decyzję o uznaniu suwerenności samozwańczych republik Doniecka i Ługańska. Decyzja ta niesie ciężkie konsekwencje dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy i podważa też wdrożenie porozumień mińskich. Gabon, który w szczególności wierzy w zasady integralności i suwerenności krajów, zauważa atak na te podstawowe fundamenty stosunków międzynarodowych. Wzywamy wszystkie strony do okazania powściągliwości i deeskalowania i przestrzegania zasad pacyficznych sporów zgodnie z kartą ONZ. Wzywamy do użycia dialogu i dyplomacji, aby uniknąć nie dających się naprawić zniszczeń. Dziękuję przedstawicielce Gabonu. Przekazuję głos reprezentantowi Norwegii. Panie Przewodniczący, ja również dziękuję pani Carlo za jej briefing, a za jej pośrednictwem sekretarzowi generalnemu za dzisiejsze oświadczenie prasowe. Zebraliśmy się tu dzisiaj z powodu pogwałcenia przez Federację Rosyjską podstawowej zasady, na której zasadza się ta organizacja, suwerennej równości wszystkich jej członków. Norwegia zdecydowanie potępia decyzję prezydenta Rosji o uznaniu samozwańczych republik Doniecka i Ługańska we wschodniej Ukrainie jako niezależne kraje. Uznanie samozwańczej Republiki Ludowej jest jasnym pogwałceniem porozumienia z Mińska, na mocy którego Rosja uznaje tereny niekontrolowane przez rząd Ukrainy jako część jej terytorium. Federacja Rosyjska jako sygnatariusz porozumień mińskich, jak również w związku z rezolucją 22 przez 02 zobowiązała się do poszukiwania pokojowej drogi rozwiązania tego konfliktu. Uznanie tych republik jest jasno sprzeczne z pracami formatu normandzkiego i grupy trójstronnej zmierzającej do negocjacji i pokoju. Co więcej, działania Rosji stanowią jasne pogwałcenie prawa międzynarodowego. Jej jednostronne działania i groźby wojskowe zamiast dyplomacji i dialogu. Norwegia wzywa Rosję jako stronę konfliktu do zobowiązania, do przestrzegania zobowiązań, do przestrzegania prawa międzynarodowego i podążania ścieżką dyplomacji. Rosyjskie budowanie sił w i wokół Ukrainy stanowi problem bardzo niepokojący. Norwegia wzywa Rosję do deeskalacji poprzez wycofanie sił zbrojnych z Ukrainy i z obszarów blisko jej granic. Chwalimy postawę Ukrainy wobec kontynuowanych prowokacji i wysiłków zmierzających do destabilizacji. Decyzja rosyjska o wysłaniu sił zbrojnych do wschodniej Ukrainy jest niesprawiedliwa i nieuzasadniona i dalej powoduje dalszy wzrost napięcia, a także zagraża architekturze bezpieczeństwa nie tylko Europy, ale także doprowadzi do długotrwałego cierpienia populacji cywilnej. Norwegia wzywa Rosję do przestrzegania międzynarodowych praw humanitarnych. Wzywamy wszystkie strony do ochrony cywilów, w tym do ochrony personelu humanitarnego, infrastruktury cywilnej i aby zapewnić szybki i bezpieczny, niezwłoczny dostęp dla personelu humanitarnego. Panie Przewodniczący, proszę pozwolić, że zakończę powtarzając poparcie Norwegii dla ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej w ramach międzynarodowo uznanych granic Ukrainy. Powtórzę, że zagrożone są działaniami rosyjskimi podstawowe zasady karty ONZ w i wokół Ukrainy. Dziękuję przedstawicielce Norwegii za jej oświadczenie. Przekazuję głos stałemu reprezentantowi Chin.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Chiny śledzą uważnie rozwój wypadków na Ukrainie. W pełni określiliśmy nasze stanowisko podczas ostatnich 2 spotkań Rady. Obecnie wszystkie strony, które są zaangażowane, muszą okazać powściągliwość i unikać działań zmierzających do dalszej eskalacji. Doceniamy wszelkie wysiłki zmierzające do rozwiązania dyplomatycznego i wzywamy wszystkie strony do kontynuacji dialogu i konsultacji i poszukiwania rozsądnych rozwiązań, które zapewnią równość i wzajemne poszanowanie. Obecna sytuacja w Ukrainie jest wynikiem wielu złożonych czynników. Chiny zawsze wyrażają swoje stanowisko na podstawie merytorycznej strony spraw. Jesteśmy przekonani, że wszystkie kraje powinny rozwiązywać spory w sposób za pomocą środków pokojowych zgodnie z zasadami Karty ONZ. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję przedstawicielowi Chin za jego oświadczenie. Teraz wygłoszę oświadczenie jako przedstawiciel Federacji Rosyjskiej. Szanowni koledzy, koleżanki, usłyszeliśmy liczne emocjonalne oświadczenia, kategoryczne oceny i dalekosiężne wnioski związane z podpisaniem dzisiaj przez prezydenta rosyjskiego dekretów uznających Republiki Ludowe Ługańską i Doniecką. Bezpośredni atak werbalny na nas pokazuje, że teraz musimy skupić się na tym, jak zapobiec wojnie i zapobiec prowokacjom ukraińskim. Liczne stwierdzenia dzisiejsze sugerują, że uznanie tych republik nastąpiło nagle i bez powodu. Oczywiście nie to miało miejsce. Należy pamiętać, że republiki te ogłosiły swoją niezależność od Ukrainy już w 2014 roku. A my uznaliśmy je dopiero teraz, pomimo silnego poparcia w ramach tych republik, jak również w społeczeństwie rosyjskim od samego początku. Wówczas istniała nadzieja, że reżim ukraiński zaprzestanie mówić do swoich obywateli na wschodzie językiem ostrzału i dział. Obecnie zwracamy się do Kijowa, aby wysłuchał aspiracji ludzi Donbasu i rosyjskojęzycznych mieszkańców kraju, aby poszanować ich prawa do używania swojego języka, uczyć w tym języku dzieci i aby uwolnić kraj od faszystów, a nie opanowywać go przez ludzi, którzy walczyli ramię w ramię z faszystami. Po działaniach ukraińskich, które miały na celu pogwałcenie prawa obrony przez ludność Doniecka i Ługańska, te postanowienia zostały przyjęte. Raz jeszcze istnieje nadzieja na pokój, jeżeli ukraińskie władze powstrzymają się od zalania krwią tych regionów. Była nadzieja w wyborach prezydenckich w Ukrainie w 2019, który obiecał ustanowienie pokoju w Donbasie. Jednak nadzieje tych, którzy liczyli na pokojowe podejście Kijowa, który nie tylko szybko wrócił do retoryki wojennej i nadal krzywdził cywilów, ale też uczynił wszystko, co mógł, aby sabotować i ostatecznie zniszczyć porozumienia mińskie. Co ważne, jest to odmowa rozmów Kijowa, bezpośrednich rozmów z Ługańskiem i Donieckiem, pomimo że jest to centralny element pakietu środków i jasne potwierdzenie braku woli zaangażowania się w ten dialog słyszeliśmy od liderów ukraińskich w ostatnich dniach regularnie, w tym reprezentanta Ukrainy podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa 17 lutego, mającego omawiać porozumienia mińskie.
Ukraina nie zamierzała ich realizować, co chciałbym przywołać i przypomnieć moim kolegom w Radzie Bezpieczeństwa, że we wszystkich innych konfliktach w Libii, Syrii czy Jemenie wszyscy żądamy i wzywamy do bezpośredniego dialogu stron konfliktu, a jedynie w Ukrainie na przykład, która jest z jakiegoś powodu wyjątkiem od tej reguły. Niektóre oświadczenia dzisiaj sugerowałyby, że liczba naszych kolegów gotowych do pogrzebania tych porozumień jest znaczna. Chciałbym jednak przypomnieć, że kiedy zawierano porozumienia mińskie, regiony te już ogłosiły swoją niezależność. Fakt, że Rosja dzisiaj uznała to, w żaden sposób nie zmienia postaw stron porozumień mińskich, których Rosja nie jest stroną. Wielokrotnie to powtarzaliśmy i czyniąc to nic nie zmieniliśmy, nic tutaj się nie zmieniło. Inna kwestia, że porozumienie z Mińska miały być realizowane w 2015, a były otwarcie sabotowane przez Ukrainę z poparciem naszych kolegów z Zachodu. Dzisiaj widzimy, że wielu
for these regions, and now he has these cards to play, and we will see what will happen with that. Right. Well, my concern is that, you know, if the Russian-backed separatists continue their aggression against Ukrainian forces along the front line, well, if you have Russian peacekeepers come into the so-called peacekeepers come into the country, well, doesn't that invite kind of a recipe for disaster as far as Russia being able to further claim that they were attacked by these brutal Ukrainian forces? Victor. Yeah, that's possible. That's actually a possible scenario, but I still suppose that they could use it much more effectively. Well, actually, during the time when I served in Ukrainian armed forces in 2016, because in that particular time they began to passportize the so-called republic. They began to give Russian passports to its inhabitants, and of course they could from that year stage some kind of, oh, it's Russian nationals attacked, that they are people we swore to protect, and well, actually to protect them in that year, 5 years ago, but they didn't, and to do it now will be much more costly for them, just because the Ukrainian army became better, we got better weapons, we got Western military help, and to do such a provocation right now will be much less efficient and much more costly for them. Of course, they could do that every time, but guys, we are talking about Russia. They could make false flag operation absolutely any time. Against any country that is on their border. So we never can predict their aggressive actions. But we could say that now this type of actions will be much less effective than maybe 6 or 5 years ago. Right. That's that being said, Milan, what do you think the Ukrainian armed forces response is going to be here? Are they going to tolerate being shelled upon from the other side of the line, or are they going to respond with force? And what do you think the consequences could be of that? Well, it's up for our political and military leadership and their response and their commands of the situation, which so far we almost have no of them. So I hope we'll obtain them during the night or maybe tomorrow morning. Like this, I think they should clarify the manner that Ukrainian armies will respond, Ukrainian military forces will respond to all this stuff. But I doubt that the way that Ukrainians respond will somehow gradually change. I think Ukrainians, they never give a response to any provocative actions. We do not make shellings on some households, so on. But still, we can open return fire if there is a threat to the life and health of our soldiers, which is absolutely necessary and obvious and absolutely justifiable. I don't think that this will somehow differ unless the Russian Federation tries to absolutely change the way or the manner of the fighting there on Donbass or elsewhere. But I think still we should wait for some instructions or some answers from our leadership. Right. Well, tomorrow's going to be a big day for that. Absolutely. Okay, we're going to go now to Maciej Mikos, who's got a news update for you coming up next. Hello, I'm Maciej Mikos. Welcome to a special edition of World News. In a surprising turn of events, Russia recognized the two self-proclaimed republics in eastern Ukraine. This makes a full-scale Russian attack on Ukraine, unfortunately, far more likely.
Russian President Vladimir Putin officially announced the Russian recognition of the so-called Donetsk and Luhansk People's Republics. Putin also signed with the leaders of the DPR and LPR the treaties of friendship, cooperation and mutual aid. Additionally, the Russian president instructed the Ministry of Defense to ensure the implementation of peacekeeping functions in these territories. This means Moscow might soon use its armed forces to strike at Ukrainian troops manning the front line in eastern Ukraine, sparking an open war. Shocking news is coming in from the east of Europe. After months of speculation, war seems to have come to Ukraine. After all, Russian President Vladimir Putin announced that his country is officially recognizing the Donetsk and Luhansk self-proclaimed republics. He also ordered Russian troops to enter Donbas and accused Ukraine of committing murders of protesters. In this regard, I consider it necessary to make a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. It is impossible to remember the terrible tragedy in Odessa without shuddering, where participants of a peaceful protest rally were brutally killed and burned alive in the House of Trade Unions. The criminals who committed this atrocity are not punished. No one's looking for them. But we know them by name and will do everything to punish, find them and bring them to justice. Units of Russian armed forces have been reportedly spotted entering the territory of the self-proclaimed republics in eastern Ukraine. This comes hours after Russian President Vladimir Putin officially recognized the republics. There are unconfirmed reports claiming that Russian troops have begun openly entering the Ukrainian territory occupied by the Moscow-backed rebels. In his decrees officially recognizing the independence of the so-called Donetsk and Luhansk republics, Putin instructed the Russian defense minister to, quote, implement peacekeeping functions. The official and open presence of regular Russian troops on the front line in eastern Ukraine might quickly turn into a broader conflict and a full Russian invasion of the country. The calls for the imposition of sanctions on Russia have begun. Polish President Andrzej Duda called for the implementation of some of the sanctions prepared by the European Union in case of a Russian invasion of Ukraine. Polish authorities are responding to the rapidly developing situation in eastern Ukraine. The Polish Prime Minister is holding an emergency meeting to discuss the situation. The cabinet spokesman has more developments to share. Vladimir Putin informed of the supposed peacekeeping mission. In reality, this is an occupation mission. Occupation of an independent state, which Ukraine is. All these things mean that the reaction of the European Union should be strong. Prime Minister Mateusz Morawiecki has called upon the head of the European Council to gather an emergency meeting of all the EU heads of government. The Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, has issued a statement on the latest Russian activity. Guterres declared that Vladimir Putin's recognition of the rebel republics in the Donbas was in violation of the territorial integrity of Ukraine. The Secretary General is greatly concerned by the decision by the Russian Federation related to the status of certain areas of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine. The Secretary General considers the decision of the Russian Federation to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. And that's all for now. Back to you, Dan. And we're live coming to you from Warsaw. Here I'm joined in the studio with Maciej Korzuszek from Gazeta Polska Daily. Thank you for joining me here in the studio. And also joining us from Ukraine is Milan Lelich and Viktor Tregubov. Thank you, gentlemen, for being here. Now, we do have this developing situation in Ukraine. We do have reports that Russian military has moved into the self-proclaimed republics of Luhansk and Donetsk. So now, as we look towards Europe,
What do you think should be the proper response, say, coming up tomorrow? When we wake up tomorrow, what do we want to hear from politicians' mouths around Europe? Well, the problem is there won't be, I think, a huge response from Europe, because it can't be. I think the problem with European Union especially is twofold. I think one is the ambitions of big countries in Europe, like Germany and France. They have their own ambitions, and in case of Germany, they have their interests and their, I think, naive belief that they can play both, both sides at the same time, doing business with Russia and being a loyal part of the Western alliance. And in France, of course, it's resentments and this ambition to be a recognizable power on the European scene. But I think what's really unfortunate, you have signals like that coming from Prime Minister of Italy, Mario Draghi, who said, I think 2 days ago, that actually the sanctions shouldn't contain sanctions on Russia energy sector, which is, I think, well, there's no place for that in European politics right now, and I think many Western leaders still and European leaders are just not seeing the gravity of the situation. Right. Now, do you think that's because Europe is so dependent on Russian gas and they don't want to have to be, well, they don't want to have to be troubled enough to go look for it in other places? And also, it's easier said than done. Do you think it's more the internal concern of what's going to happen to them rather than what happens to Russia? I think it's one part of it. One part is the part that I said about these are the ambitions of also the resentment of post-war American power. The French and Germans always want to create their autonomous, foreign policy, which never ends well. But the gas question is, of course, the energy question is hugely important. Right. But you have to remember, it's in a huge part, it's a choice. President Trump, I think, offered a really realistic alternative for Europe for diversifying at least the sources, and due to some personal animosity or set resentments, the Western Europeans chose not to take that route. And as I said, Germans always believed that maybe, well, Putin can, blackmail Ukraine with gas and energy cutoffs, but he will never blackmail Germans, right? This was the belief of the German elites. And of course, we were forgetting that before this whole crisis and the aggression of Russia, military aggression, we've seen economic aggression of Russia pointed to Western Europe. And I think Western politicians, you have to always remember that these decisions are taken not in some vacuum where you just weigh ideas and principles, but they have the poll numbers. And I think, for example, for German politicians, especially for a new German government which is still finding its footing, the vision that we will have voters who received huge bills for the gas. You have to remember that most of the Germans still use gas to heat their apartments. I think they still believe they just don't want to think of that. And if we are talking about sanctions, you have to remember that part of the sanctions is Western societies accepting the fact that there will be costs of sanctions, of not doing great business with Russia while it's invading Ukraine. So there will be high energy prices and stuff like that, but we'll have to accept that. Well, and it is going to affect a lot of other European companies as well. It's going to affect everyone in some way or not. It's kind of similar. Lithuania had a similar issue with instituting full-on sanctions against Minsk. But now, Victor, I wanted to, go ahead and throw that out. How do you think that the Western response in Europe is going to pan out, say, over the next day or so? What do you expect to hear from European leaders? That this is not a big deal, or that this is something that we really need to pay attention to and need to start putting on sanctions? I am far from idealism here. I believe that some European leaders are really working as, may I say, Russian proxies in this conflict, and that's sad but true. And when they are talking that the sanctions shouldn't be imposed, they just talking that they actually don't care about territorial sovereignty.
lives of people and so on, as long as that's not about their nations, and maybe sometimes even if that's about their nations and national interests. So I suppose that there are really some pro-European lobby in some pro-Russian lobby in European politics. But the good thing here is that actually, as I may see, the popular opinion in European countries became more and more pro-Ukrainian, became more and more pro-Ukrainian narratives. And that's really good for me, because I suppose that even these collaborative reactions of some European leaders will have them punished not by Ukraine or not by United States or someone else, but with their own voters, because it's became simply unacceptable for any person who actually has some decency and some understanding of what's going on. So I suppose that maybe they will understand that. Maybe they will, at least if they're not hearing our screams, maybe they will hear their own voters in that particular aspect. Well, I hope. Right. Now, Milan, the court of public opinion is one of the most important courts there are. Now, do you think in Europe, do you think broader European society, similar to what Victor just said, do you think that they're going to stand behind Ukraine and, in effect, hopefully put some pressure on their governments to back Ukraine in these tough times? I think it differs much from country to country. Actually, in such countries as Poland or Lithuania, the politicians, they do not have to wait until some public opinions push them westward or eastward or wherever. They are quite capable to understand the real situation and the necessity for those sanctions and for all possible aid to Ukraine. But still, there are countries like Austria or Germany where the situation may be quite different. We see some kind of opposition parties back in Germany, even the CDU, the Merkel's party, which is now in opposition, who were strongly against any military help for Ukraine. They changed their position probably because they are now in opposition, and that the whole environment and the atmosphere around all this, as they used to call it, Ukrainian conflict, which is actually Russian conflict. This whole atmosphere and situation has quite significantly changed. So they feel this wind of change. They kind of may fix their position a bit, but so far you see it does not lead to any consequences, because the ruling coalition, they are still using all those old argument that they will not share any help, or they will not give any weaponry to the regions which are in the state of war, and they remember the Second World War and all this nonsense stuff, in my opinion. So I don't think that this will be a big case. I think that actually the public opinion in European countries mainly, if they see that there is no broader conflict in Ukraine, that the situation is de-escalating, I guess for many ordinary people there, it's going to be enough. Quite enough. They will not pay lots of attention to understand what is the situation about the recognition of this or that stuff, or in what borders like this. For many people, it will be enough. Okay, there is no threat of a major full-scale war in Eastern Europe, where the thousands people dying every week. This will be enough. So actually, I have quite a pessimistic forecast for any sanctions. Of course, unless Russia does something really much bigger, and than it has already done today. Okay, well, now we're being joined by former Polish ambassador to Ukraine, and that's Ambassador Jan Piekło. Hello, sir. It's nice to see you again. We were just talking not very long ago, were we? I don't know if he can hear us. Mr. Ambassador? Yes, I can hear you. Okay.
now I can hear you. Thank you for the invitation. Yes, thank you for coming on. We were just talking not very long ago, I think at about 8:30 or so, but the situation has changed now. So, in effect, what are your latest thoughts? It looks that it's a very dramatic turn of the events because Russia managed to order troops to cross the Ukrainian international border, internationally recognized border, and to enter Ukrainian territory, although it's a territory occupied by the Russians right now, but officially it's a part of the Ukrainian territory. What is an act of aggression, and it should be recognized as an act of aggression. The question is if they will stop at so-called contact line, which is basically the front line, or they would rather push forward towards the West in order to take over or to grab more land, to take over the whole Donbas. It's dangerous, and instead of de-escalation, we are having a full escalation. It means that there is also a sign to the Western community, to the EU, to the United States that the action is needed, sanctions are needed, and these sanctions should be imposed on Putin and his cronies, his oligarchs and his regime, because if we will not punish this behavior right now, very soon we will be having Russians coming to Odessa, to Mariupol. Right. Well, we were just Kyiv. talking about that. And we were just talking about the differences between the European approach, and now I want to look at the American approach. And Maciej, I know you follow American politics quite closely. You know, can the United States put pressure on some of these weaker links in the strategy to oppose Russian aggression? And namely, I'm talking about France and Germany. So, if the United States decides to place sanctions, unilaterally decides to place sanctions, doesn't that automatically affect everybody else? Well, it affects, of course, everybody else, and we had a situation like that in a different realm of politics, because President Trump was president then, but when he decided to resign from the JCPOA agreement with Iran, France and Germany made a decision to stay in the agreement. And right now, I think the huge question is, in terms of escalation in the future, if international community in general would stand behind the White House, if White House would be ready to do that, to, for example, exclude Russians from the SWIFT international banking system. It's of course unclear, because it's unclear if this system can be used as a sanction mechanism and a tool. But I think this is a huge tool in the Western arsenal, because West, as President Biden said, which is understandable, won't engage in the conflict militarily. So you have to look for similar tools in your arsenal that can hit Russia, economically. But I think the problem here is, of course, the gradual approach of Putin. I think what President Biden did successfully to some point is create this expectation of this huge escalation that he said Putin is ready for, that the orders were given. And I don't think Putin ever acts in recent history in that way. He always creates small provocations and then inch by inch creates a situation as it pleases him. So I think what is really important right now is that the West cannot see the situation as some type of alternative
to what we were talking about as in terms of bombarding Kyiv, and because it was really unrealistic to think of Putin actions as this huge, invasion and turning the reality of international politics on a dime in a second. Putin always gives his apologists and understanders in the West some type of out, and I think the limited incursion in this instance is this out, and the West cannot take that out, in my opinion. Well, it's kind of like they took the element of surprise away a little bit, Right. and we will discuss that coming up in just a minute. But first, let's go to Jonasz Rywinski, and he'll take you on a tour through the war maps. Hello, this is Jonasz Rywinski welcoming you once again, this time with an update on what's going on in Ukraine, and we'll be showing you that on the map of that country. So let's have a look. Ukraine, a huge country when it comes to territory, with Kyiv, one of the biggest European cities, about 3 million residents, which is a very considerable number. But what we are looking at right now is eastern Ukraine and the territory known as the Donbass. So what is happening right now, following Vladimir Putin's decision to actually recognize the independence of the so-called Donetsk and Luhansk People's Republics, and these are once again, these are shown here. We can see the direction from which Russian so-called peacekeeping forces, this is a term that's used by the Kremlin, are moving from the Russian territory into the part of Ukraine which used to be and still is in fact controlled by the so-called separatists, which were obviously pretty much depending on Russia's support when it comes to sustaining the existence of these two quasi-states. So as we can see this from this direction, we have movements of Russian forces which previously they had not officially been there before. Obviously, they were providing separatists with all kinds of military support, but this is the first time that we're actually seeing Russian armed forces moving in officially, albeit under the guise of a peacekeeping operation. And by way of comparison, this is not a CSTO peacekeeping operation as it was in Kazakhstan. We remember that crisis a few weeks ago. These are Russian forces moving in there, and quite possibly moving in there to stay in order to, as Vladimir Putin said, reinforce stability in the region, but also bolster the control of separatist governments over these territories. Now, the crucial thing is that for the time being, there were no reports of Russian forces crossing the front line, separating the territories controlled by the rebels and the territories controlled by Ukrainian government forces. And this is most likely the most crucial bit of information right now, because had there been any incursions into Ukrainian territory proper, by which obviously we mean the territory controlled de facto by the government in Kyiv, because all that, including Donetsk and Luhansk, is Ukrainian territory under international law. If there was an incursion beyond that front line, we would have been dealing with a totally different situation on the ground. For the time being, this is a movement by the Kremlin to impose a greater degree of control over the recently recognized republics by sending in troops disguised as peacekeepers. So the big question is, what is going to be the reaction, and also whether Russia will be able to actually sell this kind of movement as a non-aggressive one, which would mean that the Kremlin would be able to somehow go below the threshold of major sanctions, because some sanctions have already been announced when it comes to the territories of the Donetsk and Luhansk republics. Still, this is very much a developing story, and we'll be actually watching the movement of Russian troops in these territories as we go on, and as we are actually taking a look at this situation unfolding right now. So that's all from me. I'm Jonasz Rywinski, and now it's back to you, Donald. And thanks for that, Jonasz. Now we're going to go to Tomasz Grzywachewski, who's our correspondent. He is in Ukraine. He's in the eastern part of the country. Let's check out his report. According to the fund Come Back Alive,
during past 24 hours, there were around 2,900 shellings of Ukrainian positions in the front line of Donbas. And it was before President Putin announced that he recognizes the independence of separatists, so-called Donetsk and Luhansk Republic. Currently, the Russian forces that were here illegitimately for the past 8 years are officially entering the occupied Ukrainian territories. And as Kremlin calls them peacekeeping forces, for the people here they are called war-making forces. And everyone here, including Ukrainian soldiers, are waiting for anything that can happen within the next couple of A w TVP Info cały czas trwa wydanie specjalne w związku z tym, co dzieje się na wschodzie Europy. Przypomnijmy, wczoraj Rada Bezpieczeństwa Rosji uznała niezależność republik w Donbasie i armia rosyjska wkroczyła na wschodnie tereny Ukrainy. W nocy odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku poświęcone uznaniu przez Rosję niepodległości dwóch separatystycznych, tak zwanych republik ludowych na wschodzie Ukrainy. Taki wniosek o pilne, nadzwyczajne spotkanie złożyły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Oczywiście w związku z sytuacją na Ukrainie. A o zwołanie spotkania zaapelował również prezydent Ukrainy, Volodymyr Zełenski. Uznanie republik w Donbasie jest próbą stworzenia pretekstu do inwazji. Takie wnioski płyną ze Stanów Zjednoczonych po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Tymczasem Joe Biden wkrótce podpisze rozporządzenie o nałożeniu sankcji zabraniających inwestycji i handlu z osobami samozwańczych republik ludowych w Donbasie. Więcej o tym w relacji naszego korespondenta Rafała Stańczyka. Pierwsza reakcja Białego Domu pojawiła się dosłownie kilkadziesiąt minut po słowach prezydenta Władimira Putina i było to oświadczenie mówiące o sankcjach, które mają być nałożone na dwie prorosyjskie republiki. Te sankcje będą dotyczyły wszystkich amerykańskich inwestycji dotyczących eksportu, importu, handlu. To jest zdaniem wielu komentatorów bardziej symboliczny gest, dlatego że nie ma dosyć dużych inwestycji doniecko-waszyngtońskich chociażby. Chodzi bardziej o ten gest, że Ameryka nie zamierza uznać suwerenności tych dwóch republik. Za to dzisiaj spodziewana jest dalsza odpowiedź Stanów Zjednoczonych i dalsze sankcje, tym razem nałożone na Rosję. Wczoraj też, dosłownie chwilę po słowach prezydenta Władimira Putina, Joe Biden rozmawiał z prezydentem Ukrainy. W trakcie tej rozmowy potępił działanie Rosji, mówił też o sankcjach, które Ameryka wprowadzi, jeśli będzie dalej eskalacja tego konfliktu i mówił też o integralności terytorialnej Ukrainy, że Ameryka będzie wspierała tę integralność terytorialną tego kraju. Ponadto Joe Biden rozmawiał też z przedstawicielami Niemiec oraz Francji na temat kolejnych działań związanych właśnie z eskalacją konfliktu. Tu w Waszyngtonie wszyscy zadają sobie pytanie, co będzie dalej? Czy to wprowadzenie wojsk do dwóch prorosyjskich republik to jest koniec agresji rosyjskiej, czy nie? Niestety coraz częściej pojawiają się głosy, że to może być dopiero początek. To może być szukanie pretekstu, by rozpocząć inwazję na całą Ukrainę. Dlatego już teraz Amerykanie wycofują cały personel Departamentu Stanu. Chodzi tu o pracowników ambasady. Te osoby wcześniej były ewakuowane z Kijowa do Lwowa, a teraz z Lwowa do Polski. Tam po stronie polskiej pracownicy będą mieszkali i po prostu dojeżdżali do Lwowa, żeby wykonywać te podstawowe obowiązki, które są na terenie Ukrainy. Ale co więcej, to bardzo ciekawą informację podała stacja NBC. W trakcie rozmowy telefonicznej przedstawiciele Białego Domu sugerowali, by Wołodymir Zełenski też wyjechał z Kijowa, też wyjechał ze stolicy Ukrainy ze względu na for help. He will ask for assistance. So definitely
he would like to ask UN for having a special session. To pokazuje, że ta inwazja cały czas jest tu bardzo poważnie brana pod uwagę, co nie zmienia faktu, że Amerykanie cały czas mówią, że stół negocjacyjny jest rozwiązaniem. Przypomnę, że w czwartek planowane jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu państw. To spotkanie ma przygotować rozmowę dwóch prezydentów. Czy dojdzie do jednego i do drugiego spotkania, tego nie wiemy, no ale cały czas czekamy właśnie na ruch ze strony Waszyngtonu, na sankcje, a Waszyngton czeka też na to, co uczyni Moskwa. Z Waszyngtonu Rafał Stańczyk, TVP Info. Uznanie Republiki w Donbasie jest próbą stworzenia po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Dodała, że Putin rości sobie prawa do terytoriów byłego imperium, w tym części Polski. Komentując przemówienie rosyjskiego prezydenta, stwierdziła, że Władimir Putin zaczął inwazję na Ukrainę właśnie po to, aby odbudować imperium rosyjskie. Rosja wkroczyła do Donbasu. Po raz trzeci usłyszeliśmy od reszty Rady Bezpieczeństwa jednoznaczną, wspólną wiadomość, że Rosja nie powinna rozpoczynać wojny, że powinna skłonić się ku dyplomacji, nie powinna kontynuować nieprowokowanych ataków na Ukrainę, na jej suwerenność i integralność terytorialną, że nie powinna gwałcić fundamentów karty ONZ. Usłyszeliśmy także takie samo stwierdzenie ze strony sekretarza generalnego. Dzisiaj prezydent Putin wygłosił wystąpienie, które określiło preteksty dla inwazji. W ten sposób zniszczył porozumienia z Mińska i jak wcześniej powiedział sekretarz generalny, pogwałcił kartę ONZ. Przed chwilą mój odpowiednik rosyjski stwierdził bez uzasadnienia, że Ukraina tworzy preteksty do konfliktu. Jest to alarmujące, jest powodem do wstydu. Każdy członek ONZ ma udział w tym, co stanie się dalej. Dyskusja na ten temat już była przedmiotem agendy Zgromadzenia Ogólnego w środę. Oczekujemy wsparcia dla Ukrainy, dla karty ONZ i wytyczenia jednoznacznego wezwania dla Rosji, aby zaprzestała wrogości. To jest czas, aby bronić ONZ, naszego pokoju i porządku międzynarodowego, takiego jakim go znamy. Jutro Stany Zjednoczone nałożą sankcje na Rosję za to jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego i suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Musimy pozostać zjednoczeni, aby wezwać Rosję do ścieżki dyplomatycznej w celu uzyskania pokoju. A w obliczu zagrożenia, w obliczu rosyjskiej inwazji orędzie do narodu wygłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Podkreślił, że Ukraina jest zdeterminowana rozwiązać konflikt z Rosją na drodze pokojowej. Jednak w przypadku ataku Ukraińcy będą walczyć o swój kraj. Wyznanie niezależności okupowanych rejonów. Uznanie niepodległości okupowanych regionów obwodu donieckiego i ługańskiego może oznaczać tylko jedno: jednostronne odejście Rosji od porozumień mińskich oraz zignorowanie decyzji w ramach formatu normandzkiego. To właśnie rujnuje próby pokojowego rozwiązania konfliktu i pokojowe formaty. Rosja legalizuje obecność swoich wojsk na Ukrainie, które faktycznie znajdują się na okupowanych terenach Donbasu od 2014 roku. Kraj, który od 8 lat popiera wojnę, nie może popierać pokoju. Jesteśmy zdeterminowani do rozwiązania konfliktu na drodze dyplomatycznej i pokojowej. To jedyna droga, jaką będziemy podążać. Jesteśmy na swojej ziemi. Nie boimy się nikogo ani niczego. Nikomu niczego nie jesteśmy winni i nikomu niczego nie oddamy. To nie luty 2014 roku. Teraz jest luty 2022 roku. Teraz mamy inny kraj, inną armię i jeden wspólny cel – pokój. Pokój na Ukrainie. Z prezydentem Ukrainy rozmawiał prezydent Polski Andrzej Duda, o czym poinformował na Twitterze.
Właśnie rozmawiałem z prezydentem Ukrainy Zełenskim. Zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla i że nienaruszalność granic to dla nas jedna z fundamentalnych norm prawa międzynarodowego. A wobec Rosji Unia Europejska i NATO twarde sankcje. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken poinformował w mediach społecznościowych, że pracownicy ambasady Stanów Zjednoczonych ewakuowanej z Kijowa do Lwowa zostali teraz przeniesieni do Polski ze względów bezpieczeństwa. Będą jednak dojeżdżać do pracy na Ukrainę. Nasi koledzy, którzy niedawno przenieśli się do Lwowa, spędzą noc w Polsce. Będą regularnie wracać, aby kontynuować pracę dyplomatyczną na Ukrainie i świadczyć nadzwyczajne usługi konsularne, napisał Antony Blinken na swoim Twitterze. Ambasada USA w Kijowie już wcześniej została przeniesiona ze stolicy do Lwowa w obawie przed rosyjską inwazją, która według Stanów Zjednoczonych może objąć także Kijów. Szef dyplomacji USA stwierdził też, że rosyjskie wojska kontynuują zbliżanie się do granic Ukrainy w sposób wskazujący na to, że inwazja może rozpocząć się w każdym momencie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau będzie dziś w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Weźmie tam udział w posiedzeniu ambasadorów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przewodniczący OBWE spotyka się z ambasadorami w kwaterze głównej, a ponieważ Polska w tym roku sprawuje przewodnictwo, stąd wizyta szefa MSZ-u Zbigniewa Raua, podczas której przedstawi stanowisko OBWE. Spotkanie będzie poświęcone europejskiemu bezpieczeństwu w obecnej sytuacji, kiedy ta sytuacja, jak widać, ulega pogorszeniu, poinformował Zbigniew Rau. Oświadczenie MSZ w związku z uznaniem przez Rosję tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zdecydowanie potępia decyzję prezydenta Władimira Putina o uznaniu przez Federację Rosyjską samozwańczych republik na terytorium Ukrainy, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Oznacza to de facto odrzucenie przez stronę rosyjską porozumień mińskich, których Rosja jest sygnatariuszem. Jest to agresywny krok stanowiący kolejne złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję. Decyzja ta stanowi jawne i bezsprzeczne podważenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Rzeczpospolita Polska wyraża solidarność oraz pełne poparcie dla Ukrainy oraz wzywa przedstawicieli Federacji Rosyjskiej do zaprzestania nielegalnych działań rażąco naruszających podstawowe zasady prawa międzynarodowego, których Rosja ma obowiązek przestrzegać. Wzywamy Rosję do deeskalacji i wycofania sił wojskowych skoncentrowanych wokół granic Ukrainy i natychmiastowego powstrzymania się od dalszych działań zbrojnych. We współpracy z partnerami podejmiemy wszelkie niezbędne i przewidziane normami prawa międzynarodowego kroki na rzecz wsparcia integralności terytorialnej Ukrainy. Agresja strony rosyjskiej musi spotkać się ze zdecydowaną i wszechstronną reakcją społeczności międzynarodowej, w tym w postaci poważnych sankcji politycznych i ekonomicznych. A zdaniem doktora Jacka Raubo zostały podważone filary funkcjonowania bezpieczeństwa europejskiego i jedynym rozwiązaniem jest przedstawienie stanowczego stanowiska, brak akceptacji dla takich działań. Zostały podważone filary, czy też pewne zasady, dogmaty funkcjonowania bezpieczeństwa europejskiego. Rosja robi to w sposób otwarty, robi to tak naprawdę już dzisiaj bez żadnego krępowania się i kamuflowania, czy też prób wywierania nacisku na interpretację swoich działań na Zachodzie. Kwestia wkroczenia wojsk rosyjskich na terytorium suwerennego państwa ponownie, bo w 2014 roku przecież to rosyjscy komandosi i rosyjskie jednostki też zajmowały ukraiński Krym, ale wówczas starano się to zakamuflować. Niestety sytuacja pokazuje, że dzisiaj nie ma innej drogi, jak tak naprawdę tylko kwestia postawienia jasnego i czytelnego sygnału, że nie ma akceptacji dla działań z użyciem siły
z użyciem tak naprawdę działań zakulisowych, czy też tutaj aktywności wywiadowczej przeciwko suwerenności innych państw, bo jeśli przypomnę, no chyba te dzisiaj słowa powinny być wybite w przestrzeni europejskiej, w słowa prezydenta Kaczyńskiego, który mówił, że jeżeli dzisiaj dochodzi do ataku na niepodległą Gruzję, no to za chwilę będziemy mieli strong and severe sanctions pretty much from the very beginning, including when it comes to the energy sector, such as with the Nord Stream 2 project connecting Russia and Germany. We are still to see any sort of major announcements on that. One could assume that Western leaders could be waiting for something more to happen in Ukraine if they want to kill off the Nord Stream 2 project. So this is something that remains to be seen. Of course, today's situation is also quite severe because we're seeing a violation of Ukraine's territorial integrity. And one final comment. This is from Mikhail Khodorkovsky, who says that Putin signs a decree to send Russian troops into Ukraine. Hope his speech will be the evidence in The Hague. Putin is ready to send 190,000 Russian soldiers to fight against Ukrainian soldiers in a certain bloodbath. But he's so afraid of catching COVID that he sits on the other side of the hall from his own officials. Now, this is from the meeting of the so-called Russian Security Council with major players on the Russian political scene, major officials such as Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov in The Hague. Defense Minister Sergei Shoigu being present on that meeting. We're seeing this pattern with Vladimir Putin indeed being seated far away from the rest of his associates. Now, of course, this is a major issue that we've been seeing. This was when the move to recognize the two breakaway republics was announced. So, as we can see, there are plenty of comments concerning this situation. We'll be bringing you more of them as they become available. But for the time being, it's back to you, Donald. Okay, thank you, Jonasz. I'm joined in the studio today live by Maciej Korzuszek, from Gazeta Polska Daily. And also joining us from Ukraine, we have Milan Lilich and Viktor Tregubov. Viktor, you joined us again. Welcome back. Thank you. Now, I wanted to ask you, gentlemen, and actually I'll pose the same question to both of you. What is acceptable based on the situation that we see now, based on this basic recognition of both of these separatist republics as independent? How acceptable is this to Ukrainians? Now, if President Volodymyr Zelensky somehow accepts this as a settlement, or he accepts this as a fact, will he lose massive support in Ukraine? Well, I think that for him it's almost impossible to accept that, just because in this situation it will be the end of his political career. How can a president of sovereign country accept breaching of its sovereignty? It's more like a refusal of being an independent political leader. So for Zelensky it will be just the end of his career and maybe even his freedom. So it's absolutely impossible. That's no room for compromise when it is talking about your independence or your sovereignty. Imagine any Polish leader in that situation or any European leader in that situation. Of course, that's absolutely impossible. He is not so suicidal. And I don't even think that he is so unpatriotic. But I'm not his fan, but still it's too far from being possible. Okay, but now... terytoriów Ukrainy jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej Ukrainy oraz porozumień z Mińska. Unia Europejska i jej partnerzy zareagują z jednością, stanowczością i determinacją w solidarności z Ukrainą. My dzisiaj mamy do czynienia z aktem agresji wobec innego państwa, z uznaniem dwóch części Ukrainy za niepodległe państwa. W dodatku ma być tam przekierowane rosyjskie wojsko. To tak naprawdę jest okupacja innego kraju, ocenił w rozmowie z TVP Info rzecznik rządu Piotr Miller.
Widzimy też, że część opinii europejskiej, niektórzy politycy próbują jeszcze tutaj te tematy rozmywać, ale szanowni państwo, my dzisiaj mamy do czynienia z aktem agresji wobec innego państwa, z uznaniem części niepodległego państwa za inne państwo, uznanie istnienia dwóch republik, które są na terenie Ukrainy, które są terenem Ukrainy. W dodatku ogłosił, że ma tam być przekierowane wojsko rosyjskie. To tak naprawdę jest okupacja innego kraju i to trzeba wyraźnie tłumaczyć na polu europejskim, dlatego potrzebne są twarde sankcje gospodarcze, takie, które Rosja odczuje, zarówno chociażby w aspekcie finansowym, jak i geopolitycznym. Oczywiście inne sankcje są też ważne, ale te w tej chwili muszą być też odczuwalne już dla reżimu Władimira Putina, bo inaczej de facto to będzie przyzwolenie do dalszych ruchów ze strony tego kraju wobec Ukrainy, wobec zajmowania kolejnych terenów niepodległego państwa. Niektóre kraje Unii Europejskiej będą próbowały się wyłamać z tej jednolitej, twardej polityki wobec Rosji. To będzie oznaczało przyzwolenie dla Władimira Putina. To te państwa wtedy wezmą odpowiedzialność za to, że niepodległe państwo zostało zaatakowane przez Rosję, bo to w tej chwili jest jedyny sposób na to, aby wspólnota międzynarodowa zareagowała. Cieszymy się, że Stany Zjednoczone jasno mówią o tym, że takie sankcje będą, bo już zapowiadały to od wielu tygodni. To samo mówi Wielka Brytania. Czas na Unię Europejską, czas na jeden głos Unii Europejskiej, ale głos twardy, bo czas na dyplomację się zakończył w momencie, kiedy Rosja właśnie ogłosiła, że de facto okupuje kolejną część Ukrainy. A teraz jeszcze przypomnijmy sobie 12 dzień sierpnia 2008 roku. W 5. dniu rosyjsko-gruzińskiej wojny ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński przyleciał do zaatakowanej przez Rosjan Gruzji, aby przekazać Gruzinom, że nie są sami. Tego dnia na wiecu w Tbilisi wygłosił przemówienie, które przeszło do historii. Posłuchajmy. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Nawet jeżeli był tej reakcji niechętny. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej. W szczególności Unia Europejska i NATO. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam, chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii